Dzień dobry Państwu, nazywam się Marek Nocoń, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii. Witam Państwa na konferencji Sektor MAIS wobec wyzwań społeczno-gospodarczych. Bardzo proszę pana profesora Marka Łabaja, rektora Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, o otwarcie naszej dzisiejszej konferencji. Szanowni Państwo, znajdujemy się w pięknej sali rycerskiej Zamku Suskiego. Zamek ten zwany jest również Małym Wawelem, nie bez kozery. Serdecznie witam wszystkich przybyłych na konferencję pod tytułem Sektor MAIS wobec wyzwań społeczno-gospodarczych. W trakcie dwudniowej konferencji poruszonych zostanie kilka istotnych i ważnych zagadnień. Życzę Państwu przyjemnych obrad. Trochę pogoda nam zepsuła czas, bo myślę, że wówczas byśmy w trakcie przerwy wyszli do pięknego parku i podziwiali przyrodę. Życzę przyjemnych obrad. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie rektorze. Proszę Państwa, na wstępie pragnę powitać wszystkich gości, którzy przybyli na naszą dwudniową konferencję. Lista ta jest dość długa, w związku z czym chciałem Państwa prosić o uhonorowanie wszystkich gości brawami dopiero jak skończę odczytywać wszystkie imiona i nazwiska naszych gości. Witam panią Marię Grzechynka, kanclerza Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii. Witam pana Józefa Bałosa, starostę Suskiego. W imieniu burmistrza miasta Sucha Beskidzka, pana Zbigniewa Mariona, sekretarza Urzędu Miasta Sucha Beskidzka. Witam pana doktora habilitowanego Krzysztofa Celucha, profesora SGTiH Wistula, rektora Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Wistula. Witam panią Paulę Fanderowską, wiceprezeskę Centrum Kongresowego AIS Kraków, prezeskę Stowarzyszenia Kongresy i Konferencje w Polsce. Witam panią Annę Jędrocha, prezeskę zarządu Sympozjum Krakowiense, współautorkę programu dzisiejszej konferencji. Bardzo dziękujemy pani prezes za okazane nam w tym zakresie wsparcie. Witam panią Małgorzatę Przygórską-Skowron, kierownik Kraków Convention Bureau. Witam panią Magdalenę Srokę, prezeskę zarządu studia filmowego Alvernia Planet. Witam panią Ewę Woch, wiceprezeskę zarządu Targów w Krakowie Spółka z.o.o. Witam pana Michała Kalarusa, redaktora naczelnego magazynu Think MAIS. Bardzo dziękujemy za patronat medialny naszej konferencji. Witam panią Agnieszkę Sikorską, prezeskę Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych oraz Śląskiego Convention Bureau. Witam pana Jacka Lagędziewicza, prezesa Jordan Group. Witam pana Grzegorza Soszyńskiego, prezesa Organizacji Turystycznej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Witam pana Piotra Mielca, dyrektora Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Witam pana Piotra Tatarę, Stołeczne Biuro Turystyki Warszawa. Witam panią Teresę Barcik, zastępcę dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej. Witam panią Małgorzatę Starowicz z Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej. Witam pana Andrzeja Pecia, dyrektora Muzeum Miejskiego w Suchej Beskidzkiej. Szanowni Państwo, witam prelegentów, moderatorów i panelistów. Witam pana profesora Sandora Nemetego, reprezentującego 3 uniwersytety. Uniwersytet w Göteborgu, Uniwersytet w Tokaju i Uniwersytet w Debreczynie na Węgrzech. Witam panią doktor Beatę Kozyrę, dyrektora do spraw ESG, Grant Thornton Frąckowiak PSA. Witam panią doktor Natalię Latuszek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Witam panią doktor Katarzynę Klimek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Witam pana doktora Krzysztofa Cieślikowskiego z Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Witam panią Elizę Kozica-Kamińską, Idea Profit. Witam pana Pawła Szczyrka, Idea Force. Witam pana Adriana Czyczerskiego, Meeting Application Spółka z.o.o. Witam pana Jarosława Szczygła, prezesa Fundacji dla Edukacji Ekologicznej. Witam pana Marcina Ziobro, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii.
Szanowni Państwo, witam przedstawicieli uczelni. Witam pana profesora Branisława Niżniańskiego z Uniwersytetu Technicznego w Libercu oraz Katolickiego Uniwersytetu w Rużomborku na Słowacji. Witam pana profesora Juraja Rakosza z Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie na Słowacji. Witam pana doktora Adama Bartosza z Węgierskiego Uniwersytetu Rolniczo-Przyrodniczego w Keszthely. Witam pana doktora habilitowanego Dariusza Jacka Olszewskiego-Strzyżowskiego, profesora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Witam pana profesora doktora habilitowanego Adama Pawlicza z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. Uniwersytet Szczeciński, przepraszamy panie profesorze, jest korekta, bardzo dziękuję. Witam pana profesora doktora habilitowanego Piotra Gryszela, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Witam pana doktora habilitowanego Wiesława Alejziaka, profesora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Witam pana doktora Bartłomieja Walasa, profesora WSTE, dziekana Wydziału Turystyki i Ekologii w Wyższej Szkole Turystyki i Rekreacji w Suchej Beskidzkiej. Witam pana doktora Krzysztofa Borkowskiego, profesora WSTE, pełnomocnika rektora naszej uczelni do spraw badań naukowych. Witam panią doktor Małgorzatę Jacko z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Panią doktor Bożenę Alejziak, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie. Witam panią doktor Annę Szeligę, również z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Oraz z tej uczelni panią doktor Karolinę Korbiel, pana doktora Bartosza Szczechowicza, pana doktora Wojciecha Biernackiego i panią Lilianę Kowalczyk. Witam także pana Marka Durmałę z naszej uczelni. Witam wszystkich uczestników konferencji, szanowni państwo, w tym przedstawicieli przedsiębiorców, agencji eventowych, hotelarzy. No i oczywiście bardzo serdecznie witam zgromadzonych na naszej konferencji studentów. Bardzo proszę o oklaski. Bardzo dziękuję za serdeczne przyjęcie naszych gości. Zapraszam panią kanclerz Marię Grzechynka o zabranie głosu. Bardzo proszę pani kanclerz. Szanowni Państwo, w imieniu Społeczności Akademickiej Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii niektórych z Państwa witam drugi raz, ponieważ od wczoraj jesteśmy tutaj zebrani, mamy drugą konferencję, a tych, którzy pierwszy, to szczególnie witam po raz pierwszy. Szanowni Państwo, dzisiejsze spotkanie to realizacja konferencji w ramach programu Doskonała Nauka. Staraliśmy się odpowiedzieć na pytania, które sektor MAIS ma, te, które go gdzieś tam zastanawiają, na które trzeba koniecznie odpowiedzieć. Mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie będzie odpowiedzią na wiele wyzwań w tym sektorze. Jesteście Państwo w większości u nas po raz pierwszy, w związku z tym chciałabym w paru zdaniach przybliżyć naszą uczelnię. A w przerwie kawowej, jeśli Państwo będziecie mieli takie życzenie, zapraszamy na piętro drugie, gdzie można, przechodząc korytarzem, zapoznać się z taką szczegółową ofertą i historią uczelni. Uczelnia pracuje na rynku edukacyjnym ponad 22 lata. Kształcimy studentów na 3 wydziałach: informatyki, turystyki, rekreacji i nauk społecznych. Mamy wiele specjalności, które mogą wybierać studenci, bogatą ofertę studiów podyplomowych oraz szkoleń i kształcenie specjalistyczne. Uczelnia nastawiona jest na praktyczną edukację, która to jest dzisiaj chyba sporym wyzwaniem dla wielu instytucji edukacyjnych. Staramy się przygotowywać studentów odpowiadając na potrzeby rynku pracy. Dlatego też nasza współpraca z wieloma firmami, instytucjami i szeroko rozumianym otoczeniem społeczno-gospodarczym jest dość bogata. Pracujemy nie tylko w kraju, ale również za granicą. Możemy pochwalić się wysokimi miejscami w rankingach ogólnopolskich uczelni w Polsce. Mamy naprawdę wysokie miejsca jak na taką kameralną uczelnię. Przechodzimy z dużymi sukcesami też komisje akredytacyjne, które są zawsze dowodem naszej pracy i sporym wyzwaniem dla każdej uczelni. Pracuje u nas kadra z
bogatym doświadczeniem praktycznym, ale również doświadczeniem międzynarodowym, co daje nam możliwość brania udziału w przeróżnego rodzaju projektach, programach międzynarodowych. Możemy pochwalić się też bogatą ofertą kontaktów i umów międzynarodowych. I dzięki temu wiele projektów badawczych, edukacyjnych, eksperckich udało się zrealizować. Jesteśmy też w trakcie budowania nowych. To dzisiejsze spotkanie, mamy nadzieję, będzie odpowiedzią też na wiele pytań i będzie też takim spojrzeniem na to, co w tym sektorze MAIS tak naprawdę się dzieje. Mam nadzieję, że będzie to owocna wymiana wiedzy i doświadczeń. Chciałam też podziękować tym, którzy bardzo się przyczynili do jakby przygotowania tej konferencji i pracy nad programem, między innymi panu dziekanowi, profesorowi Bartłomiejowi Walasowi. Bardzo dziękujemy panu dziekanowi nauk społecznych, profesorowi Markowi Noconiowi, ale też naszym absolwentom tym razem, pozwólcie, że im podziękuję, którzy są zaangażowani, pracują i zaangażowani są w nasze projekty. Pani Ani Oleksy Kaźmierczak, naszej informatyczce, która wiele pracy włożyła w przygotowywanie też tego programu na konferencję. Pani Elżbiecie Chowaniec, która cały ten proces organizacyjny za niego była odpowiedzialna i też udało się to dopiąć dzisiaj. Ale też panu Bartłomiejowi Mrozowi, który biega tu z aparatem, który jest odpowiedzialny i za grafikę, i za wszelkie tutaj dzieła związane z naszymi tablicami i za całe połączenie dzisiejsze, które się odbywa. Bardzo państwu dziękuję, bo nie ma zawsze okazji, żeby podziękować tak publicznie. Myślę, że w takim gronie będzie wam tutaj też i miło, a my jesteśmy z was dumni. Życzę państwu dobrego dnia. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani kanclerz. Tak jak wspomniała pani kanclerz, my jesteśmy po jednodniowej konferencji, która miała miejsce wczoraj, była dedykowana szeroko rozumianemu sektorowi turystycznemu ze szczególnym uwzględnieniem DMO. Miałem zaszczyt prowadzić tą konferencję, ale żeby troszeczkę podzielić się zaszczytami, to dzisiaj stery przejmuje ode mnie pan profesor Bartłomiej Walas i to on będzie miał zaszczyt prowadzić konferencję w dniu dzisiejszym i jutrzejszym. Bardzo proszę panie profesorze, oddaję mikrofon i w pana rękach prowadzenie naszej dwudniowej konferencji. Dzień dobry Państwu. Powiedziałbym tak żartobliwie, ponieważ moja wiedza o przemyśle spotkań jest powierzchowna, w związku z tym mam wybitne kwalifikacje, żeby poprowadzić konferencję. Ale chciałem nawiązać do wczorajszego wydarzenia, bo one się w pewien sposób ze sobą łączą. Wczoraj były dyskusje poświęcone integracji przedsiębiorców, roli samorządu terytorialnego, organizacji branżowych, czy też nawet stowarzyszeń i poszukiwania narzędzi, w tym nawet finansowych, do lepszego i skuteczniejszego zarządzania szeroko rozumianą gospodarką turystyczną. My w pewien sposób przenosimy w dniu dzisiejszym na sektor rozwijający się bardzo mocno. Ostatnie badania zespołu pana profesora Celucha pokazują, że to już jest znaczący udział w kreowaniu krajowego produktu brutto. Sektor przemysłu spotkań, który podczas pandemii oczywiście został mocno domknięty i szuka swojej, nadal chyba swojej transformacji, tej takiej biznesowej, ale w którym istnieją obszary, które wymagają dyskusji, które nie mają narzędzi na przykład wsparcia państwa co do możliwości pozyskiwania wydarzeń. Patrzę tu w kierunku samorządu terytorialnego, a zleceniodawcy współcześni stawiają coraz większe wymagania. Stawiają wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju, obojętnie jakbyśmy go rozumieli. Stawiają wymagania i przedsiębiorcy staną za chwilę przed koniecznością raportowania tak zwanego ESG, o czym dzisiaj będzie mowa. Stąd program w taki sposób został zbudowany, aby przedstawić Państwu pogląd prelegentów, dyskutantów na te obszary, które dzisiaj są zapewne istotne dla tego segmentu.
Pozwólcie Państwo, że rozpoczniemy w takim razie pierwszą sesję wystąpieniem pana profesora doktora habilitowanego Krzysztofa Celucha na temat trendów, które mają silny wpływ na przemysł spotkań. Bardzo proszę, panie Krzysztofie. Dzień dobry. Panie rektorze, pani kanclerz, gratuluję, bo mało uczelni wyższych, instytucji naukowych, instytucji publicznych i w ogóle mało ludzi chwyta się hasła spotkań. Więc, że Państwu się chciało, ogromne gratulacje. A że Państwu się chciało przyjechać wszystkim, studentów trochę inaczej pewnie zachęciliśmy, ale też dobrze, że jesteście w sumie. Bardzo gratuluję i się bardzo cieszę. Pan rektor wspomniał, że pogoda nie dopisała. Dla mnie rewelacja. Godzina biegałem dookoła, wszystko obejrzałem, było super, naprawdę polecam wszystkim. Jest przerwa, można się obejrzeć, pobiegać. Ogromnie to w sumie miło przed każdym spotkaniem trochę obejrzeć z drugiej strony. Jak pojawiła się ta informacja, że ja to wszystko, co teraz mówię, to mam w ramach tego kwadransa, więc ja się wyrobię, będę na czas, więc wszystko jest obliczone, nie denerwujcie się. Jak się pojawiła ta informacja na temat wydarzenia, to po pierwsze bardzo się ucieszyłem, ponieważ mało instytucji naukowych podejmuje tą tematykę, a jakoś tak się zdarzyło na świecie, że ja trochę się w tym zakochałem i trochę się tym zajmuję. Bardzo dziękuję za to, że chciało wam się przyjść i bardzo dziękuję za zaproszenie. Tytułem wstępu pan profesor wspomniał o badaniu. Ja sobie pozwoliłem skorzystać z tego, że mam bagażnik w samochodzie i dla pana rektora, dla biblioteki i przede wszystkim dla studentów kilka egzemplarzy przywieźć. Na ręce pana profesora Walasa przekażę tamtą torbę, ale mam, więc trochę do biblioteki. Jak branża, bo branża podniosła rękę, to dziewczyny z przyjemnością przy następnej wycieczce, którą będę miał, przekażę raport. Chciałem tylko powiedzieć, że to jest coś, co trzecia edycja, raz na 4 lata podejmuję to wyzwanie i to nie jest najprostsze wyzwanie. Za chwilę Państwu tytułem wstępu 3 slajdy z tego pokażę, ponieważ udało nam się w tym roku współpracować na linii uczelnia prywatna, uczelnie publiczne, instytucja samorządowa, instytucja rządowa i w dodatku jeszcze pogodziłem naukowców z Torunia, Poznania, Warszawy i Krakowa i razem siedzieli przy jednym stole i dyskutowali, co uważam za ciekawe wyzwanie. Szanowni Państwo, raport Poland Events Impact to jest wpływ ekonomiczny na polską gospodarkę. Dlaczego o tym przez te 2 minuty mówię? Ponieważ za chwilę pokażę Państwu trendy i trochę o nich opowiem, ale żeby to wszystko miało sens, też wiedzmy, o czym rozmawiamy. Czy sytuacja była dynamiczna i czy wszystko wywróciło się do góry nogami w ostatnich 3-4 latach w tej branży? Zdecydowanie tak. I to mówię jako przedsiębiorca, bo jakaś tam część mojego życia zawodowego jest bezpośrednio powiązana też z biznesem. Tutaj udało się zgromadzić wszystkie convention biura, które w Polsce funkcjonują, wszystkie stowarzyszenia branżowe i w dodatku jeszcze ministerstwo, chyba nie powiem, że pomogło, ale nie przeszkadzało, więc udało się zrobić raport, który pokazuje, że ta branża jest bardzo istotna. I to jest de facto ostatni slajd tego raportu. To jest coś, co jest najistotniejsze. Do ostatnich rzędów, bo pewnie tam siedzą studenci, 215 000 osób pracuje w tej branży. Oczywiście to jest szacunek, być może można o tym dyskutować, być może coś nie do końca jest tak, jak powinno, ale mamy liczbę. 215 000 i ja mówię o roku 2023. 1% PKB. Państwo sobie możecie, czy naukowcy, czy branżowcy, czy studenci, możecie sobie zerknąć w wytyczne Głównego Urzędu Statystycznego, o ile branż wyprzedzamy wszystkie inne, ile jesteśmy mocniejsi i finalnie, co
ku mojemu zaskoczeniu już od 3 tygodni hula, łącznie z wicepremierem tego kraju. 54 miliardy złotych warta jest branża spotkań w 2023 roku. To nie jest mało. I to, co pan profesor Walas powiedział, my w poprzednim życiu współpracowaliśmy razem i wielokrotnie dyskutowaliśmy na temat roli spotkań i ja już tak zostałem, całe życie będę mówił, że warto się spotykać, że to spotkania kreują nowe pomysły, to wydarzenia powodują, że nowe biznesy rodzą i to wszelkiego rodzaju spotkania takim cudownym obiektom jak ten zamek dają też możliwość rozwoju. Dostępne, dwujęzyczne, angielskojęzyczne, polskojęzyczne. Co jest ciekawe, udało się zaprosić do tego raportu 2 osoby. Jedną niektórzy z Państwa znają, to jest dr Rob Davidson, który od lat jest miłośnikiem Polski, który w sposób taki zewnętrzny rzucił na to oko i powiedział, a ja bym to zrobił tak. A drugi to jest moja była szefowa z Austrii. Jak pracowałem na Uniwersytecie w Salzburgu, to pani profesor Neuhofer zajmuje się doświadczeniami, czyli czymś, co w turystyce, w branży spotkań jest teraz bardzo modne. I na to wszystko jeszcze użyłbym takiego słowa młodzieżowego, szczelenżerowaliśmy się, bo cały raport wylądował na biurku u pana profesora Orłowskiego i ten jako ekonomista krytycznym okiem na niego spojrzał i potem go przebudowaliśmy i finalny efekt jest w torbie, przekażę dla pana profesora Walasa i na ręce pana rektora. Czy warto w tej branży pracować, działać, czy są możliwości i czy sprawia ogromną satysfakcję? Przednie rzędy branżowców myślę, że potrafią tylnym rzędom studentom mnóstwo historii opowiedzieć, dlaczego ta branża jest tak cudowna. Kropka o raporcie. Już sobie radzę, chyba że pan mi poradzi i pomoże, a ja opowiem. Skąd to się wzięło? Pomysł padł na to, żeby rozmawiać o trendach. Czemu? Ponieważ trendy każdego roku na całym świecie budują całą masę potrzeb, doświadczeń, rozwiązań. I to jest taki obszar, którym zajmuję się od lat 8 już teraz. I Państwo zobaczycie, superancko, bardzo dziękuję. Państwo zobaczycie coś, co powstaje każdego roku. To nie jest typowo naukowe, to nie jest typowo branżowe. Opowiadam o tym w dużym skrócie. Najpierw filozofia. Wszystkie te rzeczy, które udaje się robić pod tym brandem Celuch Consulting, czyli to jest tam, nazwijmy, 1/4 mojego życia z różnymi osobami na całym świecie, staramy się wdrażać w filozofii, która ma wpływ na coś. Tłumaczę to w ten sposób, że jak wchodzisz na spotkanie, jak wchodzisz na tę konferencję, to przed tymi cudownymi drzwiami na dole zatrzymaj się na chwilę i zdecyduj, po co tu jesteś. Jedni, żeby mieć wpis w USOS-ie, drudzy, żeby zakończyć projekt, trzeci, żeby pozyskać nowe wydarzenie, 4. ekipa, żeby wypić w doborowym towarzystwie kawę. Obojętnie. Tylko czy dane spotkanie, dane wydarzenie ma na Państwa wpływ? W 3 elementach. Pierwsze to jest content. Na całym świecie funkcjonuje schemat, czyli spotkania stowarzyszeń, association meetings. Ludzie podróżują, żeby wymieniać się wiedzą. Są w stanie przejechać cały świat, żeby wysłuchać jednego eksperta, profesora, akademika, przedsiębiorcę, poznać czegoś i nie wszystko jest w internecie. Bardzo go lubię. Nie wszystko się tak da. 2 to jest produkt. Od każdej rzeczy, którą mamy na sobie, po rzeczy materialne, szereg agencji eventowych na całym świecie, szereg podmiotów po prostu zajmuje się premierą, produkcją wydarzeń związanych z produktami, czyli corporate events. 3, czyli motywacja. Nam jej brakuje. Zmieniamy się jako ludzie, zmieniamy się jako społeczność. Podróże motywacyjne według Incentive Research Foundation, czyli takiego stowarzyszenia, które zajmuje się naukowo podróżami motywacyjnymi, potwierdza, że jest to aktualnie numer 1 w Ameryce Północnej i Południowej jako narzędzie motywowania pracowników. Nie pieniądze, nie wzrost wynagrodzenia, nie nowa pozycja, podróż motywacyjna. I to wszystko, jeśli ma sens, no to tworzy jakiś wpływ.
Między lipcem, czyli za 3 miesiące, a grudniem każdego roku na świecie jest mniej więcej 300-350 raportów w tej branży publikowanych na temat trendów. 300-350 publikacji. Od jednostronicowych pomysłów po Światową Organizację Turystyki, która ma cały czas cały rozdział na temat branży spotkań. Od firmy typu Freeman, czyli ogromnego dostawcy technologii targowej, przez stowarzyszenia branżowe ICA, MPI, UFI. I od 8 lat wspólnie z zespołem czytamy je. Najpierw je czytamy, potem je analizujemy, potem je wybieramy, a potem robimy burzę mózgów. Przy metodologii Event Canvas spotykamy się na 2, 3, czasami 4 dni i wybieramy te 10. Subiektywnie, nie da się ukryć, ale wybieramy te 10, które naszym zdaniem w tej części świata w jakiś sposób działają. Czyli trochę skracam ten etap Państwa czytania. Wiem, że na sali jest dużo miłośników czytania i tych podziwiam i szanuję, natomiast żeby nie było tak, że to tylko powstaje w taki sposób i z nikim tego nie konsultujemy, to co roku dany trend, jak już go mamy, staram się zaprosić poprzez sieć kontaktów daną jedną osobę, która by zweryfikowała, skrytykowała, powiedziała, co myśli na temat danego trendu. I tutaj Państwo macie zebrane zestawienie osób, z którymi to skonsultowaliśmy. Od profesorów przez przedsiębiorców, od dużych brandów po samorządowców, od politologów po informatyków. I oni w danym jednym trendzie ustosunkowują się, mówią, co by zrobili, co by poprawili i w całym raporcie też jest napisana ich opinia na ten temat. I powstaje 10. I teraz mam pewnie około 9 minut, żeby o nich opowiedzieć. Raport ma 50 plus stron, jest do pobrania, prezentacje mają właściciele wydarzenia, nie trzeba robić zdjęć, można chwilę posłuchać, potem możemy o tym podyskutować. Ład społeczno-środowiskowy. Rzecz, która ewaluowała od kilkunastu lat Corporate Social Responsibility, czyli odpowiedzialność społeczno-gospodarcza jest takim trendem. Nagle zmieniliśmy ją w ESG, zaangażowaliśmy ludzi, żeby oni się w tym pojawili i okazało się, że ten trend absolutnie jest boomem w kontekście wydarzeń. Jakich? 10 lat temu też jeździliśmy na drugi koniec świata i sadziliśmy drzewa. Teraz już nie tylko sadzimy drzewa, ale spotykamy się z lokalną społecznością, wspieramy, robimy paczki. W ramach podróży motywacyjnej na Hawaje jesteśmy w stanie 4 dni popracować z UNICEF-em i cieszymy się, że jesteśmy na Hawajach. Totalnie zmieniła się koncepcja ładu społeczno-środowiskowego w kontekście branży MICE, czyli nie tylko wpłynęło na to, o czym było wspomniane na samym początku, czyli regulacje Unii Europejskiej, że każda korporacja musi od 1 stycznia tego roku po prostu mówić, co robi dla środowiska, ale potrzeba ludzka. Po COVID-zie mocno się zmieniliśmy. Środowiskowe kwestie będą dominujące w zrównoważonej strategii przedsiębiorstw. Nagle się okazuje, że każda strategia przedsiębiorstwa, łącznie z wyjazdami, bierze pod uwagę to, czy lecimy daleko, czy nie lecimy, czy zwracamy uwagę na CO2, czy nie. Ta tematyka jeszcze będzie, więc ja tylko ją lekko zaznaczam, natomiast konsumentom zależy na wspieraniu przedsiębiorstw, które przyczyniają się do rozwiązywania problemów społecznych i ekologicznych w ramach wydarzeń. Mamy mnóstwo inicjatyw z Małopolski, z Krakowa, gdzie w ramach wydarzeń, kongresów, konferencji nasi lokalni uczestnicy albo międzynarodowi uczestnicy wspierają lokalne społeczności. Tutaj jest to bardzo, bardzo widoczne. 1. Ład społeczno-środowiskowy. 2. Robotyzacja i automatyzacja procesów. Jak przeniosłem się do Warszawy około 20 lat temu na studia, to oczywiście jak każdy student poszukiwałem pracy i wtedy miałem przyjemność pracować podczas kongresu AIDS, pierwszego w tej części świata i lokalnym gospodarzem był między innymi firma Mazurkas i nie znałem firmy, poszedłem. Fucha jak fucha, zarobiłem chyba na cały czynsz 6,5 tysiąca toreb trzeba było spakować.
Torba, notatnik, długopis. Torba, notatnik, długopis. Znamy, nie? Wiemy, ktoś przygotowywał to dzisiaj. Miesiąc temu byłem na kongresie 20 000 osób w Hamburgu i jedna z firm DMC w Niemczech pokazała mi robota, który to robi. Nie ma studentów, już studenci nie pakują tych toreb. Już jest wynajęta maszyna, która po prostu to robi. Rolf Friesen, czyli firma Parten z Holandii, ma całą linię produkcyjną, gdzie po prostu to się przygotowuje. Automatyzacja procesów, międzynarodowe konferencje typu globalny TEDx albo SWXX, które było miesiąc temu, tam się nic nie robi poza aplikacją. Nie można w ogóle się zarejestrować, jak się nie ma aplikacji, nie można kupić hotelu poza aplikacją. Jak nie śpisz w hotelu konferencyjnym, to nie jesteś na konferencji. Wszystko jest automatycznie skoordynowane. I żeby była jasność, absolutnie to nie zabrało pracy. Ci sami ludzie, którzy pakowali torby, teraz siedzą przy komputerach i nadzorują te same komputery, tylko się funkcja trochę zmieniła. Robotyzacja i automatyzacja procesów w branży MICE nie zabiera nam pracy. Przekwalifikuje nas i pytanie, czy instytucje szkolenia, kursy, stowarzyszenia, czy my nad tym nadążymy, czy nie. Sztuczna inteligencja, o której za chwilę będzie, i uczenie maszynowe już teraz przekształcają branżę hotelarską, a ich wpływ prawdopodobnie wzrośnie w nadchodzących latach. Grupy hotelowe, ja współpracuję z Marriott Foundation, oni całe swoje systemy teraz już absolutnie automatyzują pod tym względem, że to guest relation manager, on będzie miał zupełnie inną funkcję. On będzie dawał nam lajka za to, że się zarezerwowaliśmy na danej stronie. Trend drugi, robotyzacja i automatyzacja procesów. Temat chyba z naszego punktu widzenia bardzo istotny. Bezpieczeństwo geopolityczne. Przykład. Jest sobie międzynarodowe stowarzyszenie, które nazywa się SITE, Society for Incentive Travel Excellence. W lutym tego roku był kongres tego stowarzyszenia w Istambule. 2,5 tysiąca członków z całego świata, około 700 ze Stanów Zjednoczonych, z Ameryki Północnej generalnie, z Kanady również. Ponad 200 osób nie przyleciało na kongres do Stambułu, ponieważ tam jest wojna. Przypominam, wojna była wtedy ciut niżej, czyli w Izraelu. Z punktu widzenia Ameryki Północnej, perspektywy amerykańskich uczestników i kanadyjskich, oni po prostu nie przyjechali. Bezpieczeństwo geopolityczne. Jako członek zarządu MPA Foundation w skali ostatnich 4 miesięcy mieliśmy 4-5 wewnętrznych spotkań z dużymi korporacjami amerykańskimi, tłumacząc, że w Polsce nie ma wojny i filie amerykańskich przedsiębiorstw w Krakowie, Lublinie, Rzeszowie, Białymstoku, one działają i funkcjonują i ci ludzie się spotykają i hotele czy lotnisko w Rzeszowie po prostu działa. Nie, bo nie. Bezpieczeństwo geopolityczne. Przykład sprzed 2-3 lat, czyli słynna konferencja historyczna w Poznaniu, tak, gdzie z dnia na dzień była decyzja, że do Stambułu nie polecą, bo jest przewrót i nagle pojawili się w Poznaniu. Bezpieczeństwo geopolityczne, wszystkie możliwe wydarzenia międzynarodowe, które miały być w Lwowie, w Łódzku, odbywają się na wschodniej flance Polski. Czy jest to istotne dla naszego funkcjonowania? Tak. Czy agencje eventowe w Polsce sobie z tym radzą? Generalnie rzecz biorąc, oczywiście. Są w stanie zaproponować, są w stanie wytłumaczyć. Czy perspektywa konfliktów? Na dzień dzisiejszy, w zeszłym tygodniu to sprawdzałem, otwartych konfliktów globalnych jest 17. Czyli w 17 miejscach mniej więcej się biją, nazwijmy to tak. No ale to tak jak na przykład czołgi wyjeżdżają w Bangkoku, czyli jednej ze stolicy Azji kongresowej. No i oni wyjeżdżają, robią przewrót 2-dniowy, wchodzi nowy król i wszystko jest w porządku. Nikt się nie zabija, kongresy trwają dalej. Tak to u nich działa. W tej części ciut inaczej. 3. Bezpieczeństwo geopolityczne. Technologiczne przełomy. Pytanie za 100 punktów. Kto wie, jak się nazywa ten przyrząd? Nie jest to kompas. Nie. Jestem z Torunia. Kopernik używał. Też była kobietą. Astrolabium. Był wymieniony Michał Kalarus z Think Mice.
polecam. W zeszłym roku wspólnie opublikowaliśmy taki materiał. Ogromną fascynacją w zeszłym roku uparłem się, że będę czytał wszystkie książki o życiu Kopernika i to jest jeden z tych urządzeń, na podstawie których na moje technologiczne przełomy on korzystał, żeby badać gwiazdy. W Olsztynie można obejrzeć. Technologiczne przełomy. Firmy w większej mierze zaczną korzystać z zaawansowanych narzędzi analiz danych. Platforma skift.com. 350 platform do rejestracji uczestników na dzień dzisiejszy funkcjonuje mniej więcej na świecie. I co chwilę któraś kupuje którąś i łączą się w większą. I systemy pod tytułem C-Event, które operują w Stanach Zjednoczonych, bycie na wydarzeniu takim globalnym związanym z naszą branżą bez apki C-Event praktycznie jest niemożliwe. Tam jest wszystko. Check in the app. Zawsze to odpowiadają, nic się nie dowiesz. Digitalizacja staje się nie tylko narzędziem ułatwiającym codzienne operacje, ale integralną częścią strategii biznesowej, ale w takim kontekście wydarzenia. To jest ta dyskusja, którą mieliśmy rok, 2 lata temu. Event producer online i event producer tutaj na miejscu to są dwie jedne osoby. Wymieniał pan rektor czy pani kanclerz osoby, które były zaangażowane w to wydarzenie. Jedna z pań, która ze mną korespondowała, tłumaczyła, co mówię, gdzie śpię, o której mam przyjechać, zadzwoniła 3 razy i dopilnowała, że praktycznie jestem, a drugi pan siedzi przy 4 komputerach i zarządza całym światem online'owym. Dwie inne bajki, które funkcjonują już na tej zasadzie, że agencje eventowe ofertują przy użyciu danych technologii 2 rozwiązania. I ostatni punkt po prawej stronie, Data Driven Organization. Nie macie państwo informacji, nie istniejecie. Ten raport, o który ja pokazywałem, był możliwy tylko i wyłącznie dzięki temu, że finalnie porozumiałem się z firmą Z-Factor jako partnerem technologicznym i od nich wziąłem dane. Jedyna firma w Polsce, która ma na tą chwilę dane z polskiego rynku hotelowego na temat spotkań. Plus z 20 państw w Europie, czyli mogliśmy to też porównać. 4. Technologiczne przełomy. 5. Rozszerzona inteligencja. Nie będę wyskakiwał z lodówki, no bo jak otworzymy reklamę, lodówkę, to wszędzie mamy sztuczną inteligencję. Natomiast czy ona jest już teraz u nas w tej branży? Zdecydowanie tak. Nie tylko skrypty prezenterów, nie tylko opisy konferencji, nie tylko newslettery zachęcające do współpracy. Podam przykład. W zeszłym roku organizowaliśmy w Warszawie wydarzenie ICE, International Conference on Events. W pewnym momencie po prostu sztuczną inteligencję wykorzystaliśmy do tego, żeby przygotowywała dla nas wszystkie materiały reklamowe i budowała. Pewnie muszę przyspieszać, tak. 6. Transformacja lokalności. Cudowne są takie miejsca jak te. To znaczy my ich poszukujemy. Czy jest to Sucha Beskidzka, czy dowolna inna miejscowość z unikatowym obiektem, w którym możecie państwo spotkać, dotknąć marzenie każdego artysty na świecie związanego ze sztuką, nie na świecie, w Polsce, związanego ze sztuką ludową, wystąpić na scenie z Mazowszem czy ze Śląskiem. Chłoniemy tą lokalność od jedzenia przez kulturę, przez wszystko. Transformacja lokalności. W ramach podróży chcemy zwiedzić historię zamku, w ramach spotkania chcemy się dowiedzieć więcej trochę o lokalności. Może bezpośrednio wpłynąć na tworzenie programów podróży motywacyjnych. Jako juror programu MP Power Awards mogę państwu powiedzieć, wyniki będą w najbliższy poniedziałek, ale 3 podróże motywacyjne, które były nominowane w finałowej, w Złotej Trójce i jedna z nich wygra, to jest wszystko postawione na transformację lokalności. Lustrzana przynależność, czyli my tak naprawdę do końca nie wiemy, gdzie jesteśmy. To znaczy zmieniliśmy całą perspektywę. To jest powiązane trochę z tym human being, z tą obecnością naszą. Lustrzana przynależność oznacza uczestnictwo w społeczności, która rezonuje z naszymi przekonaniami i stylem życia. Jeśli źle czujemy się na spotkaniu, to z niego wychodzimy. Po prostu mamy już tą odwagę. Jeśli źle czujemy się w danej grupie, to się z nią nie spotykamy. Bardzo ważny element psychologiczny, mentalny, no, dużo elementów tam o nim opisaliśmy.
Mentalny dobrostan. Na tej fotografii Państwo widzicie MPI Foundation i MPI Board, czyli ponad 50 osób, które zarządza budżetem $1,5 miliona na badania i na wsparcie tej branży. I to, co zauważyłem, to, że mentalny dobrostan pod tytułem pracuję do 17, wyłączam telefon i mnie nie ma. Czy w branży eventowej jest to możliwe? Jako producent minimum 15-20 wydarzeń rocznie śmiem twierdzić, że my nie śpimy, nie jemy, ale dowozimy i lubimy to. Taka specyfika branży. Natomiast coraz więcej, szczególnie młodszego pokolenia mówi, ale zaraz, jest zrobione, trzeba jeszcze to jutro. Więc ten mentalny dobrostan bardzo istotny. Uczestnictwo w wydarzeniach, w podróżach motywacyjnych, w kongresach, wszystkich tych elementach jest bezpośrednio powiązane z naszą motywacją. Incentive Research Foundation, SITE, czy chociażby ostatnie nagrody Crystal Awards, to są najważniejsze nagrody za podróże motywacyjne na świecie, pokazują, że te podróże wcale nie muszą być coraz bardziej skomplikowane, ale te podróże muszą być bezpośrednio pokazujące nam tą self-motivation, w jaki sposób my jesteśmy w stanie się sami zmotywować. Czyli ten spolaryzowany sposób myślenia, co nas motywuje, czy motywuje nas książka, czy przyjechaliście z całej Polski tutaj właśnie, żeby się spotkać, czy chcieliście zobaczyć wspaniałą uczelnię, wspaniały zamek. Ostatnie, wielopokoleniowa relacyjność. 5 pokoleń pracuje w tej branży. 16-latkowie, którzy ogarniają nam Instagrama i 70-latkowie albo 70-latki, które są prezesami firm. Jak za cholerę my się mamy dogadać? Tak? To jest perspektywa, znak zapytania. Nie mówię, że w tej branży tylko, ale w tej branży tak jest. Mam w ekipie dziewczynę, która ma 15 lat, która ogarnia Instagrama. A tak to pan zrobi. Ja mówię, nie mów do mnie na pan. Nie, jeszcze chwilę muszę, zanim przejdę na ty. Tak? A ja mówię, no, wielopokoleniowa relacyjność jest cudownym elementem, natomiast no, jako ojciec i człowiek, który współpracuje ze studentami na co dzień, no nie jest to najłatwiejsze. Kropka. Nie będę szedł w tym temacie dalej. Raport jest dostępny, szanowni państwo, to jest 10 trendów subiektywne. Bardzo się cieszę, że mogłem się nimi podzielić. Przy kawie z przyjemnością porozmawiam. Chyba jest slajd, gdzie go możecie dostać. Tam go możecie dostać. Jak chcecie sobie prześledzić, czy one się sprawdzały, to z 8 ostatnich lat też są tam trendy. Jak się nie zgadzacie ze mną, to możecie posłuchać ekspertów, ale generalnie bardzo miło. Ogarnąłem czas? Prawie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy panu profesorowi. Chociaż jestem zmartwiony jedną tezą i jednym stwierdzeniem, że jeśli uczestnikom wydarzenie nie podoba, to wychodzą. Mam nadzieję, że się zamknie drzwi, są różne metody właśnie organizacji wydarzeń. Jak je planować, czy oddać tym paniom i panom sztucznej inteligencji i ono ma być zaplanowane przez nich, ale wtedy jest dane z zewnątrz. Myślę, że wartością nie tylko segmentu MICE jest to, jeśli pracuje się w zespole i pobudza własne myśli, inspiruje i w związku z tym wychodzi z tego ten produkt ostateczny bardzo znakomity. W związku z tym bardzo proszę panią Elizę Kozicę-Kamińską z Idea Profit, aby nam przedstawiła koncepcję design thinking w organizacji wydarzeń. Jak podejście oparte na design thinking może wspomagać procesy koncepcji i planowania wydarzeń. Bardzo prosimy. Dzień dobry. No, wystąpienie po Krzysztofie nie będzie proste, zwłaszcza, że mam też tą presję czasu, a ja o temacie, z którym Państwa przyjechałam, mogę dużo i długo, ale postaram się zmieścić w czasie, ale też Państwa zainteresować, może zainspirować. Dobrze.
Design thinking w organizacji wydarzeń. No właśnie, jak design thinking może te procesy koncepcyjne i w ogóle całe projektowanie wydarzeń wspierać, koncentrując się na tym, co jest najważniejsze, czyli na uczestnikach, na ich doświadczeniach, ale jednocześnie przy zachowaniu realizacji celów biznesowych po stronie zarówno organizatorów, jak i zleceniodawców eventów. Kto z Państwa się spotkał z tym pojęciem design thinking? Jest nas trochę, super, bardzo się cieszę. Tym z Państwa, którzy nie słyszeli, postaram się opowiedzieć w skrócie i w miarę przystępny sposób, o co chodzi, a tych z Państwa, którzy już się z tą metodologią spotkali, w razie czego proszę o uzupełnienie. O co chodzi w ogóle z tym designem? To pojęcie, mimo że już funkcjonuje od jakiegoś czasu, zarówno w branży MICE, jak i w ogóle w środowisku biznesowym, jest nie do końca oswojone. I dla niektórych może się wydawać takim ciągiem słów, które no nie do końca generuje treści. Design thinking, czyli myślenie projektowe, zostało stworzone już w latach 50. tak naprawdę i bezpośrednio wiąże się ze wzornictwem przemysłowym i architekturą. I wtedy właśnie projektanci zaczęli zwracać większą uwagę nie tylko na estetyczne aspekty swoich projektów, ale również na funkcjonalność, na użyteczność dla tych osób, dla których zostały zaprojektowane. Potem w kolejnych latach to spojrzenie na użyteczność i na funkcjonalność, na potrzebę osób, dla których projektujemy, zostało uzupełnione o prototypowanie i testowanie już w trakcie procesu projektowania. Sformalizowana ta metodologia została w latach 80., 90. bardziej przez Tima Browna i o taką organizację IDEO. Może Państwo o niej też słyszeliście. Ona funkcjonuje do dzisiaj, jest świetnym studiem opartym właśnie o metodologię design thinking, o design w ogóle. Natomiast lata 90. i początek XXI wieku to już jest rzeczywiście przeszczepienie i zaadaptowanie tej metodologii stricte do biznesu jako metody tworzenia innowacji, rozwiązywania problemów, ale również przez instytucje edukacyjne, które w tej chwili już też ten proces myślowy, to trochę inne myślenie, adaptuje w swoich programach po to, żeby przygotowywać studentów właśnie do wyzwań przyszłości. No nie da się ukryć, że myślenie projektowe jest kompetencją przyszłości i myślę, że taką długo pozostanie. Jeśli mielibyśmy się skupić na definicji, to design thinking to jest interdyscyplinarny sposób myślenia, który stawia użytkownika w centrum zainteresowania. Użytkownikiem może być osoba, może być grupa osób, może być nawet cała organizacja, która ma swoje cele do zrealizowania, ma swoje problemy i potrzeby. Dzięki zastosowaniu design thinking tworzone rozwiązania są pożądane przez użytkowników. Są też technologicznie wykonalne, ale jednocześnie, to co też ważne, ekonomicznie uzasadnione. Czy tam jest w ogóle potrzebne w projektowaniu eventów? Powiem tak, zdecydowanie tak. Projektowanie eventów to jest, proszę Państwa, tak jakbyśmy się przejechali Volvo. Dobrze zaprojektowany event to jest przejażdżka Volvo, tak? Jest komfort, jest bezpieczeństwo, jest znana technologia, jest takie poczucie sprawstwa troszeczkę, jedziemy fajnym autem. Natomiast jeśli przesiądziemy się na design thinking, to trochę jakbyśmy wsiedli do takiego auta premium. I tutaj pojawiają się przede wszystkim emocje, pojawia się adrenalina, pojawiają się endorfiny i każdemu o tej przejażdżce opowiemy. A myślę, że ideą projektowania eventu jest właśnie to, żeby było o nim też głośno i żeby ono zapadało w pamięć. To brzmi tak trochę teoretycznie, ale jakbyśmy to mieli uprościć. To jest trochę tak, że trzeba uruchomić proces. Design thinking to jest proces. To jest trochę tak, jakbyśmy wchodzili do takiego ogrodu kreatywności i mamy tutaj drzewa pomysłów, pomiędzy nimi chodzimy sobie z takim kompasem empatii. Czyli wchodzimy trochę w buty uczestnika eventu na przykład, naszego użytkownika, tak? Ale jednocześnie, żeby tak naprawdę rozpoznać jego potrzeby, to w tych butach musimy też troszeczkę pochodzić. Czyli musimy sprawdzić, czy one nie cisną, czy nie obcierają, czy nie są za mocno sznurowane, czy nie mają twardej podeszwy. I właśnie z procesem empatii i z rozpoznawaniem potrzeb
jest dokładnie tak, że my w tych butach musimy chwilkę pochodzić, czyli musimy się bardziej skupić na tych potrzebach, głębiej na nie spojrzeć, szerzej na nie spojrzeć. I na tej podstawie, jak już zdefiniujemy potrzeby, jesteśmy w stanie przejść do procesu identyfikacji problemu, czyli takiego naszego niechcianego gościa na imprezie, którego musimy tak zaopiekować, żeby wszyscy byli zadowoleni. I to jest właśnie definiowanie naszego wyzwania, czyli na podstawie potrzeb, które zidentyfikowaliśmy, przechodzimy do rozpoznania problemu. Jak już wiemy, co jest nie tak, to musimy się zastanowić, jak sobie z tym poradzić. Czyli przechodzimy do trzeciego etapu, którym jest proces ideacji, tworzenia rozwiązania. I tutaj wszystkie nasze pomysły, tutaj w ogóle zaprzęgamy naszą wyobraźnię do pracy, tych pomysłów generujemy jak najwięcej. Każdy z nich ma szansę stać się tym najważniejszym. Natomiast żebyśmy wiedzieli, czy one są rzeczywiście takie genialne, jak nam się wydaje, czy tak samo dobrze wyglądają w rzeczywistości, a nie tylko jak na makietach czy na papierze, to musimy przejść do procesu prototypowania. I tutaj bierzemy zespół, on sobie siada z kawą, bierze karton, klej, nożyczki, papier, plastelinę, ale również klocki Lego albo jakieś bardziej zaawansowane gadżety i rzeczywiście tworzy takie mini wersje rzeczywistości. No i żebyśmy mogli się odnieść do tego, czy te wersje rzeczywistości, czy scenariusz naszego eventu, czy atrakcje, które chcemy dobrać, czy jakieś inne jego elementy są rzeczywiście praktycznie prawidłowo zaprojektowane i czy wniosą ten powiew świeżości, będą odpowiadały na potrzeby, to musimy je poddać testom. Czyli prosimy o współpracę naszych klientów, uczestników, potencjalnych uczestników i już tutaj na tym etapie prosimy ich o weryfikację, o to, w jaki sposób oni się czują w relacji z tą usługą i czy czekamy i słuchamy tego, co nam powiedzą. Jeśli wszystko jest OK, wdrażamy, realizujemy. Jeśli nie, zawsze możemy się cofnąć o krok. Albo o 2, albo o 3, bo może się okazać, że może źle jednak rozpoznaliśmy potrzeby, albo może po prostu musimy cofnąć się do procesu ideacji i wybrać do realizacji inny pomysł. To jest ta iteracja, która jest wpisana w DNA tego procesu. Jak to się ma do projektowania eventów jeszcze? Designiare z łaciny oznacza nadawanie znaczenia. I w tym aspekcie zawsze realizujemy procesy projektowania eventów, bo chcemy im nadać znaczenie, łącząc kreatywność i innowacje, żeby z takich najbardziej czasami abstrakcyjnych pomysłów stworzyć funkcjonalne i rzeczywiste rozwiązania. Innowacja to jest coś, co jest nowe, ale też co ulepsza i to nie muszą być jakieś spektakularne rozwiązania. To mogą być drobne elementy, które po prostu poprawią jakość doświadczeń naszych użytkowników, naszych uczestników eventów. To będzie coś, co spowoduje różnicę. Różnice w odbiorze, różnice w postrzeganiu, różnice w jakości. I każda innowacja zaczyna się od empatii. Ponieważ eventy są projektowane przez ludzi i dla ludzi, no to możemy tutaj powiedzieć śmiało o tym, że to jest relacja human to human. I ta empatia i nasza umiejętność zbadania potrzeby będzie prawdziwa tylko wtedy, jeśli będzie u jej podstaw leżała ciekawość drugiego człowieka. Będziemy go aktywnie słuchać, ale jednocześnie to zainteresowanie, które będziemy okazywać, będzie powodowane troską. Troską o to, żeby naprawdę dostarczyć doświadczenie odpowiadające potrzebom. Żeby tak było, to ta relacja musi być szczera, otwarta, autentyczna. Żeby zbadać potrzeby, wykorzystujemy różnego rodzaju narzędzia. One się pojawiają na różnych etapach procesu. Punktem wyjścia często jest persona, czyli stworzenie takiej fikcyjnej postaci naszego uczestnika eventu, któremu nadajemy imię, określamy jego wiek, hobby, status rodzinny, jego poglądy. Nie wiem, mamy panią Ewę, przedsiębiorczynię z Wrocławia, która ma lat 35, 2 dzieci, psa, uwielbia jeździć na rowerze. Jak jeździ do pracy, to wkurzają ją korki, ale z drugiej strony uwielbia spotykać się ze swoimi przyjaciółmi, opowiadać im o tym, co w pracy. Wkurza ją to, co słyszy w telewizji, lubi słuchać ostrej muzyki jadąc samochodem. Przykładowo, tak? To jest tylko, oczywiście persona musi być punktem odniesienia do stworzenia persony musi być ogólnie grupa docelowa, którą chcemy zaopiekować podczas projektowania wydarzenia. Do persony tworzy się na przykład mapę empatii, analizując to, co nasza persona czuje, myśli, widzi, słyszy, co mówi, co robi, ale też to, co czyni ją szczęśliwą albo nieszczęśliwą. Tak wyglądają mapy empatii stworzone właśnie w procesie opartym o design thinking.
Trzeba też pamiętać o tym, że mapę empatii możemy sobie stworzyć i persony możemy sobie stworzyć takie przykładowe dla różnych typów eventów. Natomiast trzeba też pamiętać, że w ogóle dla różnych interesariuszy to nie muszą być tylko uczestnicy, to mogą być również nasi klienci, to mogą być dostawcy, wystawcy. Tych uczestników rynku eventowego tutaj mamy wielu. Natomiast trzeba pamiętać, że potrzeby tych ludzi się zmieniają. I to nie chodzi o to, żeby sobie stworzyć personę raz i już nic z nią nie robić. Chodzi o to, żeby też od czasu do czasu przyjrzeć się, czy stworzona persona i te założenia i zidentyfikowane potrzeby są autentyczne, czy może w międzyczasie uległy zmianie, a my oczekujemy, że to nasi uczestnicy dostosują się do tego, co w ramach eventu im zaproponujemy. Paliwem napędowym dla myślenia projektowego i w ogóle dla kreatywności są zespoły, jest praca w zespołach i to też jest kompetencja przyszłości. Dlatego w procesie opartym o myślenie projektowe wykorzystuje się interdyscyplinarne zespoły. Buduje się je z ludzi, którzy mają różne doświadczenia, różne wychowanie, różną ścieżkę zawodową, właśnie po to, żeby móc spojrzeć na dane wyzwanie, na problem, na to, co mamy do zrobienia z różnych perspektyw i z szerszej perspektywy również. Jednocześnie te osoby wnoszą swoje zestawy umiejętności i kompetencji, co nam pozwala wykorzystać maksymalnie ich talenty. Jedne osoby będą bardziej analityczne, inne osoby będą potrafiły na przykład projektować graficznie, ale dzięki temu ten zespół będzie kompleksowo mógł pracować nad projektem. A jak mamy właśnie taką szeroką perspektywę i mamy różne kompetencje, to jednocześnie ten zespół będzie bardziej zdolny do generowania nowatorskich, ale czasami też takich niesztampowych, nietypowych rozwiązań, co też będzie przekładało się rzeczywiście na jakość, którą dostarczamy. Interdyscyplinarny, taki różnorodny zespół to również większa elastyczność w reagowaniu na zmiany i na pojawiające się problemy. Jest to też etap uzyskiwania takiej synergii w tym procesie kreatywnym. A jeżeli już mówimy o kreatywności, kto z Państwa może sobie powiedzieć, że jest kreatywny? Liczyłam na więcej rąk tak naprawdę. Powiem Państwu tak, każdy z nas jest kreatywny. Każdy z nas jako dziecko mamy nieograniczoną kreatywność, a potem tym wszystkimi bagażami, które zbieramy sobie na plecy, po prostu tą kreatywność usypiamy. Natomiast my ją mamy cały czas i to jest też kwestia tego tylko, żeby ją dopuścić do głosu, żeby ją trochę obudzić. Czyli żeby nauczyć się myśleć out of the box, ale jednocześnie pamiętając, że przy organizacji eventów mamy liczne ograniczenia. No najczęściej budżetowe, nie oszukujmy się. Natomiast często są to też ograniczenia związane z lokalizacją, którą mamy, ilością osób, którą możemy przyjąć, ilością członków zespołu, który pracuje właśnie nad projektowaniem eventu. Czyli jednocześnie out of the box, ale też inside the box. I w tym całym procesie pomagają nam te techniki kreatywne. Techniki kreatywne, które często wymagają tylko wykorzystania kartki papieru i długopisu albo takich narzędzi internetowych, bo teraz część z nich jest dostępna również online, nawet na licencji open source można z nich po prostu korzystać, zachowując źródło i twórcę. Ale są też takie techniki kreatywne, które wymagają od nas trochę więcej zaangażowania w procesie, a mianowicie odgrywania ról, tak jak na przykład 6 kapeluszy myślowych de Bono. Kanwa eventu, o której wspomniał Krzysztof, taka struktura eventu, która nam pozwala uporządkować ten proces, przyjrzeć się celom, przyjrzeć się przekazowi, grupie docelowej, ale też jakby wyzwaniom, z którymi się mierzymy przy projektowaniu eventów oraz też temu, co chcemy osiągnąć, możliwościom eventu. No właśnie, po co w ogóle zadawać sobie trud i w taki sposób projektować wydarzenia? Dlatego, że jeżeli bardzo dokładnie zbadamy potrzeby, to wówczas mamy szansę zdobyć więcej informacji na temat naszych uczestników, naszych klientów, niż posiada nasza konkurencja. A jeśli mamy więcej informacji, to możemy zrobić takie rzeczy, których nie robi nikt inny i dostarczyć takie rozwiązania, których nasi uczestnicy czy klienci nie dostaliby nigdzie więcej. To się oczywiście przekłada bezpośrednio na generowanie wartości dla firm. To też jest w dzisiejszym świecie VUCA taka zwinność myślenia i zwinność dostosowywania się, czyli ten agile, dostosowywania się do zmieniających się warunków, czy to rynkowych, czy nawet sytuacji w trakcie realizacji eventu.
I wreszcie ta klientocentryczność to też jest punkt wyjścia do zbudowania lojalności klientów, do tego, a jakby co za tym idzie, też zwiększenia rentowności biznesów. Design thinking rozwija też bardzo nasze zespoły, właśnie dlatego, że pobudza tą kreatywność, a z drugiej strony też uodparnia go i zwiększa umiejętność rozwiązywania problemów. Czy design thinking jest metodologią, która jest łatwa, prosta i przyjemna we wprowadzeniu? Czasami tak, a czasami nie. Czasami się mierzymy z różnymi wyzwaniami. Tak jak powiedziałam na początku, nie jest to pojęcie do końca oswojone i część z Państwa go nie zna tej metodologii, w związku z czym w zespole może pojawić się opór, rezygnacji z dotychczasowych przyzwyczajeń, nawyków i przejścia na zupełnie inny sposób myślenia. Niektórzy menedżerowie potrafią nawet postrzegać proces design thinking jako na tyle nowatorski, że aż ryzykowny do wprowadzenia. No to oczywiście też nie ułatwia. Jeśli pracujemy z design thinking, to po pierwsze potrzebujemy troszeczkę więcej czasu, żeby przebadać te potrzeby. Tak? Musimy przeprowadzić ankiety, wywiady, obserwacje i czasami do tego też są potrzebne nam dodatkowe zasoby. Zaproszenie, na przykład zaangażowanie zewnętrznych ekspertów, którzy wezmą udział w procesie projektowym, ale też przeszkolenie zespołu i to też wszystko generuje czas. A czasami, jeśli design thinking, jeśli jego wartość zostanie dostrzeżona, to czasami następuje nawet zmiana kultury organizacyjnej. A to z kolei powoduje, że musimy zmienić sposób myślenia. To też jest stworzenie nowych struktur i procesów, bo musi wejść współpraca w różnych obszarach pomiędzy zespołami i działami. No i oczywiście tutaj musi być też taki element jak zmiana kultury organizacyjnej, w zmianie kultury organizacyjnej jak wsparcie kierownictwa. No bo bez tego, bez ustalenia priorytetów, bez określenia wartości i bez dania takiego zielonego światła na wprowadzenie tej metodologii, to się po prostu nie uda. To wszystko brzmi tak bardzo teoretycznie, ale ja chciałabym teraz pokazać Państwu też kilka przykładów związanych z eventami, które zostały stworzone właśnie w taki sposób. Nie wiem, ile mam czasu. Mało. Postaram się skrócić, a jeżeli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, to ja oczywiście w kuluarach chętnie opowiem trochę więcej. Otwarcie Techparku na Śląsku dla firmy, która produkuje oświetlenie, oprawy oświetleniowe między innymi. Tutaj ideą było zaangażowanie wszystkich gości, którymi byli członkowie samorządu, przedstawiciele architektów, projektantów korzystających z produktów, ale też wszystkich instytucji z otoczenia biznesu. I na zdjęciu widzicie Państwo specjalnie zaprojektowaną ściankę, która wypełniana była przez gości, przez każdego z nich indywidualnie żarówką, po to, żeby uruchomić finalnie machinę Goldberga, czyli takie kinetyczne domino, którego finalną stacją było otwarcie skrzyni z szampanem dla podkreślenia jakości wydarzenia i prestiżu. Integracja z efektem synergii. 300-osobowa grupa w podziale na 250-osobowe, 2 profesorów muzyki. Każdy z nich pracował osobno z 150 osobami po to, żeby nauczyć ich grać na instrumentach perkusyjnych i nauczyć ich śpiewać, pracując przeponą i oddechem. I żeby finalnie stworzyć z nich chór i orkiestrę, która zagrała Odę do radości. Chodziło o to, żeby pokazać, że potrafią i że mogą razem współpracować i że osiągają wówczas znacznie więcej. Tutaj też machina Goldberga, ale w troszeczkę innym wydaniu. Każda ze stacji obsługiwana przez inny zespół, budowana przez inną grupę osób po to, żeby mogli zaobserwować wzajemnie, jakie role w zespole pełnią. Najprostsze z rozwiązań tak naprawdę pierwsze urodziny, papierowa rocznica, zaaranżowanie przestrzeni papierem, kartonem, tym wszystkim, co wiąże się właśnie z tym jubileuszem. Jedno ze zdjęć to w lewym narożniku, które Państwo widzicie, z Państwa perspektywy w prawym, impreza dla firmy produkującej kosiarki do trawy. Cała przestrzeń lokalizacji, w której to się odbywało, została wyłożona trawą właśnie po to, żeby wzmocnić efekt i pokazać, że jesteśmy w środowisku, w którym te kosiarki funkcjonują na co dzień. Czas dzieciństwa, impreza dla firmy produkującej produkty do pielęgnacji i kąpieli dzieci.
kids party, odzwierciedlenie w cateringu, takie klopsiki w sosie koperkowym i te rzeczy. No i pływające kaczuszki, taki element, z którym chyba każdy z nas w dzieciństwie się spotkał. Takich przykładów mamy tutaj znacznie więcej, ja chętnie o nich opowiem. Natomiast to, co jest jakby takim podsumowaniem i kwintesencją tej metodologii design thinking w projektowaniu eventów, to jest koncentracja na człowieku. Czyli badanie potrzeb po to, żeby stać się dla naszych uczestników, dla naszych klientów takim bezpiecznym doradcą, zaufanym doradcą. To nam pozwoli oferować produkty, znaczy rozwiązania, a nie produkty i usługi. A w rezultacie tworzyć większą wartość. I co ważne, jesteśmy w stanie sobie trochę tych naszych uczestników i klientów też wyedukować, ponieważ oni stają się prosumentem, zaangażowani już w proces projektowy, są w stanie bardziej się identyfikować z rozwiązaniem, a to też jest ważne i jest kluczem do sukcesu eventu. Życzę Państwu, żeby wszyscy klienci czy wszyscy goście, z którymi będziecie mieli do czynienia, tak właśnie reagowali na wydarzenia. Taki efekt daje design thinking. Bardzo dziękuję. Pięknie dziękujemy Pani Elizo. Po pierwsze się ucieszyłem, że jeszcze mogę być kreatywny. Nie wiedziałem o tym. Ale dwie refleksje, jeśli Państwo pozwolicie, nieco anegdotyczne. Kiedyś miałem okazję całkiem prywatnie przyjmować w Krakowie grupę przyjaciół, 12 bodajże osób, którzy przyjechali na 5 dni z zagranicy. Mówię, wiesz, to przygotuj mi program. No i ja tak wziąłem, siadłem tak szkolnie. Program od 10 do 11. Wysyłam, a Enrique mi odpisuje, słuchaj, ale po co mi to przysłałeś? Ja nie chcę tego 6 muzeum, 8 kościoła i tak dalej. Więc miałem trochę problemu z tym. To pokazuje i to, o czym Pani mówi, że musimy rozumować klientem. To, czym jest nazwane doświadczenie, co w hotelarstwie przynajmniej się zaczyna pojawiać jako już nawet stanowiska pracy, w reklamie, co jest insightem, rozpoznaniem bardzo głębokich, tych nieznanych, niewidocznych dla nas potrzeb konsumenta. No ale czy w tym wszystkim może nam pomóc sztuczna inteligencja, czy też wolelibyśmy naturalną, naszą człowieka inteligencję? Do tego nas będzie przekonywał pan Paweł Szczyrek z firmy IdeoForce. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w segmencie MICE. Bardzo proszę. Dzień dobry. Panie rektorze, pani kanclerz, szanowni państwo, ja bardzo wziąłem sobie do serca to, co powiedział mój przedmówca, profesor Krzysztof Celuch, że trzeba postawić sobie cel, wchodząc na spotkanie. Ja nawet nie wiedząc o tym, taki cel rano sobie postawiłem. Zastanowiłem się, po co tutaj przyjechałem i doszedłem do wniosku, że spotkać się z państwem, porozmawiać. To jest ten mój cel, jeden z dwóch. I tym bardziej cenię sobie takie spotkania, że to jest okazja, żeby biznes spotkał się z branżą eventów, z uczelniami wyższymi, z sektorem publicznym. Ja reprezentuję tutaj akurat biznes, zarządzam marketingiem agencji marketingowej, jednej z większych w Polsce. Wdrażam sztuczną inteligencję i chciałem Państwu przedstawić moje spojrzenie na te tematy, no i otworzyć dyskusję właśnie na zasadzie takiej fuzji horyzontów pomiędzy różnymi perspektywami spojrzenia na te właśnie kwestie. Jako ciekawostkę na wstępie powiem tylko, że wszystko, co Państwo widzicie w tej prezentacji, jeżeli chodzi o grafiki, zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję i została tam podmieniona moja twarz też przez sztuczną inteligencję, także współczuję Państwu, bo trochę mojej twarzy będziecie dzisiaj oglądać również na slajdach. Tak jak wspomniałem, ja nazywam się Paweł Szczyrek i chcę Państwu powiedzieć, że bywam wkurzony. A bywam wkurzony dlatego, że bardzo dużo mówi się o sztucznej inteligencji, ale mówi się w sposób niepraktyczny. Kto z Państwa ma konto na LinkedInie?
jest trochę osób, to ci z Państwa, którzy mają konto na LinkedInie, wiedzą, że tam teraz jednym z tematów topowych, jednym z tematów numer 1 jest sztuczna inteligencja. Wszyscy piszą o sztucznej inteligencji, tylko nikt nie wie, do czego ją wykorzystać. Wszyscy piszą o niej teoretycznie. Dlatego obrałem sobie drugi cel tego spotkania, takie ewangelizowanie branży, nie tylko Państwa, ale w ogóle ewangelizowanie branży, jak można praktycznie wykorzystać sztuczną inteligencję bez znajomości programowania, bez milionowych czy budżetów wynoszących set tysięcy, tylko po prostu prowadząc, powiedzmy, nawet mniejszą działalność i o tym dzisiaj będę mówił. Natomiast, ponieważ zawsze szukam jakiegoś podparcia teoretycznego, żeby to nie było tak, że to są moje prywatne opinie, to znalazłem publikację, oczywiście też pomogła mi w tym sztuczna inteligencja. Znalazłem publikację, która była efektem przebadania firm różnego rodzaju w zakresie gotowości do wykorzystania sztucznej inteligencji. I w tej publikacji są pewne ciekawe wnioski. Pewien fragment Państwu tylko przytoczę. Szef organizacji wewnętrznej nie wiedział jednak, jak AI można wykorzystać do cięcia kosztów, mimo że twierdził, że trzeba z tego korzystać. Albo ktoś inny z respondentów ankiety, na podstawie której ten raport był przygotowany, stwierdził, że kierownictwo najwyższego szczebla nie wie, jak zastosować sztuczną inteligencję w prawdziwym życiu. Czyli to podkreśla, że wszyscy mówią o sztucznej inteligencji, ale nikt nie wie, dużo osób nie wie, jak tą sztuczną inteligencję w praktyce wykorzystać. I ja tutaj jestem właśnie po to, żeby Państwu powiedzieć, jak ją wykorzystać. A będę to mówił praktycznie, czyli na przykładzie różnego rodzaju narzędzi, które jak uważam Państwu się przydadzą. Każdy z Państwa już dzisiaj po tym naszym spotkaniu jest w stanie skorzystać z tych narzędzi i usprawnić procesy chociażby organizacyjne. Zdjęć oczywiście można robić, ale też prezentacja myślę, że do Państwa trafi. Nie ma z tym żadnego problemu. Będę mówił o tym wszystkim praktycznie. Zacznę od podstaw. Odpowiadacie Państwo za prowadzenie różnego rodzaju eventów. No i właśnie czasami stoimy przed takim zadaniem, że to trzeba napisać mailing, zaproszenie, posty do mediów społecznościowych, tego jest dużo. Nie musicie tego robić. Może za was to robić sztuczna inteligencja. Tutaj macie przykłady. To zwykły ChatGPT w wersji darmowej. Każdy z Państwa może się zalogować do ChatGPT, może napisać prompt, że jesteś copywriterem, jesteś event managerem, wciel się w jakąś tam rolę. Istotne jest to, żebyśmy powiedzieli, kim ma być i napisz mi maila, który jest kierowany do takiej i takiej osoby, który zawiera to i sztuczna inteligencja bardzo efektywnie i szybko nam taką treść napisze. Potrzebujemy 10 takich maili? Proszę bardzo, mija 2 minuty, mamy 10 takich maili. Szanowni Państwo, ja wygenerowałem 29 000 opisów do sklepu internetowego zajmującego się motoryzacją w 2 wieczory, pijąc kawę. Kosztowało mi to 700 zł, to był koszt narzędzia, a wartość rynkowa tych opisów wynosiła 8 milionów złotych. Nie było tam błędów, co więcej. Oczywiście nie czytaliśmy wszystkich tych opisów, bo zajęłoby to nam dużo czasu, ale wybiórczo sprawdziliśmy te opisy i one były optymalne pod kątem celów, jakie miały spełnić. Więc coś kiedyś kosztowało 8 milionów złotych, teraz coś kosztuje 750 zł i ja jestem w stanie to zrobić sam. Więc zachęcam do tego, żeby poeksperymentować z czatem GPT, bo tam możecie właśnie przygotować posty, przygotować opisy, wspomóc się w pracy kreatywnej, zrobić burzę mózgów z takim czatem GPT, żeby wymyślić a to nazwę konferencji, a to agendę konferencji, czego Państwo tylko potrzebujecie w tym narzędziu, to znajdziecie. To jest pierwszy przykład, najprostszy. Natomiast będziemy teraz szli do bardziej skomplikowanych przykładów. Są narzędzia, takim narzędziem jest Eleven Labs. Zawsze w prawym górnym rogu tej prezentacji są narzędzia, w których pewne działania możecie zrealizować. To jest bardzo ciekawe narzędzie, bo stworzone przez Polaków, ale w Stanach Zjednoczonych. Niedawno otrzymali $1 miliard finansowania. To jest narzędzie text to speech, czyli wklejamy, krótko mówiąc, tekst i ono generuje nam głosem lektora, którego sobie wybierzemy, dany tekst. I tutaj mam 2 przykłady. Pierwszy przykład, ponieważ ostatnio tutaj zresztą ze współudziałem uczelni, na której się znajdujemy, prowadziłem szkolenia dla nauczycieli z wykorzystania sztucznej inteligencji w dydaktyce, to pierwszy przykład jest przykładem, który pokazuje nam, w jaki sposób możemy uczniom dać na przykład ciekawszą wersję Bitwy pod Grunwaldem, gdzie lektor czyta
pewną wizję bitwy przetworzoną na język młodzieży. Nie wiem, czy mi się uda odtworzyć. Chyba się nie uda, ale to nic, najwyżej później w kuluarach Państwu to pokażę. Druga wersja to jest zaproszenie na wydarzenie, gdzie też wklejam tekst, klikam generuj i po chwili głosem lektora bardzo profesjonalnym tworzy mi się MP3, które mogę pobrać. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, do czego to możecie skorzystać. Potrzebujecie zapowiedź do animacji wydarzenia. Proszę bardzo, już nie potrzebujecie płacić lektorowi, możecie skorzystać z tego typu narzędzia. Potrzebujecie zrobić podcast o tym, co warto zobaczyć w Suchej Beskidzkiej i okolicach, 5 odcinków. Nie potrzebujecie już lektora, nie potrzebujecie mikrofonu, sprzętu, osoby, która umie montować dźwięk. Możecie skorzystać z takiego narzędzia, wygenerować sobie w kilka chwil taki dźwięk, wrzucić na stronę internetową, wrzucić do mediów społecznościowych i jest to gotowe. Narzędzie śmiesznie tanie, bo koszt zaczyna się od $1. Nie trzeba żadnych umiejętności technicznych. Już dziś można zacząć korzystać, jeżeli Państwo potrzebujecie profesjonalnego lektora do waszych wydarzeń. Kolejna rzecz, o której tutaj chciałem powiedzieć, to transkrypcja spotkań i wykładów. Jesteśmy na tym wykładzie, to wystąpienie moje, poprzedników, moich następców jest nagrywane. Możemy plik dźwiękowy każdego takiego prelegenta wrzucić do narzędzia, na przykład takiego jak tutaj, to jest integracja w takim narzędziu Make, ale jest też takie narzędzie Descript, które działa z poziomu przeglądarki, jest też za darmo do transkrypcji wynoszącej 60 minut. Wystarczy wrzucić tam plik dźwiękowy i po chwili mamy słowo po słowie, co w tym pliku dźwiękowym było mówione, w dowolnym języku, czy to jest polski, francuski, angielski, narzędzie świetnie sobie z tym poradzi. Czyli żebyście Państwo dobrze zrozumieli, jestem tutaj nagrywany. Jeżeli po skończeniu tego wykładu wrzucimy ten dźwięk, który jest tutaj nagrywany do odpowiedniego narzędzia, na przykład takiego jak Descript, to narzędzie słowo po słowie wynotuje mi, czyli zdigitalizuje to, o czym ja tutaj mówię. Potem ten tekst mogę wrzucić do czata GPT, żeby czat GPT mi na przykład usunął różnego rodzaju literówki, różnego rodzaju niemerytoryczne wtrącenia, opracował na przykład w formie jakichś punktów, podsumowania, maila i mam gotowe. Wczoraj byłem w Tarnowie, ponieważ prowadzę też zajęcia na kilku uczelniach, miałem egzamin między innymi ze sztucznej inteligencji. Prowadzę tam zajęcia głównie online. Wszystkie wykłady są nagrywane. Wrzuciłem te wykłady do tych narzędzi, o którym tutaj Państwu mówię. Zrobiłem transkrypcję, dałem to studentom. Było to około 60 stron A4 tekstu. Mnie zeszło to 15 minut, może 20, a oni mieli materiał, z którego mogli się uczyć, nie musieli odsłuchiwać długich nagrań. Mieli po prostu gotowe nagranie, a ja potem to na podstawie tej transkrypcji w czacie GPT wygenerowałem sobie test w ABCD, co też znacząco ułatwiło mi pracę. I tak samo Państwo możecie robić. Bierzecie udział w konferencjach, organizujecie konferencje, nagrywacie je, nawet te konferencje online. Wrzucajcie to potem do tych narzędzi. Będziecie mieć transkrypcję, wrzucicie do czata GPT, zrobi Wam podsumowanie, prezentację, cokolwiek tylko chcecie. Bardzo lubię słowo, które nazywa się automatyzacja. Troszkę tym się zajmuję, a szczególnie lubię automatyzację w Messengerze. Większość z Państwa pewnie korzysta z Messengera. Postanowiłem zrobić próbkę. Nie wiem, czy Państwo dacie radę zeskanować ten kod. Jeśli nie, to ja Wam pokażę później w kuluarach. Zrobiłem takiego chatbota na Messengerze bez umiejętności programowania. Jestem literaturoznawcą z wykształcenia, nie jestem programistą. Zrobiłem chatbota za pomocą narzędzi, które tam wymienione są w prawym górnym rogu, odnośnie tej konferencji, na której się znajdujemy. Wgrałem tam bardzo prostą wiedzę, tylko agendę dzisiejszego spotkania. Jak Państwo byście zeskanowali ten kod, to wejdziecie na taki fanpage, on się test nazywa i tam jeżeli zadalibyście pytanie tekstem albo głosówką też można, typu o czym dzisiaj będzie mówił Paweł Sztyrek i o której godzinie, to po chwili on udzieli Wam odpowiedzi. Jeżeli nagracie głosówkę, to zrobi sobie sam transkrypcję i też udzieli odpowiedzi na to pytanie. Gdybym poświęcił na to trochę więcej czasu, bo poświęciłem na to 20 minut, gdybym poświęcił na to 40 minut, to jeszcze mógłby też głosem odpowiadać. Czyli organizujecie eventy, też mój poprzednik mówił o tym, że jest trend, żeby wykorzystywać aplikacje, ale wy nie musicie programować aplikacji, zmuszać użytkownika do zainstalowania aplikacji. Każdy ma Messengera na telefonie. Czemu nie zrobić bota na Messengerze, który będzie miał pełną wiedzę na temat waszego wydarzenia i będzie w każdej chwili gotowy odpowiedzieć, o której jest wystąpienie,
jak się zarejestrować na wydarzenie. Cokolwiek tylko ktoś chce się dowiedzieć, to będzie taka możliwość. Jeżeli to nie uda się Państwu uruchomić, to tak jak mówię, świetnie, chciałoby się powiedzieć bo czasami takie rzeczy się lubią psuć. I tak jak wspomniałem, ja to zrobiłem bez żadnego programisty, zrobiłem to sam na narzędziach no-code, więc Państwo też jak najbardziej możecie. Kolejna rzecz, moderacja komentarzy. Czasami macie komunikację w mediach społecznościowych odnośnie Waszych wydarzeń i tam ludzie w komentarzach zadają pytania, albo pojawia się hejt. Jak idealnie byłoby mieć rozwiązanie, które by ukrywało od razu hejt i odpowiadało na komentarze na bazie wiedzy, którą wgraliście. Proszę bardzo, to rozwiązanie, też zrobione w narzędziu make.com służącym do automatyzacji. Polega mniej więcej na tym, że każdy komentarz, który pojawia się na Facebooku, wysyłany jest do sztucznej inteligencji, do czata GPT, który odpowiada na pytania, bądź rozpoznaje, czy jest to hejt. Jeżeli to jest hejt, to ukrywa ten komentarz. Wdrażałem to ostatnio na fanpage'u takiej Gazeta Żoliborza się nazywa w Warszawie. Działa bardzo dobrze. Testowaliśmy to na różnych dziwnych konfiguracjach językowych. Na przykład zastanawiało mnie, czy sztuczna inteligencja radzi sobie z niuansami języka polskiego. Jeżeli powiem takie zdanie, chyba tylko obłąkany mógłby uznać, że ta konferencja nie jest wartościowa merytorycznie. No to z jednej strony mamy zdanie, które ma dużo słów nacechowanych negatywnie, ale wydźwięk jest pozytywny. Wobec czego, czy ChatGPT sobie poradzi z poprawną klasyfikacją tego zdania jako komentarz pozytywny? Tak, poradzi sobie. Więc jest też wyczulony na niuanse językowe, również w języku polskim. Więc możemy wdrożyć narzędzie, każdy z Was może wdrożyć narzędzie, które będzie odpowiadało na komentarze odnośnie Waszych eventów, Waszych mediach społecznościowych, ukrywało hejt. Można to zrobić też w wydaniu maila. Możecie zrobić narzędzie, które na podstawie wiedzy, którą wgracie, będzie odpowiadało na maile, które przychodzą na Waszą skrzynkę odbiorczą odnośnie Waszego wydarzenia. To też da się wszystko jak najbardziej zautomatyzować. Kolejny praktyczny przykład, generowanie grafik. Są narzędzia takie jak DALL-E, jak Midjourney. W tym drugim narzędziu Midjourney są wygenerowane wszystkie zdjęcia z moją twarzą w tej prezentacji. To są narzędzia do generowania grafik. Tutaj macie Państwo bardzo szybko wygenerowany przykład grafiki plakatu. Wpisałem po prostu stwórz plakat promujący wydarzenie Sektor Mais wobec wyzwań społeczno-gospodarczych. Otrzymałem taki plakat. On nie jest najpiękniejszy, ale nie jest też najgorszy, ale to zajęło 15 sekund. I teraz ja nie mówię, że Państwo musicie te plakaty publikować w internecie, ale nie macie pomysłu czasem, jak coś przedstawić wizualnie. To można zrobić burzę mózgów z takim czatem GPT, żeby on dał Wam kilka propozycji po to, żeby po prostu przedstawić potem pewną wizję grafikowi, jak to powinno ostatecznie wyglądać. Dodam, że te grafiki, czy te wszystkie teksty generowane przez sztuczną inteligencję macie Państwo jak najbardziej do tego prawa autorskie, czyli możecie to wykorzystywać, możecie na tym zarabiać, może to być udostępniane publicznie. DALL-E jest świetny, jeżeli chodzi o generowanie plakatów, o naśladowanie stylów malarskich. Midjourney jest bardzo dobry w generowaniu grafik fotorealistycznych. Oba narzędzia dostępne są z poziomu przeglądarki internetowej. Warto się nimi zainteresować. I kolejny przykład, narzędzie Descript, już tutaj troszkę o nim wspomniałem. Automatyczna transkrypcja i dodawanie napisów wideo. Nikt teraz w mediach społecznościowych czy w internecie nie czyta. Mamy takie pojęcie jak czytelnik ekranowy, który charakteryzuje się tym, że nie lubi tekstu, lubi oglądać. Zresztą TikTok to potwierdza, że ludzie są przyzwyczajeni do oglądania krótkich materiałów wideo. Bardzo ważne jest, żeby w tych materiałach wideo dodawać teksty, czyli żeby było słowo po słowie, co jest mówione. Ktoś zapowiada konferencję, powinien być tekst na tym wideo. Dużo czasu zajmuje normalne dodawanie, a to narzędzie dodam samo. Wrzucamy tutaj tekst, który chcemy opublikować gdzieś tam w mediach społecznościowych czy gdzieś w internecie. Sam robi nam transkrypcję. Sekunda do sekundy dobiera czas, kiedy pada dane słowo i dodaje nam teksty na wideo. Pobieramy, wrzucamy do mediów społecznościowych, nasi odbiorcy się cieszą, dużo większa efektywność jest takiego materiału. Narzędzie, tak jak mówię, można testować. Jeżeli Państwo chcecie zobaczyć
Wynik, jak to wygląda, to jest link, jest kod QR, który można zeskanować. Zobaczycie, to jest akurat nagranie z zapowiedzią webinaru kolegi z firmy. Także te kilka narzędzi, szanowni państwo, które tutaj przedstawiłem, to są wszystkie z linkami do tych narzędzi. Działają bez żadnych umiejętności technicznych. Nie potrzebujecie kompetencji technicznych, programistycznych i tak dalej, ale już dziś możecie zacząć je wykorzystywać po to, żeby wasze eventy były sprawniej organizowane, odbiorcy waszych eventów szybciej docierali do informacji, no bo na przykład możecie przygotować takiego chatbota, czy możecie zwiększyć swoją kreatywność poprzez po prostu traktowanie tego typu narzędzi jako takiego interlokutora, z którym przeprowadzamy burzę mózgów. Kończąc, powiem tylko tyle, że nie musimy się bać też, że sztuczna inteligencja zabierze nam pracę. Myślę, że ja jestem dobrym tego przykładem z tego powodu, że agencja, w której pracuję, to jest ponad 80 osób, w całej grupie 500 prawie, ma dużo copywriterów i żaden copywriter nie został zwolniony, odkąd ChatGPT funkcjonuje, generujemy masowo teksty przez sztuczną inteligencję. Zmieniła się ich rola. Oni teraz bardziej szukają merytoryki, robią korekty, robią inne, bardziej kreatywne zadania, tylko po prostu to klepanie kolejnych znaków, klepanie oczywiście w cudzysłów biorę, klepanie kolejnych znaków jest generowane przez automat, więc nie wierzę, że sztuczna inteligencja w najbliższym czasie zabierze nam pracę, bo ktoś z tej sztucznej inteligencji też musi umieć korzystać, bo to też takie łatwe nie jest. I tym optymistycznym akcentem zakończę. To też się z Państwem żegnam w wizji wykreowanej przez sztuczną inteligencję. Dane kontaktowe do mnie, QR do LinkedIna mojego, jeżeli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do sieci kontaktów, serdecznie zapraszam. Jestem do dyspozycji, jeżeli chodzi o dyskusje, pytania, demonstracje na przerwie w kuluarach. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia. Bardzo dziękuję, panie Pawle. Tutaj konstatując pana prezentację w kilka osób, stwierdziliśmy czas umierać. Ale może tak źle nie jest, mając jeszcze na to trochę czasu. Zapraszam państwa na przerwę kawową na teren uczelni, tutaj w lewo piętro wyżej w klubie Stańczyka i spotykamy się o godzinie 13:20. Dziękuję bardzo. Jeżeli ktoś chciałby zwiedzić zamek i Muzeum Zamkowe, bardzo proszę nam zgłosić. Pan dyrektor muzeum z chęcią oprowadzi. Dziękuję bardzo.
O, już, dobrze, już. Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Szanowni Państwo, po tej przerwie kawowej kolejna sesja 2 wystąpień, a po obiedzie panele poświęcone są zrównoważonemu rozwojowi ESG. Zastanawiam się, po cośmy to włożyli w program. Przecież 38 milionów Polaków zna się na tym i na zrównoważonym rozwoju, i na ESG. I być może to niepotrzebne, ale to oczywiście żart, bo tak nie jest. Bardzo proszę panią doktor Beatę Kozyrę, dyrektora do spraw ESG firmy Grant Thornton Frąckowiak, o skonfrontowanie ESG z CSR-em w sektorze MAIS. Bardzo proszę. Dziękuję panie profesorze. Szanowny panie rektorze, chciałam powiedzieć szanowna pani kanclerz, ale nie widzę, ale na wszelki wypadek mówię. Szanowni państwo, miło mi być tutaj w tak zacnym gronie profesorów, doktorów, ekspertów branży MAIS, z którymi się znamy i machamy. Bo rzeczywiście od czasu do czasu spotykamy się na różnego rodzaju inicjatywach. Cieszę się, że tych inicjatyw poświęconych rynkowi MAIS jest trochę. Ja w chwili obecnej reprezentuję firmę Grant Thornton, ale przez 7 lat pracowałam jako dyrektor generalny Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Stąd moja znajomość względna sektora MAIS. I mam nadzieję, że też będę mogła dzięki temu podać Państwu kilka ciekawych przykładów, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój. Dziękuję za zaproszenie. Dzisiaj była mowa o wyzwaniach, przed którymi stoi rynek MAIS. Jest ich bardzo dużo, Krzysztof je wymieniał. Wszystkie są bardzo istotne, wszystkie są na czasie i wszystkie nieomal można było powiedzieć, że są trendy, tylko słowo trendy na ogół mi się kojarzy z czymś, co po prostu za chwilę przeminie. A mam jednak takie nieodparte wrażenie, że wyzwania, o których mówił profesor Celuk, są z nami już na dobre i one raczej się będą może nie tyle pogłębiać, bo będziemy sobie z nimi coraz bardziej radzić, ale one nie znikną, one będą cały czas. Jednym z tych wyzwań był zrównoważony rozwój, czyli ESG. Pytanie, ręka do góry, kto z Państwa zna ten akronim ESG? Bardzo się cieszę, to mnie buduje, że jednak są osoby, które to kojarzą. Szanowni Państwo, zrównoważony rozwój, szczególnie w kontekście wydarzeń, ale nie tylko, bo my oczywiście mówiąc o zrównoważonym rozwoju, mamy na myśli nas wszystkich, wszystkie organizacje niezależnie od sektora. Czyli co mamy na myśli mówiąc zrównoważony rozwój, zrównoważone zarządzanie, zrównoważona organizacja? Przede wszystkim wrażliwość na społeczeństwo i wrażliwość na środowisko. My o tej wrażliwości na społeczeństwo mówimy już od wielu lat, bo mamy przecież coś takiego jak CSR w firmach, wdrożone w mniejszym lub lepszym, większym zakresie. Ale od jakiegoś czasu zostało tam dołączone środowisko, element środowiskowy, o czym oczywiście też od wielu lat się mówi, ochrona środowiska, walka ze zmianami klimatu. Teraz to wszystko zostało połączone w jedną całość. Czyli ta wrażliwość na środowisko, na społeczeństwo, branie pod uwagę potrzeb społecznych i środowiskowych teraz, obecnie i potem w przyszłości dla kolejnych pokoleń. Działanie in plus, a nie szkodzenie. To jest jakby pierwszy warunek sine qua non. Nie szkodzić społeczeństwu, nie szkodzić środowisku, a jeśli jest to możliwe, to oczywiście wspierać, wspomagać, zatrzymać negatywne zmiany klimatyczne, odbudowywać ekosystemy i bioróżnorodność. No i tutaj dochodzi nam jeszcze ta jedna literka G, bo E environment, czyli środowisko, S social, społeczeństwo i G ład korporacyjny, tudzież zwany zarządzaniem,
który mówi o tym, że nasza organizacja, jak również wydarzenie powinny być transparentne, uczciwie zarządzane, uczciwie rozliczane i z pracownikami, i z podwykonawcami, czyli jakby pełna transparentność, uczciwość i być może dla niektórych to są czcze słowa. I nawet dzisiaj mieliśmy w kuluarach dyskusję na temat, jak to ESG jest ważne i czy ono rzeczywiście ma sens, czy to nie jest coś, co przeminie, że ktoś się rozmyśli. I padło takie słowo, i Ewa, za to Ci bardzo dziękuję, że przecież wystarczyłby zdrowy rozsądek. Ale jak pokazuje życie, ten zdrowy rozsądek nie wystarcza, bo ani ludzie sami z siebie, przynajmniej niewielka garstka, ani firmy same z siebie naprawdę jest niewiele tylko takich przykładów, gdzie firmy mają takie poczucie misji, swoich wartościach, że to środowisko jest ważne i społeczeństwo jest ważne. I niestety świat to dostrzegł, Unia Europejska to dostrzegła i zaczęła wprowadzać przepisy, bo zdrowy rozsądek nie zadziałał, w związku z tym trzeba presją regulacyjną wymusić pewne działania. Dotyczy to również rynku MICE. I na pewno zrównoważony rozwój to nie jest tylko trend, to nie jest jakieś wyzwanie tylko na najbliższy rok, ale to jest już konieczność, bo klamka zapadła, mleko się wylało i te przepisy już są. One są na poziomie Unii Europejskiej, dyrektywa CSRD, one za chwilę będą na poziomie Polski, czyli ta dyrektywa będzie wdrożona w przepisy polskie, między innymi w ustawę o rachunkowości i nie będzie od tego odejścia. Ale przede wszystkim powinniśmy pomyśleć o tym, co my czujemy w związku z tym. To jak my powinniśmy reagować, jaką wrażliwość powinniśmy mieć i że w ogóle powinniśmy mieć wrażliwość na społeczeństwo czy na środowisko powinno wynikać z serca. Tak? Najpierw my powinniśmy czuć, że to jest potrzebne, a myślę, że jest to potrzebne szczególnie dla naszych dzieci i kolejnych pokoleń. Ja jestem mamą 14-letniego syna i przeraża mnie myśl taka, że być może on jeszcze tego nie doświadczy, ale jeśli niczego nie zmienimy, przynajmniej w zarządzaniu środowiskiem, to jego dzieci mogą mieć już problem z dostępnością do zasobów, choćby na przykład do wody. Więc to nie są czcze wymysły klimatologów. Oni się tylko kłócą, kiedy to nastąpi. Natomiast to, że jeśli nic nie zrobimy, nastąpi ocieplenie i może być to rzeczywiście mocny kryzys dla planety, to już jest jakby co do tego zgoda. Oczywiście oprócz tego, że powinniśmy zapewnić naszym dzieciom przyszłość, taką planetę przynajmniej nie gorszą niż na której my funkcjonujemy, to warto również pomyśleć od innej strony, od tej strony rynkowej, że ta wrażliwość i pokazywanie tej O, teraz mnie słychać dobrze. To jest na pewno droga do budowania wizerunku, do poprawy wizerunku, do budowania wiarygodności naszej firmy. Co za tym idzie, do budowania przewagi strategicznej na rynku. Co za tym idzie, do budowania wartości w oczach interesariuszy i inwestorów. I taka ciekawostka, w Grant Thornton mamy również Departament Audytu i Departament Due Diligence i oni już od swoich klientów dostają zlecenia, żeby przy audycie albo przy due diligence firm, które chcieliby zakupić, sprawdzali już, czy firma jest zrównoważona. Żaden inwestor nie chce inwestować już w firmę niezrównoważoną. A myślę, że też takie bardziej przyziemne, dlaczego, czy raczej odpowiedź na pytanie, dlaczego powinniśmy być zrównoważeni, to, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby pozostać w łańcuchu wartości naszych klientów. I jeśli nie dostosujemy się chociaż na jakimś takim racjonalnym poziomie do wymagań związanych ze środowiskiem i społeczeństwem oraz ładem korporacyjnym,
to być może będziemy po prostu usunięci z tego łańcucha dostaw naszych klientów. I nawet jeśli nie jesteśmy firmą, organizacją, która będzie zobligowana przez dyrektywę CSRD do raportowania, a o tym pewnie będziemy sobie mówić w czasie debaty, jakie to będą firmy, to będą te firmy zmuszone, dokładnie, to nie jest cudzysłów, będą zmuszone przez swoich klientów do podawania informacji w zakresie ESG. Także oprócz tego, że przestrzeganie przepisów dała mnie na końcu tą presję regulacyjną, wymusza na nas właśnie dostosowywanie się do tych wymogów, do działań firmy, do organizacji wydarzeń w duchu ESG, to myślę, że też te wyzwania rynkowe są niezwykle ważne. Myślę, że tak jak tu wszyscy siedzimy, wszyscy wiemy, co to jest sektor MICE. Mamy tutaj reprezentantów i branży kongresowej i konferencyjnej i targowej, bo Ewa również tutaj z Kasią są przedstawicielami branży targowej. To są eventy, to są koncerty, to są różnego rodzaju wydarzenia. Tych wydarzeń jest bardzo dużo i kiedy patrzymy nawet na tych kilka zdjęć, to się zastanawiamy, kurczę, ale jak my możemy być zrównoważeni? To jest ogromne wyzwanie. Nie będę ukrywać, że to jest coś prostego i łatwego. To na pewno wymaga czasu, ale żeby ten czas wykorzystać najbardziej optymalnie, już dzisiaj powinniśmy podejmować pierwsze kroki, żeby wejść na tą ścieżkę zrównoważonego rozwoju, bo tak jak mówię, prędzej czy później albo legislacja nas dosięgnie, albo nasi klienci, którzy będą od nas żądać takich postaw i udokumentowania tych postaw zrównoważonych. Taka ciekawostka, jeśli chodzi o wydarzenia, to jest sprzed pandemii. Ostatni rok, 2019, wydarzenia we Francji, oni już wtedy policzyli, ile śladu węglowego takie wydarzenia zostawiają. Te badania zostały podzielone na międzynarodowe targi, krajowe targi, kongresy międzynarodowe, kongresy krajowe, imprezy firmowe. No i tutaj ten obszar najbardziej obszernie reprezentowany to są podróże. Podróże i tu też mieliśmy dyskusję, no, jak mogą być eventy bez podróży, jak możemy spowodować, że eventy będą zeroemisyjne. Nie ma jednoznacznej i prostej odpowiedzi na to pytanie, dlatego że naprawdę różne środowiska związane z transportem pracują nad tym, żeby ten transport był zrównoważony. Oczywiście najbardziej zrównoważonym transportem jest rower, ale nie wszyscy dojadą na rowerze do eventu, do którego chcieliby dojechać. Następnie pociągi, następnie samochody. Tutaj no, rzesze naukowców pracują nad tym, jakie napędy i jakie rodzaje paliwa stosować, żeby ten samochód był ekologiczny. Ale to samo dotyczy samolotów. Niedawno oglądałam taki ciekawy program dotyczący paneli fotowoltaicznych i linie lotnicze i wszystkie organizacje największe lotnicze pracują nad, czy może finansują panele fotowoltaiczne, elastyczne, które będzie można na kadłub samolotu na przykład mocować. Czy jest to realne? Trudno mi powiedzieć, aczkolwiek konkluzja była taka, że w ciągu 7 lat mają być pierwsze testy. Nie wiem, czy bym wsiadła do takiego samolotu. Na pewno nie do prototypu, ale może jest to ten kierunek. Praca jest również nad paliwami, które będą zeroemisyjne, więc w różnych aspektach te działania się tworzą. Kolejne tutaj źródłem emisji jest zabudowa przestrzeni, czyli czytajmy to jako stoiska targowe przede wszystkim, lady, czy jakieś miejsca wypoczynku, czy nawet taki właśnie bufet, tak jest na górze i elementy z tym związane. Jeśli byśmy spojrzeli na podsumowanie tych wydarzeń bez transportu, no to znowu jednak te elementy, które są konstrukcyjne na takich wydarzeniach i materiały użyte do tych konstrukcji są najbardziej emisyjne, ale na drugim miejscu jest jedzenie. No myślę, że akurat te wyniki specjalnie Państwa nie zaskakują, czyli można by było powiedzieć, że największym wyzwaniem z perspektywy rynku MICE w obszarze environment, bo od tego jakoś tutaj mi się automatycznie zaczęło Państwu opowiadać, no to jest transport, zakwaterowanie też, transport, stoiska
i jedzenie. Jak sobie z tym radzić, to pewnie też wyjdzie nam później w dyskusji. Oczywiście ESG, zrównoważony rozwój, to nie tylko literka E, o której przed chwilą mówiłam i jakby tutaj takiej naszej roli minimalizowania tego negatywnego wpływu na środowisko, ale to również obszar S, czyli mitygacja wszystkich zagrożeń, które my możemy powodować, czy negatywnych wpływów właśnie na społeczeństwo. Mówiąc o społeczeństwie, mamy na myśli naszych pracowników, ale też społeczności lokalne czy w regionie. I literka G, czyli maksymalizacja tej transparentności, uczciwości, stosowania etycznych praktyk. Dotyczy to zarówno samej organizacji, no bo wydaje mi się, że nie można robić zrównoważonych wydarzeń, jeśli sama firma nie jest zrównoważona, no bo to wtedy tak nie do końca chyba się sprawdza, chociaż łatwiej pewnie jest zrobić, chociaż nie będę tutaj, nie. Milczę na ten temat. Pewnie to wyjdzie w praniu. Halo? To chyba ja jakieś emisje złe emituję, bo się kolejny mikrofon tutaj nam zepsuł. W różnych organizacjach może to różnie wyglądać, bo są organizacje, którym łatwiej będzie wdrożyć mniejsze na przykład, mniej skomplikowane, wykorzystujące mniej procesów, a przede wszystkim na przykład nie mające produktów, tylko usługi. Im łatwiej będzie stać się zrównoważoną organizacją, niż na przykład zrobić zrównoważony event. A czasami może być odwrotnie, duża, rozbudowana organizacja z wieloma procesami, które trzeba zbadać, które trzeba zrównoważyć, może powodować, że zrobienie wydarzenia zrównoważonego będzie łatwiejsze, ale to powinno być wszystko spójne ze sobą. Szanowni Państwo, wspomniałam o dyrektywie CSRD, ale nie wyświetlam tego tutaj celowo troszeczkę, bo nie chciałam Państwu zaprzątać tymi prawnymi aspektami, no ale trzeba o niej wspomnieć, bo z niej wynikają standardy zrównoważonego raportowania, czyli tak zwane ESRS, European Sustainability Reporting Standards. I one się odnoszą właśnie do tych 3 obszarów tematycznych, o których już wspomniałam, o tym naszym ESG. I w każdym z tych obszarów znajdą Państwo takie podobszary, w których pokazane jest, co powinno być ujawnione. EFRAG, który przygotowywał na zlecenie Komisji Europejskiej właśnie te standardy, opracował 1160 ujawnień, które firmy powinny raportować, które będą do tego zobowiązane w sprawozdaniu finansowym. Natomiast dla firm, które nie muszą tego robić, jest pewne inne rozwiązanie, które się nazywa VSME, ale o tym powiem później i tych ujawnień jest dużo, dużo mniej. Natomiast one i tak będą w tych obszarach, czyli jeśli chodzi o trzeba będzie pokazać, co robimy, żeby nie wpływać negatywnie na klimat, jak radzimy sobie z zanieczyszczeniami, jak sobie radzimy ze zużyciem wody, czy tworzymy bioróżnorodność, jak zużywamy zasoby i czy gospodarka o obiegu zamkniętym jest wdrożona w naszej firmie. A wiemy, że są oddzielne przepisy na GOS, czyli gospodarka obiegu zamkniętego, więc nawet jeśli ktoś nie będzie raportował, to i tak będzie pod GOS podlegał za chwilę. W obszarze S mamy zatrudnienie, tak jak wspomniałam, w naszej własnej organizacji, ale też w łańcuchu wartości. Czyli my musimy patrzeć, jakie polityki, jakie zasady stosują nasi podwykonawcy, jeśli chodzi o zatrudnienie swoich pracowników. Jeśli oni nie są zrównoważeni, to my teoretycznie też nie jesteśmy zrównoważeni. Współpraca w łańcuchu wartości w obszarze ESG jest bardzo trudna i to jest jeszcze w ogóle oddzielne wyzwanie, z którym w tej chwili się borykają wszystkie firmy, które już zaczynają raportować. Otoczenie społeczne, o którym wspomniałam, czyli społeczności lokalne, współpraca z organizacjami społecznymi. I mamy też tutaj w tym obszarze konsumentów i użytkowników końcowych, czyli na ile my uczciwie z nimi się komunikujemy. Czy to, co im mówimy, jest rzeczywiście prawdą, czy to, co opowiadamy o swoich produktach, usługach jest rzetelne, oddaje rzeczywiście to, co komunikujemy im w naszej przestrzeni, czy w social mediach, czy w inny sposób za pomocą ulotek.
I obszar G, governance, praktyki biznesowej. Tutaj mówimy o strategii, tu mówimy o modelu biznesowym, tu mówimy przede wszystkim o kodeksie etyki, o transparentności, o politykach antykorupcyjnych i antymonopolowych. To wszystko tutaj się zawiera. Jeśli chodzi o ten obszar E i w odniesieniu do wydarzenia, co my możemy zrobić, żeby to wydarzenie było zrównoważone? Nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić od razu i jakby te wymogi, które są na nas nakładane, też tego nie wymagają. One wymagają tego, żeby w tym pierwszym raporcie, czy robimy to, bo jesteśmy zobligowani, czy będziemy szli ścieżką dobrowolności, żeby pokazać, jaki jest stan na dzień dzisiejszy firmy. Nikt od nas dzisiaj nie wymaga, że mamy być zrównoważeni. My mamy pokazać, co jest dzisiaj i jak chcemy dojść do tego zrównoważenia przez najbliższe 10, 15, który mamy 24, czy 26 lat, tak? Do zero net. Netto, jeśli chodzi o emisyjność, którą powinniśmy osiągnąć w 2050 roku. Więc z jednej strony czasu nie jest wcale tak mało, możemy to robić krok po kroku, ale ten krok trzeba zrobić. I teraz wracając do wydarzenia, bo te wydarzenia już się powinny powoli stawać zrównoważone. Po pierwsze, jaka jest emisja tego miejsca i tych wszystkich elementów, które zaprzęgamy do zrobienia wydarzenia, czyli emisja gazów cieplarnianych. Nie jest to łatwo policzyć, pewnie na początku jeszcze tego za bardzo liczyć nie będziemy, ale na tyle, ile możemy, warto się posłużyć tutaj różnymi kalkulatorami. Następnie zużycie energii, zużycie wody, zużycie zasobów, czyli czy korzystamy z neutralnych, biodegradowalnych materiałów do konstrukcji, na przykład stoisk. Jak sobie radzimy z odpadami, co z tymi odpadami robimy. Na przykład teraz niedawno, w zeszłym tygodniu zakończyły się targi Kielce Hekaton i tam zakończył się konkurs organizowany przez Targi Kielce wspólnie z Eco Booster, gdzie miałam okazję też być prelegentem na konferencji rozpoczynającej, ale też mentorem dla zespołów, które tam startowały, a konkurs polegał na tym, że trzeba było znaleźć rozwiązanie na setki ton wykładziny potargowej, która co roku jest wykorzystywana i praktycznie wyrzucana. Szanowni Państwo, tam się dowiedziałam, że z takiej wykładziny potargowej można zrobić małą architekturę. Przepiękne rozwiązania, donice, ławki, stoliki, podesty, nawet trybuny, tak? Z wykładziny. Przetworzonej wykładziny w granulat, który potem jest prasowany i wraca na Targi Kielce, czy będzie wracać na Targi Kielce w postaci właśnie małej architektury, żeby otoczenie targów wyglądało dobrze. Czyli mamy obieg zamknięty, który będzie bardzo istotnym punktem zrównoważonego rozwoju. Jeszcze kilka może takich przykładów z Expo 21 w Dubaju. Ten budynek, który Państwo tutaj widzą, pawilon Maroka, został zrobiony, jak Państwo myślą, z czego? Jeśli ktoś wie, bo czytał, to proszę nie odpowiadać. Aha, jest napisane, no Boże, dobra, myślałam, że zaskoczy tu wszystkich. Miało się pojawić dopiero później, jak nacisnę. Z bloków ubitej ziemi, ale ciekawostką jest to, że ta ziemia pochodziła z miejsc o promieniu 5 kilometrów od tego, gdzie powstał budynek. Czyli nie przywieziona skądś, nie przywiezione bloki konstrukcyjne już sprasowanej ziemi. To wszystko się działo lokalnie. To wszystko się działo lokalnie, czyli transport ograniczony do minimum i środki, z którego ta ziemia powstała, czysto ekologiczne, które potem można rozbić i też dalej gdzieś wykorzystać, nie wiem, nawet rozsypać i coś na tym wyrośnie. Innym przykładem jest na przykład są ogrody deszczowe w międzynarodowych targach gdańskich, Amber Expo. Tam część parkingu została przetworzona na ogrody deszczowe, czyli na górze mamy ogród z
bioróżnorodnością. Tam ekipa ogrodników dobierała rośliny w taki sposób, żeby właśnie odbudować te ekosystemy i tą bioróżnorodność. Natomiast pod spodem są niecki deszczowe, które odprowadzają nadmiar wody po nawodnieniu ogrodu. One spływają dalej i idą do kanalizacji i są używane w Amber Expo do spłukiwania wody w toaletach. Czyli znowu obieg zamknięty. Można? Można. Tak? Okej, to już było związane z pewnymi inwestycjami, ale to też się zwraca, bo choćby zużycie wody jest mniejsze, bo ta woda jest w obiegu. I jeszcze jeden przykład stoiska. To jest bardzo proste stoisko, ale ono jest wykonane kompletnie z wcześniej już używanych odpadów drewnianych, które mogą być łączone w różny sposób. Jest to czyste, ekologiczne i może być wielokrotnie używane. Jeśli chodzi o S, to tutaj, tak jak wspomniałam, zarówno nasi pracownicy jak się mówi? Pracownicy naszej firmy, tak będzie lepiej, właśnie, tak dziwnie to brzmi to słowo, ale też w łańcuchu dostaw i tu bardzo duży nacisk będzie na D&I, czyli na Diversity i Inclusion, czyli zróżnicowanie i inkluzję, inkluzywność, czyli inaczej włączanie osób w pracę czy we współpracę, osób, które były wcześniej z różnych powodów wykluczone. Z powodów płci, wieku, orientacji seksualnej, religii czy różnych rodzajów niepełnosprawności. Dużo się mówi dzisiaj o neuroróżnorodności, czyli o wszystkich ADHD, o spektrum autyzmu. To różne są spektra, są osoby, które mogą normalnie funkcjonować i pracować w społeczeństwie, tylko trzeba im stworzyć odpowiednie warunki, a się okazuje, chociaż to mówiłam na innej konferencji, okazuje się, że w niektórych aspektach działania firmy mogą być dużo lepsi niż osoby, które nie są autystyczne na przykład. Oczywiście sprawiedliwość wynagradzania, to czy na danym stanowisku, niezależnie od tego, kim jesteśmy tak samo wynagradzani. Także te wszystkie rzeczy są niezwykle ważne i w kontekście zrównoważonego rozwoju będzie na to duży nacisk. Dużo już było tutaj w aspekcie CSR. Natomiast CSR bardziej się skupiało na takiej pomocy działaniom na zewnątrz, natomiast tutaj chodzi o nacisk na to, jak my traktujemy swoich pracowników i współpracowników. I tutaj w zasadzie już większość rzeczy powiedziałam, jeśli chodzi o to G. Warto by było tutaj dodać, że duży nacisk będzie również przy kontrolowaniu mechanizmów zgłaszania naruszeń, czyli nasze przepisy dotyczące sygnalistów, to też tutaj się pojawi. Etyka biznesu, mówiłam, ochrona danych osobowych. Tutaj też się przy wydarzeniach niestety ten aspekt jest dosyć wyraźny, szczególnie tam, gdzie mamy rejestrację uczestników z imienia, nazwiska. Bardzo ważne będzie zapewnienie bezpieczeństwa danych, bo w zasadzie wszystkie już dane w tej chwili mamy w cyberprzestrzeni. No i to, w jaki sposób podpisujemy, jakiego rodzaju podpisujemy umowy na przykład z naszymi podwykonawcami, czy jakie mamy praktyki płatnicze, po jakim czasie płacimy albo nam płacą. To też wszystko będzie musiało być jawne. No i takich ustalonych już zasad polityk będziemy się musieli trzymać. I szanowni Państwo, powoli kończąc, gdybyśmy mieli tak krok po kroku ten proces tworzenia zrównoważonego wydarzenia prześledzić, nie ma tu na pewno wszystkich elementów. Ja nie jestem specem od tworzenia wydarzeń, ale chodzi o takie ogólne podejście. Po pierwsze, wybór lokalizacji. Takiej lokalizacji, gdzie można się łatwo dostać, a przynajmniej powinniśmy zapewnić, bo my nie mamy wpływu na to, w jaki sposób dotrą na to wydarzenie uczestnicy. Natomiast my powinniśmy znaleźć takie miejsce, gdzie jest możliwość dotarcia w sposób bardziej zrównoważony niż na przykład tylko autem. To również powinno dotyczyć wyboru samego obiektu.
Obiekty są różne. Jest wiele obiektów, które starają się o miano zrównoważonych. Będą pewnie takie certyfikaty, są już certyfikaty budynków zrównoważonych, więc też na pewno będzie to coraz częściej brane pod uwagę. Targi MTP, z którymi miałam okazję współpracować, są w zasadzie, mogę powiedzieć, pionierem, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój w branży targowej. I wśród zapytań od swoich dużych kontrahentów, głównie są to korporacje międzynarodowe, tam po prostu mają wprost pytania, na ile wasz budynek, czy budynek, w którym się będzie wydarzenie odbywać, bo tam jest wiele budynków na terenie MTP, jest zrównoważony. Co robicie, jak traktujecie pracowników? Dostają ankiety z setką pytań, na które muszą odpowiadać i to pewnie będzie dotyczyło również wszystkich innych organizatorów wydarzeń. Czy materiały zużyte na stoiska i miejsca rekreacyjne są ekologiczne? Co to są za materiały? Czy one mogą wrócić w jakiejś postaci do obiegu, czyli tak na przykład jak te wykładziny potargowe mogą się zmienić w coś, co będzie dalej użyteczne? Ekologiczny, lokalny catering. To też jest istotne, żeby jednak korzystać z lokalnych dostawców, gdzie cały czas skracamy ten łańcuch dostaw, dzięki temu zyskujemy niższą emisyjność. Na ile to możliwe, rezygnacja z materiałów drukowanych. Naprawdę dzisiaj wszyscy posługujemy się już telefonami takimi, które pozwalają nam skanować choćby kody QR. To nie są telefony analogowe, tylko już z wyższą usługą cyfrową, więc wszyscy możemy korzystać. Jeśli chcemy zaprząc, bo też w tym zrównoważonym rozwoju chodzi o to, żeby zaprosić na wydarzenia osoby, które były wcześniej wykluczone, czy to osoby z niepełnosprawnościami, czy na przykład osoby starsze, seniorów, tak, którzy unikali, no to wiadomo, że do nich trzeba będzie dotrzeć w taki sposób, który będzie zrozumiały, chociaż coraz więcej seniorów 50 plus, czy tam 60 plus naprawdę potrafi się już tymi narzędziami cyfrowymi podstawowymi posługiwać. Komunikacja z uczestnikami też powinna być ekologiczna, czyli raczej online niż wysyłanie papierowych ulotek. Zatrudnianie lokalnych pomocników, wolontariuszy, współpracowników, żeby nie przywozić rzeszy osób ze sobą, jeśli robimy wydarzenie w miejscu, do którego my musimy jako organizatorzy również dojechać. No i oczywiście musimy zapewnić ten recycling, musimy zapewnić ogarnięcie tych wszystkich rzeczy, które pozostają po wydarzeniu. To jest naszym obowiązkiem, natomiast to też nie o to chodzi, żeby posegregować i wyrzucić, ale pomyśleć o jakby dalszych losach i możliwości wykorzystywania. Na przykład wspomniany przeze mnie MTP, ale myślę, że nie tylko to jest, nie tylko jest ta firma. MTP ma w swoim portfolio grup firmę budującą stoiska i na przykład oni po zakończonych targach różnego rodzaju materiały, choćby takie z roll-upów albo płótna, które były na stoiskach zawieszone na takich aluminiowych ściankach w systemie Bimatrix, oni wykorzystują na przykład do szycia toreb na kolejne wydarzenie. I takie torby są rozdawane bądź też sprzedawane za jakąś tam niewielką opłatę uczestników. I ostatnia rzecz, jak przekonać nieprzekonanych, jak budować świadomość tych naszych interesariuszy, a przede wszystkim podwykonawców w łańcuchu wartości. I to jest coś, czemu powinna być poświęcona kompletnie oddzielna konferencja, bo jest to bardzo duży problem. My pomagamy przygotować raporty zrównoważonego rozwoju firmom giełdowym, bo teraz to one będą miały obowiązek. I przygotowując im te raporty, analizując ich działania, rozmawiając z decydentami tych firm, widzimy, z jakimi borykają się problemami, jeśli chodzi o podwykonawców. Podwykonawcy nie chcą udostępniać danych, bo sami ich nie mają, sami nie zbierają informacji, nie mają polityk, nie mają rozwiązań. I teraz jak sobie z tym poradzić? To, co słyszą firmy, które proszą swoich podwykonawców o informacje o zrównoważonym rozwoju, to jest na ogół, to nie ma sensu, to jest trend, który minie, to jest za drogie, to trwa za długo, tak, już minuta i kończę. I generalnie opór, niechęć i ignorancja. I teraz co zrobić, żeby ich przekonać? I to jest naprawdę ostatni slajd.
Przede wszystkim my powinniśmy wierzyć jako organizator wydarzenia, że chcemy być zrównoważeni, że to wynika z naszych potrzeb i wartości, a nie tylko z legislacji. Powinniśmy komunikować te wartości, pokazywać, że to jest dla nas istotne. Edukować naszych podwykonawców, sugerować im, gdzie mogą się dowiedzieć pewnych najważniejszych kwestii. My możemy być takim edukatorem. Budować też w nich taką świadomość potrzeby rynkowej, że te zmiany są konieczne, ponieważ rynek tego oczekuje. Nie tylko prawo, ale również rynek. My powinniśmy promować takie dobre praktyki, chwalić się i naszymi działaniami zrównoważonymi, tymi wydarzeniami, które organizujemy. Powinniśmy współpracować w łańcuchu dostaw, czyli na przykład pomagać naszym podwykonawcom policzyć ślad węglowy, pomóc wdrożyć pewne polityki, być może użyczyć naszych narzędzi, żeby im było łatwiej. Tak? Nie stawajmy okoniem i nie żądajmy, tylko współpracujmy. No i oczywiście powinniśmy te wszystkie narzędzia zrównoważone stosować w praktyce. To jest slajd, którego nie będę omawiać, to jest podsumowaniem tego, co już powiedziałam. Dziękuję Państwu bardzo i przepraszam za wydłużenie czasu. Bardzo dziękujemy pani doktor. Przed obiadem, który jak się okazało powoduje, że Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii nie jest ekologiczna, bo jedzenie zużywa dużo śladu węglowego. Bardzo poproszę, a no to dobrze, to musimy wszystko zjeść w takim razie. Bardzo proszę panią prezeskę Sympozjum Krakowiense Annę Jędrochę o popatrzenie i podzielenie się z nami refleksjami z punktu widzenia jej wyzwań, której firmie musi właśnie stawić czoło związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ostatnio mam szczęście, że zawsze moje wystąpienie jest równolegle z obiadem. Okej, przyzwyczaiłam się już. Postaram się krótko mówić, aczkolwiek no, ja będę kontynuować jakby wystąpienie Beaty Kozyry w temacie ESG, ale od strony praktycznej, ponieważ moja firma, mimo to, że w ogóle nie będzie zobowiązana do raportowania ESG, bo jest małą firmą, zatrudniam 10 osób razem ze mną, to już w tej chwili mam klientów, duże korporacje, organizacje międzynarodowe, które mają oczekiwania wobec mnie, abym właśnie takie raporty, dane do ich raportów dostarczała. Więc podjęłam tą ciężką próbę, żeby najpierw się nauczyć i wdrożyć. Dlaczego mi się to nie przesuwa? Skąd tyle? Może spróbuję page down. No. Tylko tym? Spróbujemy. Jest, ok. No więc najpierw jakby szukałam standardów i informacji, które mogą mi pomóc. No, muszę tą strzałkę usunąć. O. W jaki sposób i co ja mam w firmie sobie zorganizować i co ja mam oczekiwać i jak mogę też pomóc moim dostawcom, żebyśmy wszyscy organizowali wspólnie zrównoważone wydarzenia. Stąd zaczęłam, jakby przygotowałam swój plan działania, szumnie nazwana może polityka ESG, ale to nie jest po prostu plan działania. Ja nic nie muszę, ja robię to z własnej woli, ale plan sobie muszę określić, żeby wiedzieć, do czego ja dążę, do jakich celów, jakie cele chcę osiągać i co chcę od moich partnerów biznesowych. Pierwszy przygotowaliśmy razem z pracownikami kodeks postępowania dla dostawców, który jakby właśnie w tych trzech obszarach, środowisko, społeczeństwo i zarządzanie, czyli ESG, czym się będziemy kierować, jakie są nasze oczekiwania
i jakie są praktyki stosowane wśród naszych dostawców. Pierwsze zaczynamy od środowiska i tutaj każdy z dostawców, no, czy to jest obiekt, czy hotel kongresowy, czy firma cateringowa, czy transport, czy właśnie logistyka, zabudowa wystawowa, to są wszystko organizacje, od których oczekuję danych w obszarze gospodarki odpadami, czy gospodarki wodnej, czy zarządzaniu w ogóle energią, jaką mają emisję CO2 i też istotne, jakby, żeby eliminowały toksyczne materiały ze swojej działalności. Czy w obszarze jakby cateringu właśnie w jaki sposób i gdzie robią zakupy żywności, w jaki sposób tą żywność przygotowują i zarządzają również odpadami. No i co znów zrobiłam, że teraz... Nie będę szczegółowo omawiać, to są wszystko tutaj na slajdach, to są wszystko pytania, które kieruję do moich partnerów, na które w ankietach, oczywiście jakby wszystko jest zautomatyzowane i oni te ankiety wypełniają raz do roku, dostarczając mi danych, bazując na danych za poprzedni rok. I jakby no istotą jest, żeby w obszarze odpadów jak najwięcej odpadów poddawać recyklingowi, żeby utylizować te odpady, których nie da się poddać recyklingowi w odpowiedni sposób, podać do utylizacji, czy też chociażby właściwie przechowywać produkty żywnościowe, które uwzględniając ich termin przydatności. Gospodarka wodna. No tutaj jakby istotą jest, żeby mierzyć zużycie wody i żeby w taki sposób planować wydarzenia, żeby to zużycie wody zmniejszać, a nie zwiększać, żeby po prostu redukować zużycie wody. Zarządzanie energią jakby oczekujemy, ale to niestety nie jest chyba, nie spotkałam się z takim przypadkiem, żeby któryś z moich dostawców czy partnerów miał plan zarządzania energią. Natomiast nie mogę przyjąć takiego argumentu, że oni nie są w stanie mi powiedzieć, jakie jest zużycie energii. Przecież każdy ma fakturę, na której jasno jest napisane, jaką energię zużył. Kwestia jest tylko, w jaki sposób obliczyć ten wskaźnik, ile zużyte zostało na moje wydarzenie, a nie w całości. Ale również jakby praktyki takie jak typu jakby oświetlenie LEDowe, które ogranicza zużycie energii, czy inne zastosowania, które będą zmniejszać zużycie energii. Istotą też oczywiście jest, że chcielibyśmy, żeby wskazywali nam, jaki procent energii pozyskują ze źródeł odnawialnych. No to w tym momencie to naprawdę to jest garstka albo w ogóle minimalny procent obiektów czy dostawców, którzy mają tą energię ze źródeł odnawialnych. No ale taka jest specyfika naszego kraju i tutaj długo jeszcze z tym nie będziemy mieli jakichś dobrych wyników i dobrych wskaźników. Natomiast jeżeli chodzi o żywność, o usługi cateringowe, to muszę przyznać, że tutaj chyba najlepiej właśnie restauratorzy i firmy cateringowe dostosowują się do tych norm i do wytycznych i naszych jakby wskazówek, żeby produkować zrównoważony catering. I to są naprawdę, są rzeczy takie, które już jakby przepisami są eliminowane, na przykład czy słomki, czy plastikowe kubki, one już zostały wyeliminowane, czy właśnie jednorazowe opakowania na żywność, jeżeli taka jest potrzeba pakowania posiłków.
Natomiast istotą jest, żeby tak na przykład konstruować menu, żeby w menu było mniej mięsa, które jest wysokoemisyjne, czyli mięsa wołowego czy wieprzowego, a żeby przeważał drób czy ryby. No, ryby pewnie lepiej, gdyby były serwowane nad morzem, gdzie jest naturalnie, natomiast my na przykład w Małopolsce, no to pstrąga. Nie silmy się na ryby morskie, tylko w tym kontekście. Coraz częściej jest tak, że jakiś procent wyżywienia już z góry zakładamy, że jest wegetariański, wegański, co też jest oczywiście powoduje znacznie mniejszą emisję. Ale też no, kwestia obliczenia emisji z przygotowania wyżywienia wcale nie jest taka łatwa. Powiem Państwu o tym jakby wskaźnikach, jakie są standardy i wskaźniki, jak to obliczać. To jest kwestia środowiskowa. Natomiast jeżeli chodzi o te pozostałe dwa czynniki, czyli społeczeństwo i zarządzanie, no to tu generalnie chodzi przede wszystkim o uczciwe warunki pracy dla wszystkich pracowników i to dla mnie jest kluczowe, na jakiej zasadzie pracownicy są zatrudniani u moich dostawców, bo to, że ja mam wszystkich pracowników na etacie, to i mają równe jakby zasady wynagradzania i wszyscy jasno, klarowne umowy o pracę, to niestety mamy świadomość tego, że nasza branża bazuje na pracownikach tymczasowych i to wcale już tak nie wygląda, że ci pracownicy rzeczywiście w sposób uczciwy i przejrzysty są zatrudniani w naszej branży. Więc o takie informacje też prosimy naszych dostawców. Tego się już nie da zmierzyć. Nie mam też uprawnień do tego, żeby sprawdzać ich dokumenty, co nie zmienia faktu, że już no, kwestia jest jakby też uczciwości biznesowej i jeżeli te informacje mi podają i pod tym się podpisują, no to można to kiedyś, gdyby była taka potrzeba, zweryfikować, więc nie sądzę, żeby podawali nieprawdziwe informacje. Ale chodzi też już w czasie realizacji wydarzenia, szczególnie konferencji naukowych, gdzie ci uczestnicy często po prostu się nie znają i z różnych kultur gromadzą się w jednym miejscu, mają różne przyzwyczajenia, różne diety i kwestia jest, żeby wszystkich równo potraktować i żeby nie czuli się dyskryminowani. To musimy wziąć pod uwagę nie tylko właśnie jeżeli chodzi o diety, to jest jakby podstawowa informacja w formularzu rejestracyjnym, że prosimy o wskazanie diety, żebyśmy mogli przystosować posiłki tak, żeby każdy miał pożywienie zgodnie ze swoją dietą, ale też chodzi w ogóle o zachowanie, czasami w niektórych środowiskach ta hierarchia zawodowa jest tak mocno zakorzeniona, że ciężko jest jakby młodym naukowcom uzyskać jakieś przywileje czy chociażby równy dostęp. I spotkaliśmy się, mam taki przykład, gdzie rzeczywiście no nie tyle co były osoby dyskryminowane, co wręcz poddane zostały mobbingowi tylko dlatego, że w tej hierarchii zawodowej były niżej niż osoby na sali. Na to też mamy pomysł i kolejny dokument, ponieważ jedno to są dostawcy, ale również chyba się zagalopowałam, o tym kodeksie to powiem jeszcze dalej. Przechodząc jeszcze do zarządzania, czyli konkretnie do mojej firmy, no jeżeli oczekuję od partnerów biznesowych zrównoważonego traktowania i podejścia do swojego biznesu, to ja sama muszę też dawać dobre przykłady. Stąd właśnie też i moje wystąpienie tutaj i tak samo na innych spotkaniach i innych szkoleniach. Staram się dzielić swoimi doświadczeniami i przekazywać tą
zaangażowanie w ESG, mimo że tego nie muszę robić z powodu jakby nie nakładają na przepisy na mnie takie badania, to jakby chcę, żebyśmy mogli tą planetę rzeczywiście w jakimś tam przyzwoitym stanie zostawić następnym pokoleniom. No i też, żebyśmy poniekąd troszeczkę wyszli naprzeciw tej młodzieży, która na pewno zdecydowanie bardziej jest zrównoważona niż my, zupełnie inny sposób myśli i nie mówię tu tylko o Grecie Thunberg, tylko po prostu dokładnie o tym pokoleniu. Więc to już jest jakby styl życia i świetnie, bo ten styl życia będzie wymagać na wszystkich organizatorów eventów i wydarzeń tego zrównoważonego podejścia. Podjęłam też próbę właśnie liczenia emisji i przygotowywania raportów z dużych wydarzeń, jak to wygląda i też się z Państwem tym podzielę. Ale podsumowanie tych wszystkich zapisów to są ankiety, które mam dla hotelu konferencyjnego, obiektu konferencyjnego, catering, budowa czy multimedia. To wszystkie są po prostu jakby mam w chmurze Google'a ankiety, przesyłam wszystkim dostawcom, z którymi współpracuję. Jeżeli mam dostawców, z którymi stale współpracuję, to oczywiście raz na rok tą ankietę wypełniają. Mam bazę danych, z którą mogę po prostu wyeksportować i w dowolny sposób ją interpretować i przygotowywać opracowania. I teraz jak to mierzę? Bo to jest po prostu naprawdę droga przez mękę, ale to dlatego, że ja postanowiłam, że sama będę robić i sama będę szukać, a nie skorzystam z firmy doradczej, takiej na przykład jak firma Beaty Kozyry, no bo szczerze mówiąc nie za bardzo mnie na to stać. Poza tym ja zawsze chcę wiedzieć, co robię, o czym mówię i jakby wszystkiego dotknąć i wszystkiego najpierw samemu sprawdzić, żeby móc rozmawiać dalej. Zaczęłam szukać narzędzi, które pomogą mi właśnie mierzyć emisję CO2 dla wydarzeń. 4 obszary, w których tą emisję mierzymy. Tak jak Beata powiedziała, no największą emisję powodują podróże do i z miejsca docelowego, ale również cały jakby fracht związany z wystawami towarzyszącymi, czy w ogóle z materiałami, które muszą dotrzeć do miejsca docelowego, czy do organizacji eventu. A jeszcze wcześniej, przed wydarzeniem, produkcja wszystkich materiałów, czy produkcja właśnie stoisk wystawowych i tak dalej, to wszystko są na to wskaźniki i mierzymy. W trakcie samego wydarzenia mierzymy jakby hotele i lokalny transport. Po wydarzeniu mierzymy odpady, a jeszcze jakby tak też pomiędzy, przygotowując, ale w trakcie emisję żywności i komunikacji cyfrowych. Ta komunikacja cyfrowa jeszcze nie do końca jestem w stanie, nie znalazłam wskaźników właściwych, żeby mierzyć, aczkolwiek próbowałam już w samej mojej działalności biurowej, ale nie byłam w stanie jakby wydzielić komunikacji cyfrowej i ile czasu korzystam z komputera po to, żeby prowadzić moją działalność biurową, a ile czasu korzystam z komputera, żeby załatwiać sprawy związane z konkretnym wydarzeniem. Ale bardzo jasne i klarowne są wskaźniki dotyczące podróży i to w łatwy sposób można zmierzyć, są określone i wystarczy tylko po prostu zebrać dane. Dlatego ja w formularzu rejestracyjnym na konferencję taki krótki właśnie formularz włączyłam przy rejestracji, żeby uczestnik określił się, skąd przyjeżdża, w jaki sposób. Jeżeli to jest konferencja międzynarodowa, dokładam również, czy on się gdzieś przesiada. Bo mam świadomość, że jeżeli konferencja się odbywa w Krakowie, to najczęściej musi korzystać z portu przesiadkowego, co jakby zmienia emisję w sposób bardzo istotny, jeżeli jest lądowanie i start kolejny. Ale te informacje mam już
na etapie przygotowania, czyli uczestnicy rejestrując się, te dane mi dostarczają. Jeżeli chodzi o żywność, no to cudownie by było, gdybyśmy mieli te dane na poziomie składników. Na dzień dzisiejszy nie podejmuję takiej próby, żeby od dostawców mieć i jakby dane wagowe i ilościowe i konkretnych składników, z których przygotowują posiłki, ale do tego są też są wskaźniki, które możemy zastosować. Jeżeli takie dane mamy, to stosując te wskaźniki możemy obliczyć emisję żywności. Ale łatwo już jest nam obliczyć, jeżeli mamy menu i mamy wagę poszczególnych jakby posiłków, do tego również napoje, to ustalając z dostawcą, catererem jasno mamy określone, jaka jest gramatura i też jakby obliczamy to, dzieląc na grupy, czy są posiłki z mięsem czerwonym, z drobiem czy wegetariańskie i w ten sposób dzieląc wagowo, stosując inny wskaźnik do tego, bo to są już inne wskaźniki, obliczamy emisję posiłków. Hotele i zakwaterowanie. Jeżeli zakwaterowanie idzie przez naszą firmę, no to oczywiście łatwo jest, wiemy gdzie, w ilu hotelach, ile pokoi, na ile dób uczestnik mieszkał. Są wskaźniki i po prostu sobie to przeliczamy. Jeżeli nie mamy, albo mamy częściowe dane, bo zdarza się tak mnie często przy kongresie, że gości, których ja zaprosiłam i ja im rezerwuję, opłacam hotel, to oczywiście wiem, na jaki pobyt jaki długi pobyt i w którym hotelu mieszkają, a jeżeli takich informacji nie mam do pozostałej części uczestników, no to wykorzystuję informacje wtórne, czyli bazuję na tym, kto kiedyś obliczył na podobnym wydarzeniu i takie wskaźniki wtórne też można zastosować. Natomiast kompletnie nie rozumiem, bo z hotelami bardzo trudno mi idzie z tym, żeby te informacje wydobyć. A narzędzie jest znakomite i nawet teraz już w tym roku wysłałam do hoteli kilku ankietę łącznie z tym prostym narzędziem w Excelu, który się nazywa HCMI i jest przygotowany przez organizację Sustainable Hospitality Alliance. I naprawdę to jest bardzo prosty Excel, którym hotel wypełnia tylko żółte pola, których jest niewiele i wpisuje ogólną powierzchnię pokoi i korytarzy, ogólną powierzchnię sal konferencyjnych, ogólną powierzchnię znaczy pomieszczeń klimatyzowanych, liczbę pokoi i jakby poziom zajętości pokoi, wykorzystania pokoi za poprzedni rok. Do tego wpisuję dane z faktur za energię, za gaz, wszystkie źródła, z których korzysta, z którymi ma podpisane umowę i po prostu cały ten dokument, Excel, narzędzie pokazuje hotelowi, ile wychodzi na pokój, ile wychodzi na metr kwadratowy powierzchni konferencyjnej. I potem już, jak mamy te dwa wskaźniki, metr kwadratowy powierzchni za jeden dzień i jeden pokój za dobę, mamy klienta, który miał 80 pokoi i przez 2 dni wykorzystywał salę. Szybko metry sali wynajętej plus 80 pokoi i mamy bardzo szybko wyliczony ten wskaźnik. Więc wszystkim hotelarzom polecam to narzędzie. Mam nadzieję, że też przy mojej pomocy, bo chyba się bez tego nie obędzie, te informacje od hoteli za 23 dostanę, żebym mogła sobie po prostu już przy wydarzeniach organizowanych w tym roku te wskaźniki stosować. Te jakby wskaźniki środowiskowe rzeczywiście są
no, jakby mierzalne i tutaj niczego się nie da ukryć i niczego się nie da opisać. Po prostu się wprowadza cyfry, liczby i wychodzą te tony CO2, które emitujemy w czasie wydarzenia. Natomiast są też wskaźniki społeczne, których dane i informacje otrzymujemy na podstawie najczęściej ankietowania uczestników, czyli ewaluacji uczestników. O ile wskaźnik różnorodność i inkluzywność możemy sobie jakby opisać, wyliczyć z formularza rejestracyjnego i te dane już możemy eksportować i interpretować, no to te dane dotyczące zadowolenia uczestników czy zaangażowania społeczności lokalnej, czy chociażby bezpieczeństwa i dobrostanu, to już jest kwestia jakby, no nie da się to zero-jedynkowo ocenić, to już trzeba ankiety opisowej, gdzie te osoby, uczestnicy w ten sposób jakby no, dadzą mi odpowiedź na i dane do tych wskaźników społecznych. Oczywiście można stosować właśnie różnego rodzaju aplikacje mobilne, które po prostu użytkownicy w czasie konferencji wszyscy korzystają ze smartfonów i przeglądając pocztę mailową, czy sprawdzając jakieś wiadomości, czy przeglądając Facebooka mogą również ankietkę taką, która się nagle pojawiła na ich ekranie, wypełnić. Odnośnie bezpieczeństwa i dobrostanu uczestników, to jest bardzo istotna sprawa i to właśnie, co zaczęłam wcześniej mówić, kodeks postępowania. Nasza firma ma kodeks postępowania uczestników konferencyjnych. Każdy rejestrując się musi zapoznać się z tym, znaczy musi, no potwierdza, że zapoznał się z tym kodeksem i że będzie go stosował. Kodeks określa zasady i zachowania, które są oczekiwane od uczestników, jakie są niedopuszczalne zachowania i jakie są konsekwencje tych nieakceptowalnych zachowań. Najczęściej po prostu jest to wykluczenie takiej osoby z wydarzenia natychmiast po jakby potwierdzeniu niedopuszczalnego zachowania. Natomiast w kontekście jeszcze zarządzania, czyli już samej firmy, no to tu jakby przejrzystość organizacyjna, czyli cała dokumentacja finansowa jest oczywiście powszechnie znana, bo każdy tą finansową dokumentację musi do sądu dostarczać. No to te właśnie niefinansowe raporty po prostu będziemy publikować i też każdemu organizatorowi kongresu raport po wydarzeniu przekazujemy. Zaangażowaliśmy się we współpracę ze Stowarzyszeniem Wiosna, ale to oczywiście każdy może sobie wybrać inny jakby pomysł na angażowanie pracowników. My spróbujemy podjąć się, bo to jeszcze akurat nie funkcjonuje, ale też jakby chodzi o to, żeby firma, poprawić wizerunek firmy przez działalność, ale też z drugiej strony zintegrować zespół, zintegrować tych młodych ze starszymi, bo u mnie w firmie naprawdę jest bardzo duża rozpiętość wiekowa między najstarszym a najmłodszym pracownikiem. Stąd ten pomysł na wolontariat pracowniczy, który rzeczywiście dane, które otrzymaliśmy od Stowarzyszenia Wiosna, jasno pokazują, że przynosi korzyści zarówno wizerunkowe, jak i integrację i lepsze jakby satysfakcję z pracy pracowników. Kto wyznacza standardy? Dla eventów, dla turystyki Global Sustainable Tourism Council. To jest organizacja, która opisała w 4 obszarach zrównoważone zarządzanie, skutki społeczno-ekonomiczne, wpływy kulturowe i wpływ na środowisko. Opisała kryteria, które należy spełniać, żeby organizować zrównoważoną turystykę, zrównoważone wydarzenia. Również dla turystyki były wcześniej jakby określone już kryteria i również
firmy, które są akredytowane przy tej organizacji i mają możliwość weryfikować zrównoważony rozwój w konkretnej firmie i certyfikować go. Dla branży MICE w 23 pojawiły się kryteria i są już organizacje, te dwie, które tu prezentuję, Green Globe i Green Tourism, który się rozszerzył właśnie o Green Meetings. To są organizacje, które są akredytowane przez Radę i które mają jakby prawo i certyfikują, jakby przeprowadzają niezależny audyt firmy, czy spełnia określone kryteria, żeby mieć ten certyfikat zrównoważonego rozwoju. Nasza firma jest na razie po szkoleniach i będziemy teraz jakby weryfikować i zastanawiamy się między jednym a drugim, jeszcze nie wiemy do którego, ale w każdym razie przygotowujemy firmę do certyfikacji zrównoważonego rozwoju. Mamy też znakomite narzędzie, też sama go znalazłam, znakomite narzędzie do liczenia emisji CO2 wydarzenia. To jest Green Events Tool, to jest narzędzie Organizacji Narodów Zjednoczonych, bardzo szczegółowe, ale bardzo pomocne. Kalkulator jest bardzo przejrzysty, są określone w nim wskaźniki, także tylko należy dostarczyć do niego dane. Jest też również checklista dla zrównoważonego rozwoju, opisy jakby też dobrych praktyk. Z założenia, mimo że tu u góry jest napisane pricing, z założenia narzędzie jest za darmo. Płacimy w momencie, kiedy chcemy opublikować nasz raport właśnie poprzez ten portal w bazie Narodów Zjednoczonych, więc na razie jeszcze nie robię tego, ale za pomocą tego narzędzia zrobiłam wycenę, mierzyłam ślad węglowy konferencji. Konferencja w październiku zeszłego roku, 5 dni w Krakowie, europejska, bardzo dużo ludzi ze świata, w sumie łącznie 1000 uczestników, z Polski niewielu, bo myślę, że nie było więcej niż 100 osób. I mierzyłam podróże lotnicze na podstawie ankiety. Obiekt kongresowy, który mi dostarczył dane, firma cateringowa, która mi dostarczyła również dane, hotele, posiłkowałam się jakby danymi wtórnymi, inny transport, to były jakby transfery, które musieliśmy wykonać w trakcie kongresu autokarami i produkcja materiałów. Oczywiście liczba jest zatrważająca. Prawie 730 ton CO2. To jest kwota bardzo duża, a to jest tylko jeden kongres na 1000 osób. Dla porównania zmierzyliśmy emisję naszej firmy w działalności biurowej, czyli energia i zużycie wody, odpady dotyczące tylko biura, podróże służbowe pracowników i to wyszło za cały rok 10 ton. No więc jakby cała działalność mojego małego biura to jest nic w porównaniu do tych wydarzeń, które organizuję i które każde powoduje ogromną emisję, więc nie wiem, co z tym dalej zrobić, bo nie jestem w stanie na razie sobie wyobrazić, że to wydarzenie będzie zeroemisyjne. No ale od czegoś trzeba zacząć, więc zaczynam od pomiarów. Oprócz tego Green Event Tool jest też narzędzie, kalkulator firma Tergo, to jest firma polska, która ma kalkulator i też jakby można sobie zmierzyć w tym kalkulatorze ślad węglowy wydarzenia i ta firma również ma takie dwie oferty, żeby skompensować ślad węglowy. Są tery i wery. Tery to są takie rekomendacje dla uczestników, dla naszych znajomych, czyli żebyśmy polecali innym osobom fizycznym
żeby chciały jakby regularnie, raz na miesiąc, dawać datki na kompensację śladu węglowego, na offset. I to jest jakby przeznaczone, znaczy no możemy to uczestnikom zaoferować, możemy znajomym, pracownikom na pewno. To jest jedna część, a wery to są jakby zakup właśnie, jakby offset emisji i oni za te środki pozyskane od organizatora eventu sadzą lasy w Belize. Ja postanowiłam sadzić lasy w Polsce i znalazłam fundację posadzimy.pl i na razie sfinansowałam posadzenie 500 drzew, co daje pochłanianie CO2 3 tony rocznie. Czyli nawet 500 drzew, dużo, prawda? A to jest raptem 1/3 tego, co ja mam emisję tylko z biura. Ile ja bym musiała tych drzew posadzić, żeby zneutralizować emisję jednego kongresu? No ale od czegoś trzeba zacząć. Chodzi o to, żeby obniżać emisję, a nie ją zwiększać. Więc na razie zaczynamy liczyć i bardzo bym chciała wszystkich Was zachęcić, którzy pracujecie w łańcuchu dostaw naszej firmy albo i nie, ale w branży eventowej, żebyście korzystali z tych narzędzi i żebyście zaczęli liczyć emisję. A potem może dojdziemy też i do współpracy w zakresie właśnie tych aspektów społecznych i zarządczych. Dziękuję bardzo. Bardzo Aniu dziękuję. Mam nadzieję, że te dobre praktyki, które Sympozjum Krakowianze już wdraża, wielu z nas się przydadzą. Nie patrząc na emisję CO2 przez żywność, zapraszam Państwa na piętro wyżej po prawej stronie do baszty na obiad do godziny 15:15. 15:15 spotykamy się ponownie na już żywe, dynamiczne zapewne panele. Dziękuję bardzo.
Raz, o tak, już jest. Proszę Państwa, rozpoczynamy sesję panelową, popołudniową, dotyczącej omówienia, dyskusji, może polemik. Im więcej polemik, tym ciekawiej. Szanse i zagrożenia w kontekście ESG. Moderatorem tego panelu jest pan Marcin Ziobro, pracownik naszej uczelni oraz także menadżer hoteli. I zapraszam serdecznie panią Paulę Fanderowską, ICE Kraków, panią dr Beatę Kozyrę, pana Jarosława Szczygła z Fundacji dla Edukacji Ekologicznej, panią Annę Jędrochę i pana profesora Krzysztofa Celucha. Bardzo proszę, jeszcze ustalę czas. Bardzo bym prosił, żeby panel skończył się o 16:05. Marcinie, 16:05. Dziękuję. Miło jest mi Państwa powitać, bo panel zawsze daje nam taką możliwość, żebyśmy mogli swobodnie wymienić myśli na bazie codziennej praktyki. Ja może tak trochę w nawiązaniu, bo bardzo uważnie słuchałem do prezentacji pani prezeski Anny Jędrochy o danych i liczbach. Chciałem od czegoś zacząć ten panel, więc przytoczę takie dane. 61. Kongres ICCA, czyli Międzynarodowego Stowarzyszenia Konferencji i Kongresów, który odbył się w Krakowie w dniach 7-9 listopada 2022, zgromadził 900 uczestników, był wyjątkowym wydarzeniem. Jego ślad węglowy wygenerował łącznie prawie 2100 ton ekwiwalentu CO2, co odpowiada emisji CO2 1040 samochodów osobowych poruszających się po drogach przez cały rok. Prawie 90% tej emisji powstało w wyniku podróży uczestników kongresu do Krakowa. Wyprodukowano 26 ton odpadów, 640 kg jedzenia zostało zaraportowane jako zmarnowane. W ramach wsparcia lokalnej społeczności grupa 42 uczestników realizowała akcję sprzątania miasta. Pomiędzy uczestnikami kongresu zorganizowano zbiórkę podarunków dla podopiecznych polskiej akcji humanitarnej i sesję tworzenia ręcznych kart pocztówek dla osób starszych i samotnych. Ja sobie pozwolę zadać pytanie na rozgrzewkę Państwu. Czy branża eventowa umie grać w zielone? Ja mam mikrofon, mogę zacząć? A wydarzenie było w Centrum Kongresowym ICE Kraków. IKA, o którą walczyliśmy długo, faktycznie wreszcie odbyła się w Polsce i mieliśmy tę przyjemność, że byliśmy gospodarzami tego wydarzenia. Te dane są z jednej strony wstrząsające, bo one są w takich liczbach, które mogą nas przerażać, a z drugiej strony to było pierwsze wydarzenie, które zmierzyliśmy w naszym obiekcie. I myślę, że najistotniejsze jest to, że daje nam do myślenia, co z tymi danymi zrobić, co zrobić z naszym zachowaniem, modus operandi, jak tą naszą branżę zmieniać. Czy umiemy grać w zielone? Ja myślę, że nie jesteśmy zieleni, ani w sensie takim dosłownym, ani przenośnym, to znaczy coś o tym zrównoważeniu wiemy i o ESG, ale w mojej opinii wciąż jeszcze nie potrafimy grać na poważnie w tę zieloną grę. I ja może nawiążę trochę do tego, czego słuchałam w trakcie wystąpień przed naszym panelem, że trzeba zacząć od wrażliwości, o której mówiła Beata. Jakby musimy mieć świadomość tego, że żeby być odpowiedzialnymi, musimy być wrażliwymi w tym obszarze. I w mojej ocenie z ESG największy problem polega nie na tym, że jest presja regulatora, który nas do czegoś zmusza, że mamy coś liczyć, nie presja uczestnika, który ma jakieś oczekiwania, czy właściciela wydarzenia, meeting ownera, nie zleceniodawcy. Myślę, że pytanie, które powinniśmy sobie postawić i to, co jest najtrudniejsze, to jest dlaczego? Why?
Dlaczego my w ogóle zajmujemy się tym ESG? Bo myślę, że jeżeli coś jest narzucane na siłę, to mamy taki odruch bezwarunkowy niemalże jako ludzie, żeby się postawić, sprzeciwić. To komplikuje nam życie, utrudnia. A prawda jest taka, że gra rozgrywa się o planetę. I jakby to jest sednem, że to, co powiedział Harari w swojej książce Homo Deus, że żyjemy w epoce, w której to człowiek jako pierwszy gatunek sprawia, że zmienia się ekosystem, na gorsze oczywiście, bo jesteśmy destrukcyjni dla tej planety. On powiedział coś jeszcze, że człowiek uzurpuje sobie taką cechę boską i że uzurpuje sobie prawo do tego, żeby sobie tą planetę zmieniać. No, kwintesencją jest taka myśl, która mówi o tym, że za te zmiany, Państwo pewnie widzieli relacje dzisiaj, co się działo w Dubaju i jakie tam anomalia pogodowe wystąpiły. To się nie dzieje bez przyczyny, to się dzieje dlatego, że człowiek doprowadził do takich zmian. I Harari twierdzi, że nie będziemy mogli za te zmiany ani winić Boga, ani natury, tylko powinniśmy winić siebie. Więc jeśli pytanie brzmi, czy umiemy grać w zielone, ja twierdzę, że jeszcze wciąż nie rozumiemy, dlaczego to jest ważne i że ta gra dotyczy przyszłych pokoleń, dotyczy planety i myślę, że bardzo złą robotę, mówiąc kolokwialnie, robi greenwashing, którym jesteśmy karmieni, czyli takie praktyki, które nam mydlą oczy i zaciemniają obraz tego, co się dzieje i o co gramy. A ponadto pewnego rodzaju nieuczciwość, ale pewnie będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Ja, jeśli chodzi o grę w zielone, chciałabym Państwu pokazać Kraków, tak w 2 zdaniach, bo my mamy to szczęście, że pan profesor Walas stworzył dla nas politykę zrównoważonej turystyki na lata 21-28 i to jest już drogowskaz. Tam są wyraźne wskazania, że turystyka powinna się rozwijać w sposób zrównoważony. Druga rzecz jest taka, że Kraków jako pierwsze miasto poddał się badaniom GDS Index, czyli Global Destination Sustainability, który w różnych obszarach sprawdza, jak my się mamy versus inne miasta. I to jest aspekt środowiskowy oczywiście, społeczny, aspekt dotyczący prowadzonej przez dostawców działalności i jeszcze jest jakiś jeden zarządzania miastem. Dziękuję, Gosiu. Bo to Kraków Convention Bureau stoi za tym, że poddaliśmy się takiej ocenie. Dalej na poziomie dostawców w naszym sektorze MAIS udało nam się wspólnie stworzyć projekt Kraków Network, który już jest spełnieniem jednego z 17 celów ONZ-owskich, bo tam jest mowa o 17 celem jest partnerstwo na rzecz celu. I jako Kraków Network, czyli grupa dostawców i interesariuszy przemysłu spotkań, bo to jest bardzo szerokie grono, udało nam się wypracować najpierw przeróżne akcje CSR-owe, aleję kongresową, w której jest zasadzonych 40 parę drzew. Udało nam się stworzyć protokół Kraków Network, w której już na poziomie takim deklaratywnym do pewnych rzeczy się zobowiązujemy. I wreszcie prowadzi nas to do tego skrótu, do tego akronimu angielskiego, który jest mega ważny, ESG, ale nie jest to sposób rewolucyjny. Wybraliśmy metodę kaizenowską, taką drobnymi krokami zmierzać dalej. W formule warsztatowej, czyli chcemy partycypować w tym tworzeniu strategii dekarbonizacji, która jest wypracowywana wspólnie przez nas, interesariuszy, kalkulatora śladu węglowego, no i finalnie stworzyć politykę ESG. Więc tak krótkoterminowo wiemy, że chcemy takiej polityki dla obiektów, w którym większość dostawców pracuje, ale dla pozostałych obiektów, bo są one w Kraków Network i dla wszystkich dostawców jako wspólny cel i wspólna polityka.
Dziękuję, Całkiem Paula. umiemy grać zielone w Krakowie. Rzeczywiście chcę powiedzieć, że wątków pojawiło się tu wiele. Za chwilkę do jednego, właściwie dwóch się odniosę, do greenwashingu, może na samym końcu. To też bardzo istotny obszar wiarygodności, rzetelności tego, co nazywamy odpowiednią i należytą starannością. Ale chyba rozumiem, że coś już wiemy i w dobrym kierunku zaczynamy iść, ale jest to początek ścieżki tej gry w zielone. Ja złapałbym się tego wątku twojego pytania dlaczego i odniósł to pytanie dlaczego w stosunku do interesariusza, jednego konkretnego, który najczęściej jest określany jako tym niemym interesariuszem, czyli środowiska. I może pozwoliłbym sobie teraz zaadresować to pytanie nieco odwracając kolejność do Jarosława Szczygła z Fundacji dla Edukacji Ekologicznej, bo wy często pewnie odpowiadacie na pytanie wielu, dlaczego to robimy. Tak, dlaczego to robimy? Na szczęście nie tylko dlatego, ponieważ zmierzają ku temu regulacje w wąskim i szerokim otoczeniu prawnym, ale bądźmy tutaj praktyczni. Często nasz klient też tego wymaga, tak? Czyli musimy tutaj postawić się w kilku rolach. Możemy postawić się w roli właściciela obiektu, na przykład centrum konferencyjnego, możemy postawić się w roli firmy zarządzającej tym obiektem i organizującym eventy i w końcu możemy postawić się w roli korporacji, która zamawia event, ale w jednym z wielu standardów pytań w kwestionariuszu przed podpisaniem umowy jest szereg pytań dotyczących wpływu między innymi na środowisko naturalne. Także to dlaczego? Więc od powodów ideowych na pewno jest wiele także powodów praktycznych i biznesowych. Ja troszkę jeszcze, jeśli mogę, dwa słowa od siebie, czy potrafimy grać, czy branża MAIS potrafi grać w zielone. Oczywiście, że tak, tylko do gry potrzebne jest również określenie jasnych reguł gry. Myślę, że ogromnym deficytem w tej chwili jest to, z czym ja się spotykam na co dzień, kiedy wiele firm i tych grup interesariuszy, które wymieniłem wcześniej, od firm eventowych, poprzez właścicieli obiektów, poprzez firmy zarządzające obiektami, a w końcu klienta ostatecznego, mam pytanie, co to znaczy, że wydarzenie jest zielone? Proszę wskazać mi standard określający zielone wydarzenie, kiedy my, zamawiając albo organizując wydarzenie, możemy powiedzieć, że jest zielone, więc gramy według jakich zasad gry. Więc pierwsze pytanie, dlaczego, to mamy wyjaśnione, ale duży znak zapytania, w jaki sposób, jakie są reguły gry, kiedy my możemy powiedzieć, że MAIS, że to spotkanie motywacyjne, ta konferencja, ta wystawa jest zorganizowana w sposób zrównoważony, czyli jest zielonym wydarzeniem, skrótem takim myślowym. Jeśli tak, to według jakiego standardu? Dziękuję. Postawiłeś takie pytanie, które właśnie chciałem zaadresować do dr Beaty Kozyry, a dotyczące właśnie tego, w jaki sposób branża eventowa może wykorzystać wspomniane zresztą w trakcie prezentacji regulacje prawne, a czy może istnieją albo są możliwe do wypracowania wręcz standardy branżowe, bo przepisy prawne są tą ramą zewnętrzną, ale być może już branża eventowa pracuje nad swoimi standardami promującymi wdrażanie ESG w sektorze MAIS. A jeśli tak, to jakie są najważniejsze punkty? Dziękuję za to pytanie, ale ja chciałam też jeszcze adwocem się odnieść cały czas do tej gry w zielone, bo to są trochę zdania podzielone. Paula mówi, że niekoniecznie jeszcze umiemy grać. Tutaj pan mówi, że tak, ale nie ma zasad. Wydaje mi się, że to też nie ma takiej zero-jedynkowej odpowiedzi, bo są firmy, które umieją grać, chcą grać, są tego świadome i wychodzi to z ich potrzeb, a nie tylko z regulacji.
prawnych. Natomiast wiele firm traktuje to bardzo po macoszemu i traktuje to na zasadzie, dopóki mnie to formalnie nie dotyczy, to w ogóle się nie chcę tym zajmować. Wynika to oczywiście z różnych aspektów, ale jednym z nich jest niechęć do wyjścia ze strefy komfortu. Nam jest tu i teraz dobrze i takiego braku spojrzenia właśnie na tą przyszłość, której my przynajmniej tutaj siedząc się obawiamy. Jeśli my niczego nie zrobimy, na przykład nie będziemy tworzyć zrównoważonych wydarzeń, no to tak naprawdę, oczywiście to jest kropla w morzu, ale jeśli wszyscy na to tak nie spojrzymy, to też nic się nie zmieni. Takie sytuacje, które miały miejsce w Dubaju, będą się powtarzać na skalę globalną. I teraz wracając do pytania, bo rzeczywiście są regulacje, jest dyrektywa CSRD, czyli dotycząca właśnie raportowania czy sprawozdawania zrównoważonego rozwoju, przygotowane przez Komisję Unii Europejskiej. Ta dyrektywa, jak już wspomniałam wcześniej, będzie zaimplementowana do polskich przepisów, bo ona na razie jeszcze nie funkcjonuje. Implementacja ma nastąpić 6 lipca tego roku. Mam nadzieję, że to już nie będzie w żaden sposób przesunięte. Czy do tego czasu będą jakieś zmiany? Nie sądzę, natomiast mogą być jakieś kosmetyczne. Między innymi oprócz tego, że są tam wyznaczone ramy sprawozdawania, raportowania i pokazywania, czy sposobu pokazywania, czy jesteśmy i w jaki sposób jesteśmy zrównoważeni, no to też tam będą narzucone odpowiedzialności i to jest też ciekawe. Oczywiście dotyczy to firm, które będą zobligowane do raportowania, ale ta odpowiedzialność będzie na poziomie odpowiedzialności zarządów. Czyli tak jak przy sprawozdaniu finansowym, to zarząd będzie odpowiadał za składanie, podpisywanie i branie odpowiedzialności za sprawozdanie zrównoważonego raportu i za to jest odpowiedzialność karna i finansowa, i finansowa, tak jak przy składaniu sprawozdania finansowego. To dotyczy firm, które będą zobligowane. Jakie firmy będą zobligowane? Za chwilę, za rok 2025 będą raportować duże spółki giełdowe, w 2006 dojdą, za 2026 będą raportować duże spółki również niegiełdowe, za 2027 małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie i to już wiemy, to jest pewnik, to wynika z dyrektywy CSRD. Natomiast czy będą raportować małe i średnie przedsiębiorstwa nie notowane na giełdzie? Tego jeszcze nikt nie wie, aczkolwiek takie dyskusje w Komisji Unii Europejskiej są. Natomiast jeśli to nastąpi, to pewnie też gdzieś dopiero za 2028-2029. Kolejną regulacją na poziomie Unii Europejskiej, która też będzie zaimplementowana w polskie przepisy, jest dyrektywa o należytej staranności, czyli CS3D, tak, CS3D. Która mówi generalnie o standardach due diligence właśnie w kontekście zachowania należytej staranności w łańcuchu wartości. I to jest ważne, bo tutaj to już parę razy padło, czyli nie chodzi o to tylko z jaką należytą starannością my wprowadzamy zrównoważony rozwój w naszej organizacji, ale również w łańcuchu wartości u naszych dostawców. Czyli jakby nie uciekniemy od tego aspektu łańcucha wartości. Kolejnym rozporządzeniem to są regulacje dotyczące standardów raportowania, o których wspomniałam, to są ESRS-y, European Sustainability Reporting Standards i to są po prostu wytyczne krok po kroku, co powinniśmy raportować. I to wszystko już jest opublikowane, będzie za chwilę zaimplementowane, czyli będą to już normalnie na to polskie papiery, rozporządzenia i nowelizacje ustaw. Natomiast jeśli chodzi o takie regulacje dla konkretnie rynku mais, to ich nie ma. Natomiast wiele różnych rodzajów stowarzyszeń globalnych na poziomie globalnym albo europejskim opracowuje dla swoich segmentów tych działań tego rynku mais standardy. Na razie one się sprowadzają głównie do liczenia śladu węglowego, do stworzenia takiej metodyki. Ja osobiście jestem w zespole do spraw tworzenia metodyki liczenia śladu węglowego dla branży eventowej, głównie dla targów przy Globalnym Stowarzyszeniu Organizatorów Targów UFI.
I w zasadzie skończyliśmy tą metodologię, ona miała być ogłoszona na kopie. Metodykę, właśnie, dzięki. Właśnie miałyśmy dyskusję, metodologia czy metodyka. Ustaliłyśmy, że metodologia to nauka, metodyka to narzędzie, ale jeszcze cały czas zdarza mi się stosować zamiennie, za co przepraszam, szczególnie środowisko naukowe. I rzeczywiście wiem, że inne stowarzyszenia, na przykład Światowe Stowarzyszenie Transportu też pracuje nad swoimi opracowaniami, również nad tym, co robić, jakie narzędzia stosować, żeby redukować na przykład ślady węglowe, ale to wszystko jest w formie zaleceń, wytycznych, natomiast nie są to prawne regulacje. No to podrążmy ten temat, bo rzeczywiście przeczytałem sobie raport z krakowskiego wydarzenia i dane, które tam były. Zacząłem zgłębiać, jak to się dzieje w innych krajach. Pani Aniu, wyczytałem, że są cateringi zero waste albo low waste, są wykorzystywane sezonowe dekoracje zamiast transportowania do kraju organizacji eventu roślin czy dekoracji z daleka. Są produkty wielokrotnego użytku i zarządzanie odpadami, co też było wspomniane. Tu dzisiaj nie widziałem plastiku, więc organizator stosuje do już dyrektywy Single Use Plastic. Jest edukacja, innowacja. Co jeszcze jest w standardach albo w dobrych praktykach branży przy organizacji eventów, co może pomóc i wesprzeć tych mniejszych, które jeszcze nie są pod tymi obowiązkami, czy nie będą na razie pod tymi obowiązkami dyrektyw bądź rozporządzeń? Co oni mogą robić, żeby być bardziej zrównoważeni? No słusznie, bardziej zrównoważeni, a nie właśnie zieloni, czy ja bym bardziej określiła teraz to zeroemisyjni. Bo jakby nasz cel to jest, żeby wydarzenia były zeroemisyjne i podpisujemy się pod tym, bo są takie deklaracje, że do 2050 roku będziemy robić wydarzenia tylko zeroemisyjne, ale to może się skończyć tym, że w ogóle tych wydarzeń nie będziemy robić, bo w tej chwili żadne wydarzenie nie jest zeroemisyjne. Co najwyżej możemy offsetować tą emisję, którą po prostu będziemy mieć w czasie wydarzenia. Natomiast jakby celem jest to, żeby z roku na rok redukować tą emisję. A żeby ją redukować i żeby pokazywać, że osiągamy te cele, to musimy po prostu zacząć to mierzyć. Więc jakby podstawowe wskaźniki to jest to, żeby po prostu mierzyć tą emisję. I tą emisję rzeczywiście możemy redukować poprzez bardzo drobne działania, które jakby pokażą to, że idziemy w dobrym kierunku. Chociażby zarzucono nam właśnie w tym raporcie z kongresu ICA, że dekoracja na stołach była z orchidei, a przecież to nie są nasze lokalne rośliny. No, mieli prawo nie wiedzieć, że w Polsce mamy największego producenta i eksportera orchidei w Europie. No ale jest to zarzut, rzeczywiście nie jest to roślina lokalna. No więc to, zaczynając od jakby cateringu, to po pierwsze eliminacja jednorazowych naczyń, czegokolwiek i sztućców jednorazowych i jakby używanie też opakowań większych, czyli nie jakichś tam pojedynczych opakowań do poszczególnych produktów, tylko tak serwowanie, żeby były mniejsze. No to, co już powiedziałam wcześniej, więc nie będę powtarzać, dobór produktów, składników do tego, żeby te posiłki były jakby mniej emisyjne. Natomiast jakby też to, że jakby angażujemy również jakby społeczność, zarówno tą uczestników, jak i społeczność lokalną właśnie do różnego typu akcji na rzecz lokalnej społeczności, na rzecz lokalnego środowiska naturalnego, więc to się dzieje i to jest ten element wydarzenia, który nam właśnie kompensuje
te akcje wszystkie umownie zielone, kompensuje nam po prostu tą emisję, ale umówmy się, że dopóki nie będziemy mieć nie wiem, energii tylko i wyłącznie ze źródeł odnawialnych, a samoloty i samochody będą się poruszać i statki będą się poruszać dzięki paliwom, nie wiem, wodorowym, a nie paliwom kopalnym, no to nigdy nie będą wydarzenia zeroemisyjne. Więc rzeczywiście musimy małymi kroczkami dążyć do tego celu, który wydaje się na dzień dzisiejszy bardzo odległy, ale nie mamy innego wyjścia, żeby ochronić planetę i następne pokolenia, żeby miały gdzie żyć i czym oddychać, więc takich opcji w każdym zakresie, chociażby właśnie, żeby nie sprowadzać całych multimediów zza morza, tylko można wykorzystać lokalnych dostawców. Lokalnych, chodzi o lokalność, o wykorzystanie w maksymalny sposób zarówno produktów, jak i usługodawców lokalnych. I wtedy też mamy zdecydowanie większą jakby szansę tego, żeby tą emisję redukować. Więc partnerstwo na rzecz właśnie wspierania się wzajemnie na lokalnym rynku i wspólnej promocji. To jeszcze zadam pytanie o Państwa doświadczenia z tego czasu, kiedy biorąc pod uwagę dane i biorąc pod uwagę emisyjność, wydarzenia były, eventy były znacząco mniej emisyjne. Mówię tu o tym trudnym dla branży okresie, bo to trochę kontrowersyjne pytanie, bo to był bardzo trudny okres dla branży, przez który wielu przedsiębiorców nie przeszło, a więc okres pandemii, w których no, firmy nadal musiały prowadzić aspekty działalności swojej. Te spotkania odbywały się online. Nawet w raporcie właśnie Kongresu ICAP była zestawiona emisyjność eventu z 2020 i 2022 roku, kiedy zdecydowanie można było zobaczyć, że tu wspominane przez Państwa w trakcie prezentacji i dane ukazujące, że to transport przede wszystkim ma największy wpływ na tą emisyjność konferencji, no, w trakcie pandemii nieporównywalnie spadł, bo odbywały się wydarzenia online. Czy sądzicie Państwo, że to nadal jest alternatywa, która pozwoli Państwu zachować należne miejsce na rynku tym biznesowym? Znaczy, ja tylko króciutko i zaraz oddam Ci go. Znaczy, generalnie to wydarzenia online też są emisyjne. Oczywiście nie w takim stopniu, bo się nie spotykamy. Natomiast badania też już po pandemii pokazały, że tylko i wyłącznie spotkania na żywo, twarzą w twarz prowadzą nas do rozwoju, do większej kreatywności, do nawiązywania partnerstw na rzecz rozwoju, do innowacji. W związku z tym, jeżeli nie będziemy się spotykać na żywo, to też nie będziemy wymyślać i kreować takich rozwiązań, które nam pozwolą zredukować tą emisję. Więc jakby koło się zamyka. No, może być wszystko online, ale może się okazać, że się cofniemy w rozwoju przez to, że nie mamy takiej, a nie innej formy, więc wszystko może się zdarzyć. Czyli to jest ślepa ścieżka. A ja bym Nie jeszcze, wiem, ale ja są bym jeszcze firmy, dodała które tutaj. twierdzą, że nie osiągają takich celów biznesowych przez spotkania online niż face to face. Ja bym uzupełniła Anię, bo dokładnie o tym samym wątku chciałam powiedzieć, bo ta zeroemisyjność nas przeraża, że to w takim razie nie spotykajmy się, bo wtedy będzie zero emisji. Ale ja myślę, że my o to walczyliśmy właśnie, żeby wrócić do spotkań. Tego nam brakowało. Proszę zauważyć, jak wszyscy, w momencie, kiedy te granice zostały już wreszcie otwarte, wszyscy chcieli gdzieś wyjechać. Potrzebujemy się spotykać. I ja myślę, że tutaj przemysł spotkań ma szczególną rolę do odegrania w tych wątkach środowiskowych, bo my jesteśmy przestrzenią, my tworzymy wydarzenia i na nich rozmawiamy tak jak my tutaj dzisiaj. Rozmawiamy o ważnych tematach. Jak się nie będziemy spotykać, to tych rozmów nie będzie i świat nie będzie szedł w dobrą stronę. I myślę, że to jest najistotniejsze. To, że dążenie do tej zeroemisyjności nie jest łatwe, wiemy. Będziemy się z tym mierzyć. Ja myślę, że trzeba się skupić na tym, że
to nasza branża ma tutaj dużo do odegrania i skoncentrować się na tym, bo cel mamy, tylko brakuje nam takiej roadmapy, trochę nawiązując do tego, że nie bardzo wiemy jak. I brakuje nam tego, żeby ustandaryzować pewne rzeczy, żeby pewne rzeczy wspólnie ustalić. Wspólna organizacja, która się nazywa Joint Meetings Industry Events Council, stworzył Net Zero Carbon Events, taką inicjatywę, która w obszarze, jak my to określamy, szeroko rozumianej turystyki biznesowej ma pewną mapę drogową nam ustalić, czyli do czego zmierzamy, jak osiągnąć tą najpierw redukcję do 2030 o 50% śladu węglowego, a potem do 2050 zeroemisyjność. Tylko że wciąż jesteśmy na poziomie ogólnych ustaleń. I tak naprawdę do wykonania mamy ogromną pracę, nawet kalkulator śladu węglowego. Tych kalkulatorów jest całe mnóstwo. I teraz proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy meeting owner, którym jest non-corporate, organizator, który jest stowarzyszeniem, rotuje wydarzenie i co roku jest gdzie indziej. W Paryżu, Pradze, Krakowie. I nie ma opcji na ten moment, żeby kalkulator, którym zmierzono wydarzenie w zeszłym roku, można było porównać to samo wydarzenie i jego emisyjność w tym roku w innym mieście. To jest problem. Regulacje są problemem. Inne problemy pojawiają się później. Wiarygodność tych danych, dublowanie się. Jeśli chodzi o offset, są duże wątpliwości. Czy to nie jest tak, że kilku raportuje to samo, kilku dostawców? Czy ten offset, czyli kompensowanie wytworzonego śladu węglowego, czy jego odraczalność nie jest problemem? Ania posadziła 500 drzew. Kiedy będzie efekt tego, że ona nadrobiła, albo mówiąc wprost zapłaciła, skompensowała ten wytworzony ślad węglowy? Tych 500 drzew zacznie wytwarzać tlen kiedyś, w jakimś odroczonym okresie czasu. Więc pojawia się wiele wątków. Moim zdaniem my mamy dużą rolę do odegrania, brakuje nam narzędzi, standaryzacji pewnych rozwiązań, które już istnieją, a bez tego dalej nie pójdziemy, jeśli mamy iść wspólnie. No dobrze, to ja jeszcze może odejdę trochę od tego śladu węglowego, nad którym się zatrzymaliśmy, i zeroemisyjności, bo to jest obszar, w którym, bo to nie jest jedyny obszar tematyki ESG. Powiedzieliśmy sporo o interesariuszach, wybierając powiedzmy dwa obszary tych interesariuszy. Chciałem zadać pytanie panu profesorowi Krzysztofowi Celuchowi o innych interesariuszy i szersze to koło interesariuszy, czy oni mogą pomóc w implementacji zasad zrównoważonego rozwoju w segmencie MICE i w jaki sposób? Tak, mogą. Możecie. Pomagajcie. W 2009 roku, w poprzednim życiu, jak byłem częścią Polskiej Organizacji Turystycznej, to powstał taki projekt, moi znajomi weszli na Kilimandżaro, właściciele targów IMEX, każdy pewnie zna, najlepsze, największe, najbardziej nowoczesne targi w naszej branży. I oni weszli na Kilimandżaro i uzbierali pieniądze na UNESCO. I tak w 2018 roku to zaproponowali mi. Ja tak trochę nie do końca rozumiałem, o co im chodzi, czemu trzeba wejść na Kilimandżaro, żeby uzbierać pieniądze na UNESCO. W 2009 roku usiadłem z szefami w Polskiej Organizacji Turystycznej i powiedziałem, że to zróbmy IMEX Challenge, zwieziemy tych ludzi i jeszcze kilku znajomych do Polski i coś zrobimy razem. Szefowie nie powiedzieli nie powiedzieli tak. Projekt rok później zrobiliśmy. Nazywał się IMEX Challenge. 36 osób z całego świata przyleciało i Warszawa wesoła, rodzinny dom dziecka. Przebudowaliśmy cały rodzinny dom dziecka. 36 osób tydzień pracowało, zrobiliśmy tam wszystko.
ileś tam taczek, możecie wszystko sprawdzić. Przez następne 10 lat, 7, 8, po całej Polsce jeździłem jako Poland Convention Bureau i zachęcałem, chociażby z Małgorzatą, tu z Paulą, w Krakowie dwukrotnie. Pracowaliśmy w ośrodku Parkowa, dobrze pamiętam, i z Magdą. Magda w poprzednim życiu jako pani wiceprezydent otwierała to i przebudowaliśmy rodzinne domy dziecka. Branża spotkań budowała rodzinne domy dziecka. W ESG, to co mówiła Beata, Paula, to co robi Ania, to tam jest bardzo silny komponent. Dać z powrotem coś. Teraz, 2024, 15 lat później, każda podróż, tu sadzimy, tu pomagamy, tu dajemy kurtki, tu przywozimy. Oczywista oczywistość. Natomiast to wszystko się na świecie dzieje. Czy my jesteśmy w stanie coś zrobić? No tak, przy każdym z tych wydarzeń jedni sadzą drzewa, a inni na kongresie IKA, z tego co kojarzę, posiłki wydawaliśmy, tak? Zupę robiliśmy razem. I te wszystkie małe inicjatywy, podam 3, które utkwiły mi najbardziej w pamięci. Światowy Kongres Dentystyczny Paryż 2 lata temu. Przez tydzień otworzyli 20 gabinetów lekarskich w Paryżu, gdzie za darmo naprawiali zęby. W sensie dentyści, którzy przyjechali na kongres, podzielili się, bo tam ich tysiące było. Co roku, drugi tydzień czerwca, Europejski Kongres Kardiologów. Ci kardiolodzy, którzy są we Wiedniu albo w Barcelonie, bo ten kongres rotuje Wiedeń, Barcelona, Barcelona, Wiedeń, oni za darmo pracują w szpitalach europejskich we Wiedniu albo w Barcelonie i naprawiają nasze serca. Globalny Kongres Prawników w Melbourne rok albo 2 lata temu przez tydzień czy tam 5 dni otworzyli kancelarię prawną do spraw międzynarodowych. To jest też dawanie z powrotem. To nie tylko te wszystkie, nazwijmy to, zielone elementy. I ja na przykład w tej filozofii, czy pracując na uczelni, czy w swojej firmie, trochę bardziej do mnie to przemawia. Wolę przyjechać i porozmawiać z dyrektorem z ośrodka Parkowa w Krakowie i powiedzieć, chyba Tadeusz miał na imię, mówię, panie Tadeuszu, co potrzeba? I na przykład we wrześniu jako organizator kongresu zrobiliśmy inicjatywę, że każdy uczestnik kongresu musiał przywieźć do Warszawy plecak gotowy dla dzieciaka do szkoły. Taki, no wiecie, tam linijka, ołówek i to wszystko. I 70 osób przywiozło te plecaki i w małej szkole w Kujawsko-Pomorskim pojechałem 2 września i z panią dyrektor wręczyłem plecaki dzieciakom, które były zaskoczone. Więc wydaje mi się, że nasza kreatywność, czy umiemy grać w zielone, to jest bardzo kreatywna branża. Wy jesteście bardzo nie wy, my, wszyscy tu jesteśmy bardzo kreatywni. I pytanie, jak się odnajdujemy. Dziękuję za ten komentarz, bo wydaje mi się, że początek sugerował już to przejście do ostatniego pytania o to, że robimy coś, co nie jest specjalnie potrzebne i przydatne, bo trochę tak definiujemy greenwashing. Natomiast rzeczywiście pojawiła się ta wypowiedź w odniesieniu do obszaru S, ale w odniesieniu tak naprawdę do tego, co jest należycie określone jako realnie potrzebne. Tak naprawdę to w ESG mamy mierzyć należytą staranność i decydować o tym, co będzie miało wpływ choćby na tą wspomnianą lokalną społeczność, jak ona będzie to odbierała i po co tak naprawdę to robimy. Więc też w jakiś sposób padła odpowiedź na pierwsze pytanie, dlaczego? No nie tylko dla środowiska naturalnego, ale też dla środowiska ludzkiego. No dobra, a w takim razie mówicie Państwo dużo o partnerstwach i mówicie o wykorzystaniu osób rozpoznawalnych, firm posiadających technologię. Mówicie o tym, w jaki sposób inni mogą Wam pomagać w tych działaniach. Jaka jest rola takich podmiotów wspierających i jak widzicie to, że te podmioty mogą pomagać w branży eventowej? Ale chodzi o technologicznych partnerów? O przeróżnych partnerów, którymi mogą być również fundacje podpowiadające, w jaki sposób pomagać lokalnym społecznościom.
ta literka S, którą wywołał pan profesor, jest niezwykle ważna w ESG, ten element społeczny. I teraz w Krakowie działa, i to z powodzeniem, bank projektów Legacy, którym zarządza Małgorzata Przygórska-Skowron. Jak usłyszała swoje nazwisko, to potwierdzi, zarządza. Stwierdziliśmy, że organizatorom trochę trzeba podpowiedzieć, co mogliby zrobić, bo oni przyjeżdżając co roku do innego miasta nie mają pojęcia, z czym to miasto się mierzy, jakie są główne problemy. I my trochę uprzedzając takie dylematy, dajemy im listę możliwych projektów do realizacji, projektów CSR-owych. I teraz skoro mowa o partnerach, to idziemy trochę dalej i szukamy partnerstwa z różnymi fundacjami. Uzupełnieniem dla projektu Bank Legacy będzie dodanie tych fundacji, które w bardzo prosty sposób mogą zaangażować się w organizowanie kongresu i każdy uczestnik, który miałby ochotę na jakiś gest, na wsparcie finansowe działalności, mógłby przez przycisk wcisnąć, że tak ma ochotę dorzucić się do realizacji jakiegoś stawianego celu. To można łatwo zmierzyć. To można potem jakimś raportem zwrotnym od takiej fundacji wykazać, jakie zostały zebrane pieniądze i na jaki dokładnie cele zostały przeznaczone. Już Ci oddaję. Generalnie uważam, że ludzie chcą pomagać i w tym aspekcie social się bardzo angażują. Natomiast co do partners, to jeszcze tylko jeden wątek, pewnie wrócisz do tego legacy. Proszę zauważyć, że partnerstwa dla MICE są przeróżne i my szukamy bardzo szeroko, wychodząc poza naszą turystykę biznesową, startupy, które wnoszą różne rozwiązania, które dotyczą nie tylko technologicznych. Nie wiem, w Krakowie jest startup Early, który mierzy zanieczyszczenia powietrza, albo .go Green, który w ogóle edukacyjnie podchodzi do tego, pomaga znaleźć partnerów, którzy chcą inwestować w jakieś zielone rozwiązania, czy Cydia, która robi ławki w mieście. I myślę, że takich przykładów jest dużo, rozwiązań, które mogą być wciągnięte do przemysłu spotkań, jeśli będziemy bazować na partnerstwie, będziemy tych partnerstw szukać. Pewnie chcesz uzupełnić legacy. Nie do końca, bo chodziło mi o inne takie stowarzyszenia lokalne, one pod różnymi nazwami funkcjonują. To są stowarzyszenia, które wspierają osoby z niepełnosprawnościami. I niepełnosprawnościami fizycznymi, ale też właśnie neuroróżnorodnymi osobami. I tam jest duży potencjał na przykład do współpracy, żeby pozyskać współpracowników albo wolontariuszy. Czyli z jednej strony umożliwiamy tym ludziom wyjście na zewnątrz, dołączenie normalnie do społeczności, do funkcjonowania, chociaż wcześniej byli wykluczeni, i współpraca z takimi lokalnymi stowarzyszeniami czy fundacjami też jest takim odzwierciedleniem tej literki S jakby w obu stronach. Tak? Czyli znaczenie włączania, z drugiej strony my też robimy coś dla tej społeczności. Można? Bardzo proszę. Uzupełniając, nawiązując jeszcze do okresu pandemii, które przed chwileczką też było wspomniane, przygotowując się do innego wydarzenia z branży turystycznej, przyszły mi do głowy przemyślenia, jeśli mogę, podzielę się z Państwem. Okres pandemii, nie samo załamanie rynku spotkań, transportu, turystyki, podróży, ale to, co stało się później, czy sam moment załamania był coś, co przyszło mi do głowy jako nazwa The Trigger, tak? Czyli coś, jakiś punkt zapalny. Tak? Od tego momentu, spotykając się z hotelami, także z branżą MICE, tuż po pandemii nikt nie wiedział, jak sytuacja na rynku będzie się przedstawiała właśnie w tym czasie popandemicznym. Tak jak tutaj wspominaliśmy, wiele centrów, wiele hoteli, które jak wiemy mają całe piętra przygotowane do celów konferencyjnych, kupowało wyposażenie do streamingu. Niektóre hotele budowały w pokojach aneksy kuchenne, aby umożliwić gościom na wypadek konieczności niewychodzenie z pokoju przez dłuższy czas i bez konieczności kontaktu z innymi gośćmi.
I wszyscy wiemy, że tak zwane odbicie po pandemii było niesamowite. I o ile myśleliśmy, że przed pandemią jesteśmy w szczycie, w piku rozwoju, tak może Państwa branża, na pewno hotelarska, na pewno spotkań, konferencji pokazała, że bardzo szybko przebiliśmy ten szklany sufit. Zmierzam, proszę? Może na poszczególnych przykładach oczywiście nie. Ja spotkałem wiele potwierdzających tą tezę zdań, więc może jeszcze trochę i już tak będzie. I oprócz tego stwierdzenia the trigger, nawiązując do Pana pytania, przyszło mi też do głowy o tych wielkich, którzy wyznaczają kierunek, właśnie stwierdzenie the driver, tak? Czyli nie bez przyczyny znany nam wszystkim Booking nigdzie indziej, tylko w 2021 roku wprowadził klasyfikację obiektów, który spróbował je skwalifikować zielonymi listami i się wycofał, natomiast wycofał się tylko na rzecz potwierdzonych certyfikatów trzeciej strony, więc wyciągnął pewne wnioski z tej lekcji, natomiast uznał wyższość argumentów organizacji pozarządowych. Drugi wielki gracz, o którego Pan pytał, Google, również w ten czy inny sposób ewidencjonuje, pokazuje te miejsca, które są zielone, które dążą do zrównoważonego rozwoju. W końcu ostatnie już wspomniane dzisiaj podczas konferencji GSTC i inne instytucje i organizacje pozarządowe, które zasiadając w komitetach sterujących różnych standardów i przedsięwzięć wyznaczają pewien kierunek rozwoju tej myśli i tego biznesu. Także od naprawdę małych graczy, którzy tylko respektują na przykład certyfikat trzeciej strony, poprzez dużych graczy, którzy biorą czynny udział w wyznaczaniu tych kierunków, tak jak mówię, zasiadają w jury krajowych, w komitetach sterujących. Naprawdę wydaje mi się, że ten okres po pandemii, który zwrócił szczególną uwagę na zagadnienia zdrowia, higieny i zrównoważonego rozwoju, plus jeszcze naprawdę wzmożony ruch turystyczny, ponieważ cytuję, co usłyszałem, naprawdę jesteśmy zwierzęcem stadnym, także nie służy nam odizolowanie, potem musimy odreagować i spotkać się. Zmierza do tego na przykład, że rozmawiamy o tych sprawach dzisiaj, także nie przedłużając. To bardzo dziękuję za tą wypowiedź, bo to jest właśnie jakby prowadzi mnie do ostatniego pytania, które chciałem Państwu zadać. Przykład Bookingu jest klasycznym przykładem zrozumienia ryzyka, jakie niesie ze sobą greenwashing. Niektóre europejskie duże firmy już otrzymały wyroki sądowe za to. Ostatnią głośną sprawą były linie lotnicze KLM. Booking chyba wyciągnął lekcję z tego, że klikanie dowolne na skali przedstawionych informacji niekoniecznie pokazuje faktyczny obraz podejmowanych działań zrównoważonego rozwoju. Co Państwo sądzicie? Oczywiście legislacja Unii Europejskiej dąży do wycofania niewiarygodnych certyfikatów. Pewnie już na dobre wkrótce pożegnamy się z pojęciami typu ekogroszek i innymi przykładami takiego pustego nazewnictwa. Jak branża eventowa może efektywnie poradzić sobie z ryzykiem greenwashingu? Od pana profesora bym zaczął. Jest mnóstwo międzynarodowych uznanych metod. Jednym zdaniem w ramach organizacji parasolowej dla całej branży, czyli w ramach Events Industry Council działa Green Meetings Industry Council i oni wyraźnie pokazują, dają wytyczne, w jakim kierunku można działać, więc wydaje mi się, żeby działać razem, współpracować i iść w tym kierunku, że naprawdę warto się spotykać i można to zrobić z rozsądkiem w myśl jakichś wytycznych, które w dużej mierze są już określone i kwestia tylko interpretacji. Ja też króciutko, po prostu poddać się audytowi niezależnemu i wystarczy. Będzie wszystko czarno na białym napisane i stwierdzone, w jakim miejscu jesteśmy. Ja też nie aspiruję do tego, żeby mieć plakietkę zielony, tylko po prostu zrównoważony. Tym audytorem pewnie też będą sami klienci, kontrahenci i dostawcy.
Jeżeli będą świadomi, bo na razie jeszcze większość nie jest, ale no, są organizacje certyfikowane, akredytowane przy właśnie czy Industry Council, czy przy tej Radzie Światowej Zrównoważonego Rozwoju i to są dla mnie wyznaczniki, którymi się po prostu poddam, tym organizacjom poddam się audytowi i tyle. Jeśli mogę, praktyczny przykład oddolnej inicjatywy przeciwdziałania greenwashingu. Miałem okazję współpracować z miejscem, które organizuje konferencje, ale pomimo tego, jakkolwiek się te konferencje nazywały również eko i z różnej branży, jest jeden problem, powstawał problem, o którym uczestnicy nie wiedzieli, nie byli świadomi, który po części dzisiaj był już podnoszony. Ogromny food waste i oprócz tego ogromne ilości materiałów informacyjnych, drukowanych, które pozostawiane były gospodarzowi miejsca do uporania się z tym problemem. W związku z tym oczywiście musimy rozmawiać o wielu wymiarach. To, czego doświadczamy i co się dzieje poza nami, ale również jest częścią wydarzenia. W związku z tym to miejsce wprowadziło dodatkowe opłaty za każdy kilogram pozostawionego jedzenia szacunkowo, bądź o ile nie dało się go rozprowadzić, ponieważ oczywiście znamy rozwiązania, że wówczas pracownicy tego miejsca są zapraszani, mogą sobie zabrać lub poczęstować, o tyle bezwzględnie nadmiar materiałów informacyjnych i koszty związane z jego transportem, utylizacją, odpowiednim zarządzaniem tymi materiałami jako odpadem były przenoszone na organizatora wydarzenia, ponieważ dostarczały kosztów, które były po pierwsze na początku trudne do oszacowania, po drugie obniżała rentowność wydarzenia, w związku z tym trzeba było sobie z tym jakoś poradzić. Także oddolne przykłady też są. To jeszcze a propos greenwashingu, ja tylko chciałam dodać, że te dyrektywy, te regulacje, które wejdą teraz również do polskich regulacji, one narzucają bardzo duże kary za greenwashing. I to nie będzie takie typu jak za mandat i przekroczenie prędkości, tylko naprawdę już takie dotkliwe kary, więc trzeba będzie się z tym liczyć. Jeśli chodzi o firmy, które mają obowiązek raportowania, to one też będą miały obowiązek poddawania się audytowi. Bo audytorzy, biegli rewidenci, którzy przejdą stosowne szkolenia i będą uprawnieni na liście ministerstwa do przeprowadzania takich atestacji, sprawozdań zrównoważonego rozwoju, więc to jest dla tych firm, które są zobligowane, jakby dowód na to, że nie używają greenwashingu i to, co jest zrobione, to jest naprawdę. A można się też posłużyć, oprócz tego, co tutaj Krzysztof i Ania wspomnieli, są jeszcze firmy ratingowe, u nas najbardziej popularna w Europie i w Polsce to jest EcoVadis na przykład, więc też można poddać się dobrowolnemu audytowi, pozyskać taki certyfikat i on naprawdę ma bardzo duże znaczenie i jest dowodem na to, że na pewno firma nie stosuje greenwashingu. Trudno nie zgodzić się ze wszystkim, co zostało tu powiedziane. Dodam, że greenwashing wyrządza nam ogromną krzywdę, to znaczy ilekroć posuniemy się o krok do przodu, to greenwashing sprawia, że wszyscy ci, którzy mogliby uwierzyć, że to wszystko ma sens, zaczynają wątpić. Więc w tym wszystkim najważniejsza jest wiarygodność. Więc ja do tych certyfikacji, audytów, ratingów dorzuciłabym jeszcze jedną ważną rzecz, bo jest coś takiego jak wzajemna weryfikacja. Dlatego, że jeśli jesteśmy w łańcuchu dostawców i raportujemy ostatecznie w ESG wszyscy dostawcy, jaki jest wygenerowany ślad węglowy wydarzenia, to tak naprawdę my jesteśmy w łańcuchu wartości i ja chcę wierzyć w to, że jesteśmy coraz bardziej odpowiedzialni i jako dostawcy dokładamy bardzo uczciwie to, co robimy i z jednej strony redukujemy, robimy wszystko, żeby redukować, a z drugiej strony staramy się też kompensować to, co ten ślad wygenerował. Na koniec, skoro jestem ostatnia, rozumiem, i czas nam się kończy, ja bym serdecznie Państwu chciała polecić taką książkę, która otwiera oczy. Jej autorami jest para, tylko żebym nie przekręciła nazwiska, Christine Figueras
i Tom Rivet Kam bodajże. Napisali książkę The Future We Choose. I to oni stoją za założeniami do porozumień paryskich, od których wszystko się zaczęło w 2015 roku, kiedy przyjęte zostały zobowiązania do 2,30 i 2,50. The future we choose, bo to od nas zależy, od tego, jak każdy z nas działa, czy to w życiu prywatnym, czy zawodowym, jak będzie ta przyszłość wyglądała. Dziękuję bardzo za tą propozycję. To będzie taka klamra pomiędzy Klubem Rzymskim i 1972 rokiem i granicami rozwoju do tego, że nadal musimy to zgłębiać, rozumieć, a pomoże nam w tym przejrzyste prawo, które po prostu będzie do stosowania oraz zweryfikują to nasi kontrahenci i klienci swoimi oczekiwaniami. Bardzo Państwu dziękuję za ten panel, wkład w dyskusję. Dziękuję. Proszę Państwa, mówiliśmy o tych aspektach ekologicznych, społecznych w dużej mierze, o greenwashingu, który się z tym wiąże jako negatywny element zrównoważenia. Przejdźmy zatem do drugiego panelu, który popatrzy na organizację wydarzeń także poprzez dziedzictwo, którym dysponujemy. Bardzo serdecznie zapraszam. Moderatorem tego panelu będzie pani dr Katarzyna Klimek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Serdecznie zapraszam. A trójkę panelistów stanowią pani Małgorzata Przygórska-Skowron, kierowniczka Kraków Convention Bureau, pani Magdalena Sroka, zarządzająca Alvernia Unią Planet i pani Ewa Woch, wiceprezes spółki Targi w Krakowie. Serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję, panie dziekanie. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło być w tym niezwykle szacownym gronie osób, które zajmują się branżą spotkań. Dla mnie te spotkania są niezwykle ubogacające, ponieważ ja nie tylko jestem pracownikiem naukowym, ale z branżą spotkań spotkałam się podczas moich studiów, które 20 parę lat temu skończyłam. Pierwszy mój staż odbył się w firmie właśnie, która się nazywała Welcome Swiss Tour, było to w Szwajcarii, bo tam studiowałam i tam po raz pierwszy zetknęłam się z tym, co to znaczy spotkanie, czym jest ta branża spotkań. Dzisiaj mamy de facto rozmawiać o czymś, co uzupełnia wszystkie panele, bo ma być to wkład, jak robić eventy, żeby one były atrakcyjne dla uczestników, żeby były niezapomniane, żeby tworzyły nie tylko wspomnienia, ale też żeby były pożyteczne. W związku z tym celem naszego panelu jest odpowiedź na pytanie, jak kreować trwałe dziedzictwo poprzez organizację wydarzeń i równoważyć krótkoterminowe cele, które przyświecają z tymi długoterminowymi, które przyświecają społeczeństwu, tak, żeby w jakiś sposób móc to zrównoważyć. Myślę, że to nie jest takie proste odpowiedź na to pytanie i jak mieliśmy już zdefiniowane ESG, to może zdefiniujmy sobie, czym to dziedzictwo jest. Trochę się doedukowałam i spróbowałam poszukać jakiejś definicji. Nie wiem, tu mam, dobra. Jeśli się nam to wyświetli właśnie, to spróbowałam znaleźć taką definicję w sumie prostą, która jest definicją zaczerpniętą ze strony Komisji Europejskiej, że dziedzictwo kulturowe to bogata i zróżnicowana mieszanka ekspresji kulturowej, twórczej, odziedziczona po przodkach, którą przekażemy i spuścizna, którą my przekażemy kolejnym pokoleniom. Dziedzictwo występuje w 3 formach: materialnej, niematerialnej i naturalnej. Wzbogaca życie obywateli, jest siłą napędową dla rozwijania kapitału społeczno-gospodarczego Europy i świata. Myślę, że ta definicja jest w zasadzie wszystko mówi. Jakkolwiek wiemy, czym jest dziedzictwo w formie materialnej, bo na przykład w nim teraz jesteśmy i wykorzystujemy go do eventów,
mogąc też przy okazji zwiedzić piękny zamek, to być może, nie wiem z czym Państwu się kojarzy to dziedzictwo niematerialne, pierwsze skojarzenie. Co to jest dziedzictwo niematerialne? Nie mówię o panelistkach, bo one na pewno wiedzą. Jeszcze raz? Folklor, tak. To jest pierwsze skojarzenie. A czy ktoś jeszcze ma jakieś inne? No więc według UNESCO dziedzictwo niematerialne to przede wszystkim język. To sposób myślenia, to kształtowanie pewnego systemu wartości w społeczeństwie. To jest pewnego rodzaju wiedza, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. To są zwyczaje i właśnie folklor, tradycje, prawda, które mamy i które de facto sprzedajemy. Turystyka je często sprzedaje i w zasadzie na tym się zasadza, że myśmy skomercjalizowali dziedzictwo, nie? Bo każdy z nas, robiąc event, w jakiś sposób to dziedzictwo wkłada, ale pytanie jest takie, w jaki sposób my możemy to dziedzictwo współtworzyć i zrobić z niego nie tylko produkt, który sprzedamy, ale także, który będzie wartością dodaną dla społeczeństwa. I to jest właśnie to pytanie w kontekście ESG, to legacy, jaki mamy wkład dla społeczeństwa i w tym kontekście tej definicji ja pozwoliłam sobie, przepraszam, chyba się cofnęłam, tu mamy nasze cudowne cele panelu, które a propos definicji udało nam się stworzyć z naszymi fantastycznymi panelistkami. W jaki sposób organizacja wydarzeń może przyczyniać się do współtworzenia dziedzictwa, jakie korzyści pozagospodarcze stwarza organizacja eventów dla społeczności lokalnych? Jaką rolę w tym procesie odgrywają zleceniodawcy, organizatorzy eventów, ambasadorzy miejsca, uczestnicy wydarzeń, a także jak możemy angażować w ten proces instytucje kultury, uczelnie oraz lokalne społeczności, czyli jakiś efekt synergii, żeby osiągnąć. Jak możemy promować lokalność, aby zleceniodawcy i organizatorzy eventów korzystali z ofert lokalnych dostawców. O tym trochę dzisiaj było, więc może bardziej sygnalnie i w jaki sposób współtworzenie trwałego dziedzictwa może wpływać na podnoszenie atrakcyjności miejsc docelowych. To takie moje założenie. Zobaczymy, co z tego na jakie pytania nam się uda odpowiedzieć, ale przechodząc już do pierwszego pytania, szanowne panie ekspertki, mam prośbę o rozwinięcie pierwszego celu, czyli w jaki sposób organizacja wydarzeń może się przyczyniać do tego właśnie, w jaki sposób współtworzyć to dziedzictwo i żeby było to z korzyścią dla lokalności. Bardzo proszę, może A mogę pani zacząć? Ewo. Oczywiście. Bo ja chciałam tak filozoficznie zacząć. Jasne. Proszę Państwa, co to jest spotkanie, co to jest konferencja, co to jest kongres, co to są targi, co to są imprezy, które organizujemy. Spotkanie ludzi, na których się rozmawia. Język jest jedną właśnie z tych tradycji czy dziedzictwa niematerialnego. Ale to, że ludzie się spotykają, że się zjeżdżają, że rozmawiają, wymieniają myśli, dyskutują, spierają się, jak myśmy się tutaj, prawda, przygotowując się do tego panelu, spierały i dyskutowały. Dokładnie. Tylko że z tej wymiany myśli wyrasta nowy trend, wyrasta nowe dziedzictwo, wyrasta myśl, która za chwilę może być czymś, co stanowi o naszym życiu. Ja wiem, to mówię bardzo górnolotnie, ale dla mnie po prostu głównym zadaniem spotkań, imprez, które my organizujemy, to jest rozmowa, wymiana myśli, tworzenie czegoś nowego, tworzenie jakiejś nowej idei. I po to się spotykamy, jesteśmy zwierzętami stadnymi. O to chodzi, oczywiście. Bardzo Bo ty, proszę. Ewa, patrzysz na to z punktu widzenia organizatora, prawda? Czyli masz bardzo takie spojrzenie, jak to ty konkretne. Natomiast moje spojrzenie jest spojrzeniem troszeczkę szerszym, bardziej ogólnym, jest spojrzeniem z punktu widzenia miasta i tego, po co nam są w ogóle kongresy w tym mieście, prawda? I teraz to jak na to patrzę, spotykają się jak gdyby dwa moje rozumienia tego tematu. Pierwsze rozumienie jest takie, że kongres jest postrzegany jako impreza zamknięta dla specjalistów, bardzo zwykle bogatych branż, która generalnie nic nie wnosi dla miasta, prawda? Albo nie musi wnosić. I takie rozumienie nastawia do kongresu w sposób może nie do końca wrogi, ale załóżmy obojętny albo czasami nawet nieprzyjazny mieszkańców, czyli tą społeczność, która mogłaby być beneficjentem z tego spotkania, ale nie jest, no bo po prostu ona jest jakby wykluczona. Drugie rozumienie tematu
dziedzictwa wynika z trendu, o którym dzisiaj była dużo mowa, czyli jakby poszukiwania sensu w tym, co robimy, co przynosi też dużo szkód. I jeżeli podróżujemy, zadajemy sobie pytanie, po co podróżujemy, prawda? Czy to zmieni w jakiś sposób nasze życie, czy tylko wyprodukujemy ten ślad węglowy i będziemy mieć ze sobą poczucie, że tylko szkodzimy. Więc jakby to poszukiwanie sensu, poszukiwanie czegoś pozafinansowego, poza taką korzyścią czy przyjemnością, właśnie poszukiwanie wartości, napędza nas do podróżowania i też ten trend tej turystyki takiej, która teraz się nazywa chyba modnie regeneratywną, czyli właśnie, żeby ten świat wokół zmieniać pozytywnie, przeniósł się też do Majsa, prawda? Czyli spotkania. Też okazało się, że można zmusić organizatorów, żeby te spotkania też zmieniały pozytywnie świat, w którym przebywają, żeby nie były takie zamknięte. Więc moje spojrzenie jako spojrzenie miasta to jest i moja rola jest taka, żeby zmusić organizatorów do myślenia w ten sposób, bo to nie jest oczywiste. Mimo że jest to duży trend i duża taka siła, no to jeszcze nie jest to takie oczywiste. Jasne. Pani Magdała, pani spojrzenie na ten Znaczy, temat jest, te zagadnienia są tak ogólne, że moglibyśmy pewnie 6 godzin na ten temat rozmawiać. Ale jest kilka jakby aspektów. Pierwszy aspekt to jest oczywiście taki, że co do zasady Europa, jej głównym założeniem jest wymiara doświadczeń kulturowych i promowanie czy pielęgnowanie różnorodności. W związku z tym samo organizowanie kongresów, konferencji ma za zadanie również eksplorowanie i poznawanie tych nowych miejsc i poznawanie tej różnorodności. Więc w idei podróżowania, również podróżowania biznesowego jest poznanie tej różnorodności. Nie da się w tej różnorodności zanurzyć, nie da się jej chronić, jeżeli jej nie poznajemy. Musimy ją rozpoznać, musimy jej doświadczyć. W związku z tym organizacja wydarzeń co do zasady zawsze zawiera taki element, że promujemy to lokalne dziedzictwo i materialne i niematerialne, zapoznajemy z tym lokalnym dziedzictwem uczestników. To jest ten pierwszy aspekt. Drugi aspekt, bardzo taki, bym powiedziała, praktyczny i partykularny, jest taki, że infrastruktura dziedzictwa kulturowego nie jest w stanie istnieć bez turystyki. Nikogo nie stać dzisiaj na to, żeby utrzymywać zabytkowe obiekty bez celu, jakim jest ich odwiedzanie. To znaczy turyści i również turyści biznesowi najzwyczajniej w świecie kontrybuują w tym, żeby to dziedzictwo, szczególnie materialne, mogło przetrwać, mogło być konserwowane, mogło być utrzymywane i mogło służyć przyszłym pokoleniom. W związku z tym zrównoważony rozwój owszem, ale spotkania tylko i wyłącznie zdalne spowodują, że wszystko to tak jak spotykamy się dzisiaj na zamku. Czy zamek może funkcjonować, czy miasto stać na to, żeby go utrzymać w 100%, jeżeli nie będzie tu szkoły, jeżeli my tutaj nie będziemy przebywać, jeżeli tu turyści nie będą przychodzili? Nie stać na to. I zresztą po co utrzymywać dziedzictwo kulturowe, jeżeli nikt go nie będzie oglądał i odwiedzał. W związku z tym jest też taki niezwykle praktyczny aspekt tego, że wszystko to, co my robimy, przekłada się na jakieś szersze dobro. Generalnie uczestniczenie w tworzeniu wydarzeń związanych z turystyką biznesową przede wszystkim ma na celu podtrzymanie jakiegoś łańcucha wartości, bo i idea, i myśl, i nowe kontakty, i networking, i idee, które mają sprzyjać rozwojowi świata, ale też te praktyczne rzeczy jak zanurzenie się w dziedzictwie, to wszystko jest łańcuch wartości. Więc my tworzymy jakieś dobro. I z tego punktu widzenia wszystko, co robimy, służy nie tylko uczestnikom tych wydarzeń, ale też jest skierowane na zewnątrz. I wreszcie są takie wydarzenia i biznesowe, i kulturowe, które są trwałym dziedzictwem jakichś obszarów czy miast, które w sposób trwały kształtują czy politykę danego miasta, czy też wręcz politykę gospodarczą państw. Najlepszym przykładem, tutaj może nie najlepszym, ale jednym z wielu przykładów na pewno jest Lisbon Summit, Web Summit w Lizbonie, które co roku gromadzi około 70 000 uczestników, które jest wydarzeniem biznesowym nakierunkowanym na nowoczesne technologie i które tak naprawdę od wielu już lat jakby tworzy tak naprawdę kierunek rozwoju gospodarczego Portugalii i przekształciło Portugalię z kraju, który w dużej mierze utrzymywał się z turystyki, w kraj, który stał się obok Estonii jednym z najważniejszych centrów inwestycji w nowe technologie i który dzisiaj jest miejscem zamieszkania ogromnej grupy tak zwanych cyfrowych nomadów. Tak? Czyli jedno wydarzenie całkowicie zmienia sposób funkcjonowania całego państwa.
I tutaj mamy takie bezpośrednie przełożenie, które no dzisiaj rozpoznawalność tego wydarzenia, marka tego wydarzenia i bez wątpienia już jest dziedzictwem Portugalii i tworzy i rozwija cały kraj. Więc nie będziemy oczywiście wymieniać tych wszystkich rzeczy, ale mamy też takie eventy, nie wiem, jak w Krakowie bombę megabitową, gdzie mamy bardzo ciekawy przykład, jak wykorzystujemy niematerialne dziedzictwo, jakim jest oczywiście twórczość Stanisława Lema, jego myśl, futurologia, wszystko to, co się wiąże też z bardzo silną polską pozycją, czy literatury polskiej na świecie, właśnie science fiction, czy futurologicznej, ta rozpoznawalność międzynarodowa Lema. Lem do dzisiaj jest ciągle najbardziej poczytnym polskim pisarzem za granicą. Wykorzystujemy kontekstowo, czyli jednak ten patronat intelektualny i temat, którym się zajmuję, pokazuje ideę samej konferencji, która znowu skupia się na nowych technologiach, na styku tego, co jest posthumanizmem, pewną myślą filozoficzną, adaptowaniem do tej ciągle zmieniającej się rzeczywistości. Więc jak mówię, zagadnienie jest bardzo obszerne i boję się, że możemy nie utrzymać kierunku. Mam nadzieję jednakowo, że utrzymamy. Coś pani chciała dodać, pani Małgosiu? No, znaczy przyszło mi do głowy tylko tyle, że właśnie budowanie marki miasta, prawda? O, Trzeba, znaczy można ją budować, czy trzeba ją budować również przez wydarzenia i no, trzeba myśleć też o tym, co jest silną stroną w danym mieście, bo tak jak Portugalia, podejrzewam, że gdyby była jakimś krajem nieatrakcyjnym turystycznie, gdyby nieprzyjemnie było tam po prostu przebywać, to by tam cyfrowych nomadów nie było, prawda? Więc jakby wykorzystując swoje atuty, można tą markę w jakiś sposób popchnąć i tak jak mówiłaś o bombie megabitowej, to mi się skojarzyły z kolei targi książki, nie? No właśnie. Ja się z Jak wami targi absolutnie możemy zgadzam, bo angażować? tylko to też musi zgrać się wiele elementów razem, żeby to zadziałało. Bo nie wystarczy stworzyć jedną imprezę, jakakolwiek ona byłaby świetna. To musi być jeszcze jakiś genius loci, to musi być jeszcze jakiś taki moment, kiedy ludzie wychodzą i chłoną atmosferę miasta, coś się dowiadują więcej, odkrywają coś więcej. Ja myślę, że żeby stworzyć taką właśnie tradycję, takie coś, taki summit, to nie dość, że lata pracy, to jest powiązanie setek różnych nitek i dobrej woli bardzo dużej ilości instytucji, ośrodków, prawda? Dużo łatwiej jest może to kreować z punktu widzenia miasta czy instytucji miejskiej, bo do tego są one przeznaczone, prawda? Czy mają też i środki. Firmy prywatne działające na miejscu mają troszeczkę inne spektrum i inaczej na to patrzą, jakkolwiek nie są zaangażowane w kreowanie tego, co się dzieje w mieście. Ale to jest nasza wspólna praca, żeby coś takiego osiągnąć. Ja myślę, że Kraków w tej chwili jest na świetnej drodze do tego, żeby stać się właśnie takim drugim Lisbon Story. Jeżeli tego nie... O właśnie, szukam ładniejszego słowa. Jeżeli tego nie wykorzystamy teraz, to rzeczywiście stracimy ogromną szansę, ale musimy bardzo, bardzo o to dbać. A ja mam takie pytania a propos, jeśli mogę, właśnie do konwencji, do pani Małgosi, bo generalnie rzecz biorąc mówimy, że te eventy biznesowe mają wpisywać się w pewną politykę zrównoważoną, chociażby Krakowa, prawda, zrównoważonej turystyki i też wspierać wizerunek miasta historycznego, miasta nowoczesnego, miasta, gdzie się odbywają innowacje. Czy w takiej sytuacji wszyscy zleceniodawcy są pożądani? Na przykład, załóżmy, organizator, który chce zrobić u nas na przykład targi... Kongres hodowców krów czerwonych albo... Tak, jakiś na przykład krów czerwonych albo jakiś tam, nie wiem, szynszyli, właśnie hodowli albo czegoś takiego. Czy generalnie miasto jest otwarte na to, czy też chcemy się specjalizować w czymś, żeby generalnie rozpoznawali nas na świecie jako destynację na przykład, nie wiem, kongresów medycznych? Poczekaj. Znaczy ja tylko powiem o jednym aspekcie, że dzięki dobrej znajomości z autorem polityki, panem profesorem Walasem, mamy zagwarantowane, że przemysł spotkań jest uznany za strategiczny kierunek rozwoju dla Krakowa i to jest moją legitymacją do działania i generalnie wszystkim mówię, że to, co robię, jest bardzo ważne w mieście, co generalnie też nie jest żartem, bo ostatnio naprawdę z ogromnym, nie wiem czym, smutkiem, złością, różnymi uczuciami słucham dyskusji o turystyce w Krakowie, która przechodzi jakiś kryzys, albo tylko w mojej bańce na Facebooku, może jakąś chorobę dziecięcą, nie wiem.
po prostu... Znaczy przejmuję się, no bo żyjemy w mieście turystycznym i tak jakbyśmy co chwileczkę budząc się rano odkrywali, ojejku, jesteśmy miastem turystycznym, a tu jest tyle turystów, źle mi się tutaj mieszka, wyprowadzę się. Więc generalnie jakbyśmy nie wiedzieli po prostu w jakim mieście żyjemy, więc to jest dla mnie smutne. Natomiast pocieszam się, że turystyka biznesowa, konferencyjna nie jest w ogóle kontrowersyjna. I żaden kandydat chyba nie powie, że turysta biznesowy, trzeba go wyrzucić. Ale to może jeszcze nie rozmawiałam, nie wytłumaczyłam mu tego jeszcze. W każdym razie, jeśli chodzi o to pytanie, to to są jakby dwa poziomy myślenia o tym. Z punktu widzenia Biura Kongresów i z punktu widzenia miasta, ja wiem, że dla każdego organizatora jego wydarzenie jest absolutnie najważniejsze, to jest jego dziecko, to jest jego po prostu, no to jest pępkiem świata, prawda? On chce, żeby być zaopiekowanym, żeby był pan prezydent osobiście, żeby no było po prostu prestiż, tip-top i creme de la creme. Także niezależnie od tematyki, czy to są choroby świń, czy to jest hodowla krów czerwonych, czy to są jakieś różne niszowe tematy, prawda, hodowla ziemniaka była, hodowcy kun, prawda, dużo prawda, mamy z tego śmiechu czasami, ale tylko po prostu dlatego, że się na tym nie znamy. No nie jesteśmy specjalistami od tych wszystkich spraw, natomiast to jest wymiana wiedzy i to jest know-how i generalnie za chwileczkę wszyscy będziemy chcieć pić mleko prosto od krowy, prawda, i mieć marchewkę, która ma dużo karotenu i jest wyhodowana bez nawozu. Także absolutnie wszystkie konferencje opiekuję ja. Natomiast jeśli chodzi o te takie drivery, o których mówiła Magda, to jest zupełnie inny temat, bo wsparcie miasta dla tych takich wszystkich konferencji to są pieniądze rzędu, nie wiem, 5, 10, 15 tysięcy na jedno wydarzenie. A wydarzenia takie drivery, to już mówimy o milionach, nie? Żeby takie wydarzenie przyciągnąć, żeby nadać mu rozgłos, sławę i impet, tak jak mamy Open Eyes, no nie? No, to jest chyba coś takiego. Tak, to zdecydowanie są dwie kategorie eventów. Jedne, które są robione z punktu widzenia czysto gospodarczego, czyli są odpowiedzią na taką politykę miasta, która w ogóle ma sprzyjać rozwojowi turystyki biznesowej. I to są tak zwane incentives, czyli mamy jakiś system zachęt, które przyciągają tych inwestorów, ale traktujemy ich jak inwestorów. To są inwestorzy, którzy przyjeżdżają do miasta, wydają swoje pieniądze, kontrybuują w gospodarce miasta, przynoszą Krakowowi wielomiliardowe zyski rocznie i to jest ten jeden aspekt. I w tym aspekcie potrzebne jest na przykład takie rzeczy jak inwestycje prywatne, jak targi w Krakowie, czy inwestycje publiczne, jak centrum kongresowe. My po prostu musimy tworzyć infrastrukturę, bo inaczej ten biznes się nie będzie kręcił. I jest aspekt drugi, czyli właśnie ten aspekt kształtowania polityki miasta i wizerunku miasta. I to jest, wydaje mi się, w Krakowie niewystarczająco wykorzystane narzędzie, czyli miasto powinno mieć tak zwane swoje kongresy. Na pewno takim kongresem miejskim, wspieranym, ale moim zdaniem niewystarczająco strategicznie, bez głębokiego wpływu na działalność programową jest Open Eye Economy. To na pewno jest jakaś wizytówka miasta i powinna się rozwijać. Na pewno taką raczkującą ciągle jeszcze konferencją, która powinna być w zupełnie innej skali, robiona jest konferencja profesora Wolasa, czy Historical Cities, które dla Krakowa ma ogromne, kolosalne i wielkie znaczenie i powinna po prostu mieć wymiar, no powinno być 2 zera tam dopisane i wtedy byśmy pociągnęli ten wątek w budżecie. Na pewno są takie konferencje, które wpisują się w strategiczną politykę i które nie wymagają wsparcia miasta, ale które wymagają bardzo trwałego zaangażowania miasta, takiego powiedziałabym intelektualnego jak Digital Dragons, czy właśnie ABSL. Ale są też konferencje, które miasto powinno inkubować i na pewno takim obszarem w Krakowie niezagospodarowanym wystarczająco dobrze jest life science. No Kraków jednak ma jeden z kluczowych klastrów krajowych, jakim jest life science, który jest osią i narzędziem rozwoju Krakowa i Kraków tego aspektu styku nauk o życiu, medycyny, biotechnologii itd. nie wykorzystuje w opowiadaniu o sobie. To nie jest jego... No i to jest na przykład Zapraszam na targi Eurobiotech, na kongres Eurobiotech w czerwcu. W Krakowie brakuje, więc ten aspekt, Kraków jest beneficjentem swojej atrakcyjności, ale ciągle jeszcze w sposób strategiczny i mądry nie uprawia polityki, która mogłaby intelektualnie wykorzystać ten element do rozwoju. Ja myślę, że tutaj wrócę jednak do tematu, bo jeszcze stoimy, prawda, w obliczu wyborów, które wszyscy przeżywamy i co będzie dalej w przyszłym tygodniu, co się z nami stanie. Szczególnie właśnie w kontekście
zrobienia z turystyki ONGRO, zrobienia takiego wrednego, czarnego luda, który wszystkiemu jest winna. Wszystkiemu jest winna, wszystko całe złoto jest z tej turystyki, z tego, prawda, overturizmu i tak dalej. I po diabła nam jeszcze kolejni goście w Krakowie, którzy będą na wielkie kongresy przyjeżdżać i będą nam robić tłum na rynku. Taka jest mniej więcej narracja. I to mnie się wydaje, że naszym ogromnym zadaniem, mówię teraz z punktu widzenia prywatnego przedsiębiorcy, który od prawie 30 lat zmaga się z tym tematem, funkcjonuje za swoje i walczy za swoje własne pieniądze i nie neguje swojej odpowiedzialności także za miasto i za gospodarkę tego miasta, prawda? Natomiast jeżeli nie stworzymy naprawdę dobrej platformy porozumienia, komunikacji pomiędzy miastem, Convention Bureau, organizacjami turystycznymi, a prywatnymi przedsiębiorcami, którzy, że tak powiem, pazurami wydzierają codziennie organizację tych wydarzeń, to naprawdę daleko nie zajdziemy, bo my przez 30 lat stworzyliśmy jako firma największe targi stomatologiczne w tej części Europy. Targi książki są największą imprezą tego typu też w tej części prawie że świata. No przesadzam, ale w każdym razie są to wydarzenia ważne i istotne. Bardzo bym chciała, żeby wokół tych wydarzeń skupiały się także inne podmioty, miasto, organizacje. A właśnie jakie? I tylko razem możemy stworzyć naprawdę wydarzenie. Bo to, że my zrobimy sobie targi książki, czy targi stomatologiczne, czy jakiekolwiek, to nie jest tylko nasz interes. To jest interes miasta. Oczywiście. Bo my dokładnie liczymy także swój impact na... Natomiast bardzo poważnym problemem jest to pytanie, które pojawiło się, prawda, w drugim. Znowu wracamy, co lokalne społeczności z nas mają, prawda? Dokładnie. Oprócz tego czarnego luda, który im strasznie przeszkadza. I to jest wielki problem na przykład w tej chwili, przed którym my stajemy jako Expo Kraków. Wiem, bo rozmawiałam niedawno z zarządem Tauron Areny. Podejrzewam, że z ICE-em jest bardzo podobna sytuacja. Wokół naszych obiektów, które powstały 10 lat temu, prawda, na wolnych przestrzeniach, nagle narosły gigantyczne osiedla, które nas ścisnęły, praktycznie zdusiły dookoła. I teraz pytanie, co my oferujemy tym mieszkańcom tych osiedli, którzy patrzą na nas wilkiem, nie patrzą na to, że wprowadzili się do mieszkania, które jest 20 metrów od centrum, w którym wiadomo, że się dzieją imprezy, mają pretensje do nas o wszystko, o korki, o ruch, o wzmożoną cyrkulację wszystkiego dookoła, prawda? A my tak naprawdę się tylko bronimy. Próbujemy zrobić jakąś choinkę, wspólne śpiewanie kolęd prawda, z okazji świąt, jakieś pomysły, żeby tych ludzi obłaskawić. Ale dla nich my jesteśmy wrogiem. Tak, tylko to jest... Psychika ludzi, no bo to mi nasuwa na myśl, że tak samo było, jak powstawały bloki wokół areny. Dokładnie to zarząd areny już antycypował problemy, mówi, zaraz będą protesty, że świecimy im LEDem w okna. Ja mówię, no ale przecież chyba widzą, gdzie kupują to mieszkanie. No ale to właśnie tak nie działa. Tak samo ludzie, którzy nawet mają koło lotniska domy, tak? Teraz będą konsultacje, tak. żeby zwiększyć ciszę nocną, przedłużyć, co też może wpłynąć na ruch lotniczy. Ale słuchajcie, bo w tym możemy tak kontekście moje dyskutować pytanie, bardzo... w jaki To jest sposób kwestia po można prostu zaangażować te lokalne społeczności? Czy jest taka możliwość? Ale ja myślę, że trzeba zacząć raczej od tego, że nasza branża to jest taka branża, która skupia bardzo dużo wątków, bardzo dużo różnych działalności, prawda? Od transportu, gastronomii, czegokolwiek. Oczywiście. I skoordynowanie, żeby w tym mieście funkcjonowały te wszystkie elementy w miarę poprawnie, chociażby głupie plany zagospodarowania przestrzennego, prawda? Głupie, nie głupie, kluczowe. Ale chociażby od tego. Dlaczego cały kwartał miasta ma obsługiwać jedna mała ulica? My tego nie zrobimy. My tego mieszkańcom nie wytłumaczymy, dlaczego do Ajsa nie można dojechać tylko jedną malutką dróżką pomiędzy blokami, prawda? To jest rola miasta.
Oczywiście. Znaczy właśnie wyjęcie jednego elementu z tej układanki powoduje, że wszystko zaczyna się sypać i walić, ale to też pokazuje, Jest to efekt domina, nie? Tak, jest to efekt domina i to też pokazuje, jaką interdyscyplinarną dziedziną jest turystyka, co mnie z kolei prowadzi do myśli, o której Magda mówiła, że wybranie takiego wydarzenia dla miasta, które byłoby takim driverem, jest dlatego trudne, że to wymaga od nas, w sumie nie wiem od kogo, na pewno ode mnie, ale też od ludzi, którzy by mieli o tym decydować, ogromnej wiedzy o mieście, ogromnej. I to wydaje mi się, że w ogóle budowanie tego dziedzictwa i jakby dbanie o nie też po prostu wymaga ogromnej znajomości miasta, różnych jego aspektów. Trzeba znać uczelnie, silne kierunki, osobowości, ludzi, którzy działają, którzy są znani. Czasami więcej o nas wiedzą za granicą niż my u siebie sami na własnym podwórku, prawda? Ponieważ się tym nie interesujemy. Tak samo to nasze dziedzictwo, folklor czy inne atuty są bardziej ciekawe, okazuje się, dla ludzi za granicą, bo oni nas proszą, że oni chcą zespół taki czy śmaki. Naprawdę? Okazuje się, że dla nich to jest mega atrakcyjne, bo właśnie to jest lokalne. Więc my musimy się bardzo otworzyć na to, co mamy po prostu za drzwiami. Zdecydowanie też tak uważam i myślę, że właśnie zaangażowanie, i tutaj też moje pytanie chociażby do pani Magdy, bo jest to, pani w kulturze działa już od nie wiem kiedy, ale generalnie przez te wszystkie funkcje i wiceprezydentki do spraw kultury myślę, że zetknęła się pani z różnymi grupami interesów i jakie tutaj w tym kontekście właśnie tego dziedzictwa widzi pani te kluczowe grupy, które mogą wspomóc, nie? Tworzenie tej pozaekonomicznej wartości dodanej dla społeczności lokalnej na przykład. Mnie się wydaje, że jednym z takich istotnych aspektów budowania interesariuszy, ale też takich ambasadorów czy osób popierających, to jest pewnego rodzaju otwartość. W tej chwili jednak jest tak, że są różne grupy, które szukają jakiejś oferty spędzania czasu wolnego. I widzę wyraźnie, jak funkcjonuje to nawet u mnie w Alverni Planet, jak kolosalna jest zmiana nastawienia do obiektu, który dla wielu jest centrum po prostu jakimś podziemnym NATO albo więzieniem CIA, albo w zasadzie nie wiadomo czym, prawda? Jest studiem filmowym, ale od momentu, w którym uruchomiliśmy ścieżkę edukacyjną, która skierowana jest do dwóch grup, czyli do młodzieży szkolnej i do seniorów, to można przyjeżdżać w grupach zorganizowanych, ale to jest po prostu jakby ścieżka edukacyjna, a nie otwarte zwiedzanie, to bardzo właśnie wyraźnie widzę taką kolosalną zmianę w otoczeniu. Znaczy wszystkie te gminy ościenne już były w wersji wszystkie szkoły, a teraz mamy drugi obiekt, czyli wszystkie gminy ościenne przyjeżdżają w wersji seniorzy. I faktycznie oprócz tego, że jest też bardzo dużo wycieczek z Krakowa i z Katowic, to jednak bardzo wyraźnie widać, że tworzy się jakaś społeczność, która przez fakt uczestnictwa, możliwości zobaczenia tego miejsca, które jest całkowicie jakby zamknięte, myśmy tylko raz byli na Dniach Małopolski jako obiekt otwarty do zwiedzania, no jednak wzbudza szalenie dużo życzliwości. I wydaje mi się, że takimi elementami budującymi poparcie i zainteresowanie takimi miejscami jest tworzenie takiej dodatkowej oferty, która wymaga oczywiście wielkiego wysiłku od organizatorów, która będzie do tych grup, i to jest zwykła płatna oferta, ona nie musi być nieodpłatna, nie musi być całkowicie misyjną działalnością, ale taka oferta, która ma element właśnie edukacyjny, która tłumaczy, kim jesteśmy, co robimy, z jakich elementów składa się to robienie, kogo to przyciąga, dla kogo jest skierowane, jak kontrybuuje. I taka opowieść o sobie samym powoduje, że jednak nasze doświadczenie jest takie, że naprawdę jakby nikt nic nie wie, prawda, o produkcji filmowej i o funkcjonowaniu studia filmowego, dlaczego to takie duże, czemu. I po takiej 1,5-godzinnej ścieżce edukacyjnej ci ludzie wiedzą, rozpoznają, jak rozpoznają i wiedzą, jak rozumieją, to ich nastawienie staje się z podejrzliwego zamieniania się na życzliwe. Więc wydaje mi się, że czasami takie bardzo proste działania mogą sprzyjać budowaniu faktycznie relacji. No ale wiemy, że my ten problem z zaufaniem i z życzliwością jakby mamy. To znaczy to jest głęboki kryzys społeczny, który przychodzimy i on nie jest jakby charakterystyczny tylko dla Krakowa, tylko dla całego kraju. Mamy najniższy wskaźnik zaufania społecznego w Europie.
I na pewno to jest zagadnienie, z którym się po prostu musimy zacząć mierzyć. I nie da się z nim mierzyć inaczej niż po prostu otwierając się na dialog. Jasne, oczywiście. Czy któraś z pań chciałaby jeszcze coś dodać a propos tych interesariuszy, których chcecie angażować do tworzenia jakiejś wartości dodanej do swoich eventów? Znaczy ja myślę, że każdy z nas, znowu mówię z punktu widzenia organizatora, czyli praktyka codziennego, to co jest naszą, ja wiem jak sprzedaję, jak próbuję sprzedać naszą ofertę klientom, szczególnie zagranicznym, to coraz większy, z roku na rok jest coraz większy nacisk i zapytanie właśnie na to, co by tutaj specyficznego można zobaczyć, czym ta konferencja, to wydarzenie będzie inne od tego zrobionego w Lizbonie, Paryżu albo w Bangkoku. Ludzie coraz bardziej, to jest moja obserwacja z kilku ostatnich lat, coraz bardziej potrzebują zobaczyć coś nowego, coś oryginalnego, coś w cudzysłowie egzotycznego. I te pytania pojawiają się coraz częściej. Jeszcze parę lat temu, ta pandemia jest taką cezurą, ale powiedzmy sobie, przed pandemią jeszcze takich pytań nie było. To było na przykład widać po cateringach, jak były zamawiane dania czy menu, prawda, na konferencje, bardzo takie ogólne, nijakie i w ogóle ja zawsze się strasznie denerwuję, jak dostaję do zatwierdzenia menu cateringu na konferencję międzynarodową i tam są na przykład krewetki w panierce albo zupa tom kam, jakieś zupy. Dlaczego my nie możemy, prawda, promować tylko swoich lokalnych produktów i na te wydarzenia właśnie to proponować. My uczulamy bardzo mocno naszych podwykonawców, żeby korzystać właśnie jak najbardziej z tej lokalności. Zresztą to jest takie moje osobiste, zresztą u nas w firmie cały zarząd ma na tym punkcie chyba jakieś idee fix. Korzystajmy z tego, co mamy blisko, co jest ciekawe, co jest naprawdę piękne. Ta lokalność to jest po prostu hasło przewodnie i bardzo uczulamy naszych podwykonawców, żeby z tego mocno korzystać, zamiast krewetek w panko podawać kiełbasę lisiecką albo sery górskie, prawda? I to jest doceniane. Jeżeli pozwolicie, to powiem jeszcze o takim ostatniej naszej akcji, z której jesteśmy bardzo dumni i myślę, że wszystkim ona dobrze posłuży. Prowadzimy taką akcję pod tytułem Bleisure. Ten zwrot oczywiście doskonale wszyscy znamy. Połączenie biznesu z czasem wolnym. My to w tej chwili wyciągnęliśmy jakby na sztandary i na nasze pierwsze strony wszystkich publikacji. Jesteś w Krakowie, jesteś na targach biznesowych, jesteś na kongresie, załatwiasz biznesy, ale masz jeszcze czas, żeby zobaczyć, żeby skorzystać z miasta, żeby przejść się po tym magicznym Krakowie, żeby spróbować lokalnej kuchni, żeby pozwiedzać, żeby spotkać się z miejscowymi ludźmi. My przygotowujemy całe takie jakby przewodniki, co możesz jeszcze zrobić w tym Krakowie, bo jesteś bardzo krótko, prawda? Targi trwają powiedzmy sobie tam do godziny 17, muszę dojść do pokoju, coś się ogarnąć i co ja jeszcze wieczorem mogę zrobić. Ostatnio z taką znaną blogerką Kati Płachecka, pewnie młodzież, że będzie to coś mówiło, to nazwisko stworzyliśmy przewodnik kulinarny Posmakuj Kraków, który publikujemy. Każdy może bezpłatnie pobrać. Jest publikowany w internecie, na blogach, nie blogach i widzimy, jak bardzo pozytywny jest tego odbiór wśród naszych klientów. I myślę, że to jest coś, co naturalnie możemy robić. To nie są cuda, to nie jest drogie, kosztuje trochę, ale to się nam zwraca. A przy okazji właśnie promujemy to, co mamy najpiękniejsze i najlepsze. Ale nie podajmy tych krewetek w panko na bankiety otwarcia, dobrze? Jasne. Chyba że są ze stawów suchej. A przy okazji takie rekomendacje, na przykład, które przygotowało Expo, też są fajnym dla mnie wytrychem, ponieważ my jako miasto mamy oczywiście programy zwiedzania miejsc, atrakcji turystycznych, natomiast no, średnio mogę promować konkretne restauracje. Natomiast mogę zawsze klientowi polecić taki fajny przewodnik, który tutaj nasza rekomendowana firma opublikowała, albo na przykład, widzę, że to też jest teraz popularne, że wielu przedsiębiorców publikuje na swoich stronach zaufanych swoich partnerów, prawda, sprawdzonych, czy właśnie, nie wiem, zielonych, no
no, kryteria mogą być No różne. właśnie. Tak, i w ten sposób też tworzymy taką fajną sieć, która no, może gdzieś tam tą lokalność po prostu z cienia wyciągnąć, prawda? Mogłabym prosić o przybliżenie tego pojęcia bank legacy. Co wy robicie w tym kontekście dla zleceniodawców? Bo rozumiem, że chodzi o to, żeby ich zainspirować, co oni mogą zrobić dla lokalnej społeczności. Tak, to znaczy temat jest w ogóle jakby no, nie taki prosty. W teorii jest prosty, w praktyce nie bardzo. Znaczy no nie tak. Natomiast po pierwsze mamy taki kwestionariusz dla tych konferencji, które są przez miasto wspierane i tam wśród kryteriów, które opracowaliśmy już ładnych parę lat temu razem tutaj z branżą, są kryteria dotyczące korzystania z lokalnych firm, z lokalnych usługodawców i dołożyliśmy kryterium właśnie, jaką macie ofertę dla mieszkańców, prawda? I wielu naprawdę organizatorów mówi, ale o co chodzi, co macie na myśli, no nie? No i wtedy po prostu wyciągamy pomysły z tego naszego banku, a ten bank jest tak znaczy to jest po prostu jakby wachlarz możliwości, co można robić w mieście. Od, nie wiem, zaadaptowania zwierzątka w zoo, po przywiezienie książek do Biblioteki Kraków, po jakieś akcje CSR-owe, sprzątanie, sadzenie krzewów. Drzewo oczywiście w Alei Kongresowej jest tylko, prawda, dla kongresów takich bardziej wyróżniających się. Natomiast no, tych aktywności w mieście jest sporo, natomiast naszym celem jest dotarcie już konkretnie do osoby, z którą trzeba się skontaktować. Na przykład wiele pytań mieliśmy o organizację przy okazji kongresów biegu, treningu i potrzebne jest wyznaczenie trasy i przezwyciężenie wszystkich procedur. I teraz już jakby odbijając się od różnych instytucji, nawet też miejskich, trafiliśmy w końcu z rekomendacji i ktoś mi puknął w głowę, mówi, no przecież mamy Fundację Poland Business Run. No i zwróciłam się do pani prezes, która pomoże nam, zrobi nam takie podręczniki, jak zrobić bieg w konkretnych, krótki, bo to nie ma być, prawda, maraton, tylko krótkie biegi, jak zrobić w konkretnych miejscach, jakie procedury, z kim trzeba się skontaktować i jak to praktycznie po prostu załatwić. Także zbieramy takie pomysły, to też wymaga czujności, bo dzisiaj jest to, jutro tego nie ma, ale jest coś innego, więc staramy się coś dla każdego organizatora mieć jakiś pomysł. Jeszcze mi się ten Krakowia Maraton skojarzył. Wiecie, ile było też hejtów w mediach społecznościowych, że miasto zamknięte, że to, że się naprawdę nie możemy się zgodzić, No tak. nawet co do podstawowych rzeczy, że budowanie marki miasta na przykład na dużym maratonie, który jest świetnie zorganizowany, jest czymś dobrym. Nie. To trzeba zawsze po prostu dziurę w całą. Więc jak wyborach złoty będzie środek tutaj znaleźć? Jest to pewnie złożony proces i na pewno wymagający. Trzeba się nie przejmować i robić swoje, nie? Dokładnie, pewnie tak, oczywiście. Myślę, że niedługo będziemy kończyć. Natomiast ostatnie pytanie, co dalej? Jak widzicie Pani dalej tworzenie dziedzictwa, szczególnie tego niematerialnego, żeby tworzyć inspirujące eventy, żeby tworzyć angażujące eventy uczestników, bo o nich trochę mało żeśmy dzisiaj porozmawiali, ale myślę, że poprzedni panel o tym trochę powiedział. Nie słychać? No, przepraszam. No, rozumiem, że złośliwość rzeczy martwych na koniec, ale mam nadzieję, że nasz panel zostanie zapamiętany, ponieważ jest ostatni, a ponoć z psychologii wynika, że zapamiętuje się to, co było pierwsze i ostatnie, więc zakładam, że zostanie zapamiętany, że będzie dla Państwa inspiracją. Zakładam, że wyrobiłyśmy się w czasie, może na koniec jakieś ostatnie Wasze spostrzeżenia na temat tego dziedzictwa, co możemy zrobić jeszcze i jak to powinno dalej wyglądać, bo generalnie rzecz biorąc to pytanie, które z wczorajszej konferencji było Quo Vadis Turystyco, dokąd zmierzamy, jeśli chodzi o turystykę biznesową. Może tutaj wyjdę naprzeciw ostatniego panelu z jutra, bo takie coś ma być, więc może powiedzmy to z naszej perspektywy. Zapraszam. Znaczy z mojej perspektywy, no ja bym chciała wiedzieć jak najwięcej o mieście, znać całą ofertę miejsc lokalnych, miejsc niszowych, miejsc unikalnych, które się nie przebijają do tej głównej narracji. Także mam ambicje, żeby rozmawiać, dowiadywać się, gromadzić te miejsca po to, żeby rzeczywiście no, dla każdego organizatora mieć jakąś propozycję, jakiś fajny pomysł. Także zamierzam po prostu się dowiadywać jak najwięcej. Oczywiście. Czy ja uważam, że żeby być konkurencyjnym, to trzeba trochę antycypować i wydaje mi się, że tak jak w poprzednim panelu rozmawialiśmy o tym zrównoważonym rozwoju,
To bardzo, bardzo istotne dla Krakowa byłoby, gdyby miasto się zdecydowało, trwają takie dyskusje, żeby dla tych dużych miejsc gromadzenia, czyli tak naprawdę dla 3 obiektów, Tauron Areny, targów i Centrum Kongresowego, żeby miasto przeprowadziło proces zmieniania sposobu zasilania, żeby te obiekty były zasilane ogniwami wodorowymi i żeby dzięki temu od razu zaproponować też klientom, że my mamy obiekty, które już w tym założeniu są zeroemisyjne. To są projekty, oczywiście to są problemy, bo takie projekty trzeba zrealizować, to są projekty innowacyjne, nie mają regulacji prawnych w Polsce, ale myślę, że Kraków stać na to intelektualnie i finansowo, żeby taki projekt wizyjny przeprowadzić i żeby ten projekt jako projekt pilotażowy wspólnie z BGK-iem, z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wdrożyć i pokazać, że można być, że tak powiem, beyond, bo dzisiaj bez tego myślenia beyond nie da się wytworzyć ani żadnego trwałego dziedzictwa, ani czego wypromować, ani być konkurencyjnym. Więc ja na przykład widziałabym taki ruch, który mógłby być bardzo wyprzedzający dla krakowskiej turystyki, szczególnie w branży MICE i taki ruch bym wykonała. To jest miód na moje serce. Ja nic dodać, nic ująć, bo to jest najlepsza wiadomość i informacja, jaką dzisiaj usłyszałam. Dziękuję Ci bardzo. Proszę, zostań wiceprezydentem do spraw turystyki w tym mieście. Więc mamy nadzieję, że tak się stanie, Pani Te Magdo. zaklamacje i myślę, że nic więcej nam nie potrzeba. Oczywiście. A ja dodam tylko tyle, że nie wstydźmy się tego, co mamy, bo mamy ogromne szczęście, że mamy Kraków. Zdecydowanie. I po prostu to jest majątek w rękach, które możemy po prostu wykorzystać, tylko go nie zniszczmy i współpracujmy razem, żeby to podgrzewać. I zwróćmy jeszcze uwagę na edukację. Znaczy, żeby edukować młode pokolenie, ciężko się z nimi rozmawia, wiem. Od 20 lat próbuję to robić. Ale myślę, że przygotowanie, edukacja i rozmowa i uczenie młodych pokoleń, przygotowywanie ich do tego zawodu, który jest bardzo specyficznym zawodem, to też jest kwestia dziedzictwa naszego, które zostawimy dalej. Oczywiście. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Bardzo serdecznie dziękuję Paniom, dziękuję Państwu za wysłuchanie. Mam nadzieję, że było to dla Państwa inspirujące i w zasadzie z naszej strony to tyle. Bardzo dziękuję. Ślicznie Paniom dziękuję. Mamy, myślę, że sporo czasu, zgodnie z harmonogramem przynajmniej nadrobiliśmy, wyprzedziliśmy te pół godziny, które nam brakowało. Przejdziemy do dyskusji, do polemik może, do zajęcia stanowiska, ale ja tutaj chciałem jedną małą dygresję, czy prawie anegdotycznie, kiedy kilka lat temu przeglądałem przed pandemią wszystkie oferty lokalne, które są, nazwijmy to, komercjalizowane. Jak popatrzycie Państwo w biurach informacji turystycznej miejskich, mówię to o Krakowie, spotkacie Państwo standard, tak? Auschwitz, Zakopane, Spływ, Kalwaria, Wadowice plus podstawowa atrakcja turystyczna Krakowa, czyli Energylandia i niewiele więcej. Natomiast i to w ofercie tej, nazwijmy to, komercjalizowanej przez pewnie różne lokalne agencje. Ale szedłem wtedy na Airbnb, które jeszcze miało i dopuszczało różne oferty, gdzie pojawiały się kolacje u mieszkańców, gdzie pojawiała się możliwość zrobienia zakupów na targu lokalnym. Jak pójdziemy na Kleparz, jest tam sporo obcokrajowców. Jutro pan doktor Krzysztof Cień-Ślikowski będzie pokazywał także wyniki właśnie takiej oferty dla członków, uczestników kongresów i konferencji. Ale w tych ofertach, które przeglądałem, dwie mnie zaskoczyły i mówię, rany boskie, że nikt na to nie wpadł w Krakowie. Oferta sesji nocnej zabytków. No oczywiście można powiedzieć, każdy sobie to zrobi i nie musi za to płacić, tylko trzeba wiedzieć, co jest poświetlone, z jakiej strony, a więc jakiś zapewne zawodowy fotografik plus osoba znająca znakomicie miasto, o czym mówiła Małgosia, oferował, nie wiem jak jest teraz,
taką usługę, taką ofertę, wychodząc poza te mury zabytkowe. Już kiedyś mi ktoś bardzo się dziwił, to jak to w Krakowie jest winnica. Zostawmy to. Oddaję Państwu głos w odniesieniu do tego panelu, do całego dzisiejszego dnia. Jeśli są pytania, wypowiedzi, bardzo proszę, będziemy mogli. Pan profesor Alejziak. Może. Dzień dobry Państwu. Ja mam jedną refleksję i jedno pytanie, przy czym chciałem je zgłosić też do między innymi pani prezes Włoch, która niestety nas opuściła. Bardzo mi się podobało to, co powiedziała. Otóż wysłuchałem z uwagą wszystkich prezentacji, zarówno w tej pierwszej części, jak i paneli. Gratuluję jakby panelistom. Natomiast przyglądając się tytułowi naszej konferencji, odniosłem takie wrażenie, że my zbytnio skoncentrowaliśmy się na jednym bardzo wąskim zagadnieniu, jakim jest ślad węglowy i emisja. Dlatego, że mamy tytuł Sektor MAIS wobec wyzwań społeczno-gospodarczych. W tej pierwszej części panelowej mieliśmy dyskutować o zrównoważonym rozwoju. Zrównoważony rozwój to jest bardzo szerokie pojęcie, co paneliści zresztą podkreślali. Choćby nawiązując do agendy ONZ-owskiej 2030, mamy 17 celów tego rozwoju, mamy 169 zadań związanych z tym rozwojem. Tam jest zero głodu, tam jest jakość życia, tam jest edukacja, tam jest szeroko pojęta ekologia, a my skoncentrowaliśmy się raptem na śladzie węglowym i wokół tego ta cała... Nie, to niezłośliwe, absolutnie. Ta cała pierwsza część jak gdyby się koncentrowała, więc mamy jeszcze trochę czasu i dzisiaj, i jutro, żebyśmy porozmawiali o innych. No ja jako akademik choćby chciałbym poznać stanowisko w zakresie edukacyjnych wyzwań dla sektora MAIS. Być może powinniśmy porozmawiać także o nowych modelach biznesowych, jakie na tym rynku, w tym sektorze jakby się pojawiają. Wiele z tych wątków pojawiło się ku mojemu jakby zaskoczeniu pozytywnemu bardzo w drugiej części, kiedy zwłaszcza w wystąpieniu pani Sroki i tak jak mówię pani Włoch, pojawiły się te problemy, te wyzwania, choćby związane z jakością życia mieszkańców, związaną z funkcjonowaniem sektora MAIS i tak dalej. Więc mam nadzieję, panie doktorze, że jeszcze na ten temat, że tak powiem, porozmawiamy. A teraz moje pytanie, tylko nie wiem do kogo zwrócone. Jakie widzimy podstawowe wyzwania edukacyjne dla sektora MAIS, czyli jak my mamy kształcić specjalistów przyszłych w tym zakresie jako akademicy i nie tylko. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan profesor Pawlicz. Nie wiem, czy Adam chciałeś odpowiedzieć Wieśkowi, czy pociągnąć wątek, tak? Dobrze. Ja chciałem odnieść się właśnie do tego śladu węglowego, o którym mówił mój przedmówca, bo, przepraszam, bo rozmawialiśmy o tym śladzie węglowym, o sposobach jego mierzenia, a ja jako akademik właśnie przypominam sobie, że w przypadku mierzenia wydatków turystycznych, czyli tego wpływu ekonomicznego, takim kluczowym czynnikiem jest rozróżnienie między wydatkami tych turystów, a nowymi wydatkami związanymi z danym wydarzeniem. Tak? Czyli pytanie jest, czy ci turyści przyjechali specjalnie na to wydarzenie, czy na przykład przedłużyli swój pobyt, czy przyjechali, czy jeszcze kogoś przywieźli, prawda? Jakaś część tych wydatków jest związana z tym wydarzeniem, a jakaś część nie jest. I podobnie, wydaje mi się, jest również ze śladem węglowym, prawda? Ponieważ ci turyści, mówiliśmy o tym, że ten ślad węglowy właśnie mierzony jest właśnie w tych hotelach, jedzenie, zakwaterowanie i tak dalej. Przecież ci turyści... Ja nie wiem, czy one są czasowo ustawione na... Chyba tak. Na... To jest... Przesadziłem. Wydaje mi się, że przecież w odróżnieniu to mierzenie śladu węglowego
w odróżnieniu od mierzenia wydatków nie ma tej ograniczenia obszarowego, bo jak mierzymy wydatki, to interesują nas nowe wydatki, nie wiem, w mieście, w województwie, w kraju, a w przypadku śladu węglowego tak naprawdę wszystko idzie do naszej wspólnej atmosfery. I ci turyści przecież, gdyby nie przyjechali gdyby zostali w domu, oni również by jedli, zjadali mięso czerwone, mięso inne i w związku z tym wydaje się, że można by się zastanowić, czy powinniśmy w tym zakresie ten ślad węglowy w ogóle liczyć. I powinniśmy również się zastanowić, że jak liczymy transport, to czy nie warto połączyć tych badań z badaniami wpływu ekonomicznego. Czy nie zapytać ich, czy oni przyjechali specjalnie na kongres, czy przedłużyli ten wyjazd i wówczas ten ślad węglowy związany na przykład, nie wiem, z transportem, który był kluczowy, z tego co pamiętam, to można byłoby policzyć jedynie jakąś jego część. Podobnie jak w przypadku tych wydatków. To tylko taka uwaga teoretyka odnośnie metodyki liczenia. Oczywiście dziękuję bardzo. Obu panów wypowiedzi są cenne. Myśmy wczoraj zakończyli, tutaj pani Kasia o tym mówiła, próbując odpowiadać na pytanie Quo Vadis turystyka, okazuje się, żeśmy nie znaleźli odpowiedzi na to pytanie, tak? I że jeszcze nas czeka bardzo wąsko tematyczna pewnie, czy wiele debat, które by pozwoliły na rozstrzygnąć to, o czym mówi pan profesor Pawlicz, czy o czym mówi pan profesor Alejziak, bo myślę w tym kontekście edukacyjnym, pozwolę sobie zabrać głos, czy wyrazić co mamy przecież, czy mieliśmy, skończyła się sektorowa Rada do Spraw Kompetencji, jako jej członek były, bo Rada już się skończyła, mogę z całą świadomością i odpowiedzialnością za słowa powiedzieć, popełniła jeden od początku podstawowy błąd. Sektorowa Rada dotyczyła gastronomii, hotelarstwa, pilotów i przewodników i Bożenka czwarta i obsługa ruchu turystycznego. Tych czterech, ale nie dotyczyła przemysłu spotkań, nie dotyczyła rozrywki, która się gdzieś tam w tym wszystkim wiąże. Więc myślę, że to są jeszcze pewnie przed nami. Myślę, że pewne rzeczy nam jutrzejsi prelegenci i właśnie panel, wyzwanie przed panem redaktorem Karalusem jest duże, pokażą stanowisko tej branży. Czy inne pytania, wypowiedzi państwa, wątpliwości? Bardzo proszę. Pani. Nie, jednak. Jeśli można o tej edukacji, gdybym się mógł odnieść, w jakim zakresie edukować. Ja powiem jako praktyk. Mi się bardzo to wydarzenie podoba. Dostałem na wstępie torebkę z jakimiś materiałami. Czy ja tego potrzebuję? Nie wiem. Jeżdżę, znaczy nie chcę, żeby to było odbierane jako krytyka, tylko właśnie jako konieczne pole do edukacji. Jeżdżę na różne konferencje, dostaję takich materiałów bardzo dużo. Czy ich potrzebuję? Niekoniecznie. Moim zdaniem jednym z podstawowych obszarów do edukacji, jeżeli chodzi o organizowanie eventów, jest digitalizacja. Nie mówię tego dlatego, że to jest moja branża, tylko mówię to dlatego, że no, wpływałoby to na ekologię, wpływałoby to na koszty. Tu ktoś z występujących wspominał o tym, że utylizacja materiałów, które zostają po takich konferencji, to są duże koszty. Być może nie potrzebujemy tych materiałów otrzymywać, być może można to zdigitalizować, na przykład w takiej formie bota, jak pokazywałem. Ktoś mógłby więc zarzucić, no ale bot też zostawia ślad węglowy, bo wielkie korporacje takie jak Meta też zużywają dużo energii, przetwarzają naszą gospodarkę, ale nie oszukujmy się, my i tak z tych rozwiązań będziemy korzystać. Każdy ma telefon, każdy ma aplikację, nikt i tak będą wszyscy z tego korzystać. Więc tutaj moim zdaniem jest to w pewien sposób ograniczenia czy śladu węglowego, czy jakiegoś wpływu na środowisko. Więc ja tu widzę potencjał ogromny do edukacji w zakresie digitalizacji wśród wszystkich osób, które zajmują się organizacją eventów. Dziękuję bardzo. Oczywiście też punkt widzenia cenny i oczywiście ma pan rację. Jeszcze sobie przypomniałem, mówiąc w kontekście zrównoważonego rozwoju,
mierników i wskaźników jest taki silny ośrodek Future Institute pani Hatalskiej, który poszedł, nie tylko analizuje X trendów globalnych, co pozwala każdej branży popatrzeć, jak się w nim mieści, ale który liczył w kontekście 2030 roku, gdzie świat znajduje się z tymi wskaźnikami. I wiele tych wskaźników oznacza, że myśmy się cofnęli, a nie poszli do przodu. Także też miejmy do tego wszystkiego pewien dystans. Ktoś jeszcze? Pan profesor Borkowski, bardzo proszę. Ania Jędroch. Dobrze. Ja ad vocem dwójce kolegów chciałbym może odpowiedzieć. Przez lata tu w tej szkole turystyki i ekologii mówimy o zdrowej przestrzeni odwiedzanej. I głośno i wyraźnie mówimy, że dobra wolnej ręki, jak woda i powietrze, z każdą chwilą stają się coraz mniej wolnej ręki. I to, o czym dzisiaj było, przekłada się, że przyjdzie nam za to płacić. Już płacimy opłaty emisji dwutlenku węgla. To, że nie wystawiamy rachunku tym, którzy wysyłają w kosmos rakiety albo na inny kraj, które trzeba zeszczeliwać, a to skutkuje na przykład potem opadem takim, a nie innym wody w Dubaju, bo to jest efekt kondensacji pyłów po ataku Iranu na Izrael w powietrzu atmosferycznym i spłukało akurat Dubaj. Powinno powietrze pójść w inną stronę, ale dmuchnęło w tamtą stronę. To jest jedna rzecz. Dlatego ten temat jest tak istotny, bo to daje ten wskaźnik wpływu na środowisko. Oczywiście wiąże się to z edukacją tak społeczeństwa obecnego i kolejnych pokoleń. Dlatego dzieje się to w tej szkole. Natomiast panu profesorowi chciałbym odpowiedzieć, że od 2003 roku w Krakowie trwają badania Krakowa, przyjazdówki do Krakowa i do Małopolski, gdzie jest wielokrotny wybór celu przyjazdu ze wskazaniem celu głównego. I tam jest właśnie ten kongresy, spotkania, edukacja, biznes. W związku z tym, aglomerując, a próba jest wielka, bo to jest minimum 3,5 tysiąca respondentów, z kolejnych paru lat można zrobić ten kondensat, który pokaże strukturę, właściwie pełną metryczkę tych przyjeżdżających. To, że raportowane jest to na stronach Małopolskiej Organizacji Turystycznej i Urzędu Miasta Krakowa jako raport ten podstawowych cech, wcale jeszcze nie oznacza, że taką analizę, o której pan wspomniał, przeprowadzić nie można. Szczególnie, że częścią zespołu, który to analizuje, jest pani profesor Renata Seweryn. W impakcie ekonomicznym uczestniczy pani profesor Jadwiga Berbeka, pan profesor Borodako, pani profesor Niemczyk. Także jak co, to jest mocna reprezentacja Uniwersytetu Ekonomicznego, ale serdecznie zapraszam również i pana do możliwych analiz. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani prezes Anna Jędrocha. Ja się też chciałam odnieść trochę do edukacji. Z punktu widzenia środowiska biznesowego, no to nam brakuje praktyk. Znaczy brakuje nam praktycznego podejścia z tych studentów do problemu organizacji wydarzeń. To, że my dzisiaj żyjemy ESG i transformacją cyfrową, no to jest oczywiste i sami z tym tematem się borykamy, bo nie jest to prosty. Chcielibyśmy, żeby przyszli studenci, którzy to będą wiedzieć, ale przytoczę słowa Krzysztofa Celucha z innej konferencji, bo chyba go nie ma, więc pozwolę sobie
przytoczyć jego słowa. On pracuje również na uczelni niepublicznej i mówi, że jakby wdrożenie nowego tematu, jakby nowego programu nauczania mu przychodzi łatwiej, bo zajmuje mu tylko pół roku, ale na uczelniach państwowych to zajmuje 2 lata. Więc za te 2 lata to my możemy mieć zupełnie inne problemy i to nauczanie dalej będzie nieaktualne. Natomiast myślę, że najlepsza nauka jest przez zrobienie czegoś i tak jak my mamy teraz temat ESG i my się z tym mierzymy, jeżeli przyjdą studenci i zobaczą, jak my się z tym mierzymy, to pewnie łatwiej im to będzie przyswoić niż teorię. A dla mnie jakby totalnym problemem jest to, że ja mogę mieć studentów na staż w określonym miesiącu, a wtedy, kiedy ja potrzebuję, to oni nie mogą przyjść, bo oni muszą zaliczyć obecność obowiązkową na zajęciach. I w związku z tym ja mam w przyszłym tygodniu fantastyczny kongres, fantastyczny temat dla studentów medycyny i pielęgniarstwa. Po prostu temat, gdzie spotkają się z wybitnymi osobami kreującymi jakby rozwiązania i profile leczenia choroby Alzheimera i w ogóle otępienia. I to jest temat, który wszystkich nas czeka prędzej czy później. Na razie kraj sobie z tym specjalnie nie radzi. Organizacja Światowa przywozi nam gotowy program, narodowy program alzheimerowski, profilaktyki tej choroby. I problem jest taki, wpisowe jak zwykle na tego typu wydarzeniach jest bardzo wysokie, ponieważ wpisowe jest 1200-1500 zł. No skąd studenci mają mieć pieniądze, żeby uczestniczyć w takiej konferencji? Mam wolontariat. Pół dnia pracuję, pół dnia uczestniczę w konferencji. No nie mam ludzi chętnych. Nie mam. Dlatego, że studenci muszą zaliczyć obowiązkowe ćwiczenia gdzieś na uczelni i muszą mieć zaliczoną obecność. Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata, bardzo proszę. Ja z kolei jeszcze ad vocem a propos raportów chciałam tylko nadmienić, przypomnieć i powiedzieć, że Biuro Kongresów co roku bada strukturę spotkań biznesowych w Krakowie. Wydajemy raport przy współpracy zespołu, o którym tutaj pan profesor wspomniał. I ten raport jest dostępny na naszych stronach convention.kraków.pl w materiałach do pobrania. Natomiast jeśli chodzi o badania impaktowe, to są planowane na przyszły rok. Ostatnie były w 2016 bodajże. Pierwsze były w 2014, tutaj Magda mówi, że była ich matką. I one były najcenniejsze, ponieważ jako jedyne pokazywały jaką kwotę, czy nie wiem jak to powiedzieć, że jestem humanistą, ale generalnie ile pieniędzy zostawia uczestnik konferencji, nie ze swojej kieszeni, ale jak gdyby jego obecność w mieście generuje taką kwotę. Była to kwota 10 lat temu 2000 zł. Wystawca targowy najwięcej, uczestnik targów trochę więcej, konferencyjna około 2000 zł. I teraz ja byłam na tej konferencji prasowej, którą Krzysztof Celuch organizował w Warszawie a propos prezentacji raportu Poland's Event Impact. I tam zobaczyłam 2 cyfry. Jako humanista zaraz sobie je podzieliłam, ale usłyszałam od chłopaków, że tak nie wolno, bo nie mogę dzielić 54 miliardów tej wygenerowanej sumarycznej kwoty przez 18 milionów uczestników. Ale podzieliłam, wyszło mi 2900, czyli całkiem jak gdyby kwota prawdopodobna, bo 2010 lat temu, no to w tym roku mogłoby tak być. I poszłam do pana profesora Orłowskiego, czy mogę tak to podzielić. Powiedział, że no nie jest to jakieś bardzo poprawne metodycznie, natomiast mogę. Więc generalnie jakby jeśli chodzi o amatorsko liczony impact, to ja sobie to mnożę razy prawie 3000. No i wychodzi, że na przykład kongres, nie wiem, na 1000 osób czy na 800 osób, no to są grube miliony zostawione w mieście i użyte jako argument w rozmowach z władzami miasta, no to fajnie działa, nie? Także tak sobie radzimy. Dziękuję bardzo. Na pewno to jest prawda. Mamy jeszcze kłopoty ze sobą, trochę z danymi, aby mieć twarde, najbardziej prawdopodobne cyfry, czegokolwiek.
Ja już czasem powtarzam jak mantrę, my nie wiemy, ile w Polsce, turystyka, ale czy z majsem, czy bez, nie wiadomo, ile jest jej udział w PKB. Bo GUS podaje 2 rodzaje cyfr, medialna jest 3, polityczna jest 4, plus ci, którzy chcą, żeby było 20% PKB z turystyki, to ja mówię, że to po moim trupie. Oczywiście jest to bardzo prawdopodobne. Więc mamy kłopoty i które jest pewnie zadaniem akademickim także, żeby doprowadzić, zmienił się produkt, zmieniło się funkcjonowanie rynku po stronie podaży, a my troszkę jeszcze zostaliśmy w starych, że tak powiem, ramach funkcjonowania i statystyki. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciał zabrać głos? Bardzo proszę. Ja chciałam tylko 2 słowa tutaj do tego, co powiedziała pani Ania. Ja mam przyjemność prowadzić zajęcia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza na kierunku zarządzania eventami, znaczy to jest specjalizacja w zasadzie, zarządzanie eventami. I chciałam powiedzieć, że w zeszłym roku, kiedy organizowaliśmy swoje wydarzenie branżowe, które było skierowane właśnie do sprzedawców majs w obiektach, udało mi się namówić, zachęcić, zainspirować, nie wiem jak to nazwać, kilkoro moich studentów właśnie do udziału zarówno w przygotowaniach, jak i w realizacji tego wydarzenia. Więc myślę, że jest jakieś światełko w tunelu, że ci studenci jednak będą chcieli uczestniczyć i zaczną doceniać wartość. Wiadomo, że długa droga przed nami, żeby im uświadomić, że to, co się będzie działo, to jest jednak duża wartość dla nich, przede wszystkim taka edukacyjna też. I chciałam się odnieść też do tego, co pan profesor powiedział o mapie trendów Natalii Hadalskiej. Jest jeszcze jedna pozycja, tutaj Paula Henderowska wspomniała też o jednej książce. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zobaczyć, jak może wyglądać nasza przyszłość, niekoniecznie w odniesieniu do projektowania wydarzeń i w ogóle do strefy MAIS, ale chciałby zobaczyć w ogóle, jakie kierunki mogą przed nami stać, to jest jeszcze taka pozycja, która się nazywa Prototyping 2040. To jest książka napisana przez Zuzannę Skalską i Rafała Kołodzieja. Oni, stosując zresztą metodologię design thinking, przeprowadzili serię badań i wygenerowali 4 alternatywne wizje rzeczywistości, które mogą zostać zrealizowane w zależności od tego rzeczywiście, jakie działania będziemy podejmować. Tam nie ma bezpośredniego odniesienia do strefy MAIS, do sektora MAIS, natomiast do wielu innych stref naszego życia, które bezpośrednio też będą miały pewnie przełożenie na to, jak będziemy jeździć, czy będziemy się spotykać. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Bardzo proszę, pan prezes Jacek Legieńdziewicz. Ja chciałem tylko powiedzieć tak, że bardzo ładnie się nazywa nasza konferencja, natomiast faktycznie rozmawialiśmy dzisiaj głównie o śladzie węglowym, a nie należy zapomnieć, że nasza działalność to jest, nawet jak pokazują te dane, które dzisiaj zobaczyliśmy, to jest margines. Ktoś tutaj mówi o materiałach, które w sumie stanowią 1%. 60 kilka procent przelot samolotem czy samochodem. I o tym nie należy zapomnieć. Ale może w tym jest metoda, dlatego że z torebek foliowych, które ważą 1 gram, się zrobiła wielka wyspa, która waży kilkadziesiąt ton. Więc może w tym jest metoda. To tak zostałem do przemyślenia. Dziękuję Jacku. Pan profesor Alejziak. Zajmuję się bardzo długo, ostatnio nawet musiałem przeanalizować wiele raportów, gdzie pojawiały się różne opinie także na temat sektora MAIS. Z nich ewidentnie wynika, że sektor MAIS w ostatnich latach był w totalnej zapaści, poniósł straszne straty i tak szczerze powiedziawszy, przyjeżdżając tu na konferencję, tam bodajże 5 bilionów według WTNTC, czyli Światowej Rady Podróży i Turystyki, według OECD podobnie, już nie chcę tutaj przytaczać danych, spodziewałem się, że będzie tutaj dyskusja na temat, nie wiem, kierunków rozwoju, przyszłości i że padnie słowo kryzys w sektorze MAIS. Natomiast ze zdziwieniem stwierdziłem, że nikt tu nie mówi o żadnym kryzysie w tym sektorze i szczerze powiedziawszy jestem zdezorientowany. Dziękuję. No, konferencja ma swój profil, ma swój program, swoją koncepcję. Oczywiście zawsze luki tematyczne są, ale to jest moja refleksja. Czasem lepiej temat zawężać, bo wtedy można bardziej zgłębić niż rozszerzać być może.
Słucham? Ja nie wiem, przecież ja powiedziałem na początku konferencji, że jestem niekompetentny w tym sektorze. Natomiast jedna anegdota, czy to nie anegdota, którą opowiadał mi kolega, rozmawiając z jedną z większych w Krakowie czy w Małopolsce agencji weddingowych z sektora. Zadano tej osobie 3 pytania. Wydawałoby się rozsądne albo głupie. Zaraz je Państwu odpowiem. Ile Państwo robicie wesel rocznie? Może ktoś powie? Odpowiedź była 300. Dobrze, a jaki był największy budżet takiego wesela? 1 200 000. Ładna sumka, ale na ile osób? Na 80. To jest jakby ten przykład, to może Wiesiu trochę odpowiada na twoje pytanie, gdzie ten kryzys jest, czy gdzie nie. Bo ja mam jeszcze 2 dotyczące tego segmentu pytania, bo ja nie znam odpowiedzi. Po pierwsze, jak popatrzymy też, co się dzieje w sensie geopolitycznym, w ściąganiu i budowaniu poprzez wydarzenia sportowe, marki miejsca, ale także i oczywiście przychodów w krajach Zatoki Perskiej i patrząc na zleceniodawców dużych kongresów, ale dużych, to nie mówimy o 2000, bo to jakieś drobiazgi są w ogóle, którzy wymagają od miejsca, miasta, Krakowa, Pcimia Dolnego, obojętnie, w zasadzie pokrycia prawie, że przesadzam, może 100% kosztów. Magda mówiła o konkurencyjności absolutnie ze słusznością, ale w tej skali globalnej zaczyna się też taka gra. Nie mam kompetencji, więc być może można powiedzieć, że mówię bzdury, ale z obserwacji wydaje mi się, że miasta zaczynają być stawiane w konkurencję między sobą. Jest tak, czy nie jest, kobitki? Przyznajcie się. Tak. Tak. To pytania, w jakim kierunku to pójdzie, jakbyśmy wszystko wiedzieli, w jakim kierunku pójdzie, to już życie by było nudne i bardzo przewidywalna działalność gospodarcza, bo byśmy sobie wszystko obliczyli. Proszę Państwa, jeśli nie ma więcej pytań, ja bardzo dziękuję za wytrwałość, za niezwykle ciekawe wystąpienia i panele. Kilka jeszcze spraw organizacyjnych. Na godzinę 18:30 serdecznie zapraszamy na kolację do hotelu Montis na ulicy Spółdzielców w Suchej. Natomiast w dniu jutrzejszym program rozpoczyna się o godzinie 9 i on jest podzielony na 2 jakby części. Jedna taka panelowo-prezentacyjna i druga bardziej rekomendowana dla studentów, bo tam właśnie być może dowiecie się Państwo poprzez znakomitego moderatora, pana Michała Zaleskiego, jak w formie networkingu powiększać swoje kompetencje, czy wreszcie jak wykorzystywać technologię w tym sektorze, który o tym nam opowie pan Tomasz Nowak. W związku z tym, że wydarzenie jest podzielone na 2 równoległe rzeczy, odbędzie się to na 2. piętrze, tam gdzie mieliśmy przerwę lunchową, w 2 różnych salach. Jutro o godzinie 9 serdecznie zapraszam, a dzisiaj na godzinę 18:30 do hotelu Montis, ulica Spółdzielców 1, malutka, drobna uliczka. Serdecznie dziękuję, dziękujemy bardzo.